Dzień dobry Państwu, Jacek Borowiak, NT Live, Nurdistriget. Witam w naszej przestrzeni, witam w naszych przestrzeniach internetowych, gdzie dzięki współpracy z wieloma fantastycznymi osobami, gośćmi, ale przede wszystkim partnerami, ale i widzami i słuchaczami udaje nam się od ponad 3,5 roku tworzyć świetne miejsce, które tętni naprawdę wspaniałym życiem. Jest mi niezmiernie miło, że przez ostatni czas zrealizowaliśmy dziesiątki fantastycznych odcinków i jestem przekonany, że kolejny sezon, czwarty, który już rozpoczął się we wrześniu, będzie przynosił również takie ciekawe audycje na żywo realizowane w naszych mediach społecznościowych. Drodzy Państwo, jeżeli macie ochotę, jeżeli macie potrzebę uatrakcyjnić swoje wydarzenia, konferencje, sympozja, szkolenia, webinary, zapraszam Państwa do współpracy. Zapraszam do tego, byśmy razem tworzyli przestrzeń, która rozwija system medycyny przedszpitalnej w Polsce, ale nie tylko, bo jak wiemy, NT Live, Nurdistriget to przecież o bezpieczeństwie mowa. Zatem jestem do Państwa dyspozycji, zachęcam do kontaktu i zachęcam do współpracy. Dziękuję, pozdrawiam najserdeczniej. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Mamy dzisiaj 23 lutego 2024 roku. Ja nazywam się Jacek Borowiak, a Państwo oglądacie i słuchacie kolejny odcinek Nurdistriget NT Live. Dzisiaj, jak podaje nasza pani sekretarz redakcji Jagoda Nowak, to 93 odcinek, taki regularny, nagrany dla Państwa od blisko 4 lat. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo dzisiaj z nami. Wspaniale, że jest z nami wiele gości dzisiaj, którzy dołączyli do nas, do naszej rozmowy, ale są z nami również partnerzy, wydarzenia, bez których to dzisiejsze spotkanie nie mogłoby się odbyć. Dziękuję również wszystkim widzom i słuchaczom, którzy zdecydowali się, żeby kliknąć przycisk dołączę, jestem zainteresowany, polubienie bądź udostępnienie poprzez media społecznościowe. Ktoś kiedyś powiedział, że takie odklikiwanie nie ma większego znaczenia. Niestety mam dla Państwa bardzo złą wiadomość. Ten algorytm facebookowy, LinkedIn, Spotify, YouTube trzeba karmić, żeby można było być widocznym w przestrzeni mediów społecznościowych. Niestety należy potwora nakarmić, więc zachęcam dzisiaj Państwa do tego, żebyście zaglądali do naszych mediów społecznościowych. Dzisiaj pani Jagoda Nowak będzie moderowała rozmowę w komentarzach, tam pojawią się odnośniki do naszych kanałów wspomnianych wcześniej na YouTube, Facebook, Spotify i na LinkedIn. I tutaj bardzo dziękuję, że w przeciągu kilkudziesięciu godzin udało się uzyskać mnóstwo obserwujących na kanale LinkedIn. Niestety nie uzyskaliśmy liczby 150 obserwujących, więc dzisiejsza audycja nie odbędzie się na naszym profilu, który dla Państwa przygotowaliśmy. Drodzy Państwo, są z nami dzisiaj BLS Academy, jest z nami Mirela Motyka, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, jest z nami Paramedyk Polan, ratownictwo medyczne, jest z nami Ratownik na Wyspach, jest DASMED Academy, jest Centrum Ratownictwa Medycznego, jest z nami Adrenaltika, która również dzisiaj przyświeca swoimi pięknymi kolorami naszej idei, jest Lukas Felczer, jest Marek Maślanka, jest PTPR, jest z nami profil Dawida Surowicza. Jesteśmy też, drodzy Państwo, po kontakcie z wieloma osobami, które właśnie poprzez swoje media społecznościowe zaprezentowały informacje o dzisiejszym wydarzeniu. Drodzy Państwo, dzisiaj 23 lutego to Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Pamiętajmy o tych wszystkich osobach, które z różnych względów w takim stanie się znalazły. Pamiętajmy o tych wszystkich osobach, które potrzebują pomocy. Potrzebują pomocy, należy zwrócić się o pomoc. Jest to możliwe między innymi poprzez telefony zaufania, zarówno dla osób dorosłych, oczywiście również dla naszych najmniejszych. 116 111, bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny przez 7 dni w tygodniu. Mieliśmy program o telefonie zaufania w naszej audycji. Zachęcam, a osoby dorosłe w kryzysie 116 123 to bezpłatny numer, na który możecie, drodzy Państwo, zadzwonić 7 dni w tygodniu między godziną 14 a 22. Pozdrawiam wszystkich widzów, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy są dzisiaj z nami. Drodzy Państwo, prośba o ten algorytm, żeby go karmić. Hashtag NTLive, napiszcie, gdzie nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiejsza audycja spotkała się z ogromnie wielkim zainteresowaniem AED w pierwszej pomocy. Drodzy Państwo, jestem po rozmowie z panem dyrektorem
basenu w Nowym Targu. Uzyskałem tam wiele cennych informacji związanych z tym wydarzeniem, które się odbyło. To, co nagrałem w trakcie filmiku, który został zamieszczony w naszych mediach społecznościowych, dzisiejsza nasza audycja nie będzie poświęcona analizy tego przypadku z punktu widzenia medycznego. Porozmawiamy, jak informacje, które pojawiły się w mediach społecznościowych, w przestrzeni medialnej i ta merytoryka, z którą przyszło nam się zmierzyć, do jakich wniosków to nas wszystko zaprowadziło. I dzisiaj zrobimy tak jak w defibrylacji. Zrobimy mały strzał, uporządkujemy ten chaos tak zwany i pójdziemy dalej tym prawidłowym, tak zwanym zatokowym rytmem. Jak to zrobić? Zapytamy dzisiaj naszych gości, którzy są dzisiaj z nami. Drodzy Państwo, bez chyba oczekiwania na wszystkich z popcornem, bo dzisiaj takie memy się pojawiały, gify, siedzicie z popcornami, z napojami i będziecie słuchać. Zapraszam do rozmowy z panami. Pan Grzegorz Dokurno to osoba z wielką pasją, z doświadczeniem w ratownictwie medycznym, rozwija jako strażak, OSP ratownik, KPP ratownik wysokościowy, KSRG instruktor nurkowania, instruktor pierwszej pomocy, również jeden z liderów medycznego pokojowego patrolu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Współtworzył ratownictwo specjalne PCK we Wrocławiu oraz grupę wysokościową JRS-12 w Warszawie. Współtwórca AED Max Harter Rescue House i marki Trauma Kit. Od 12 lat pan Grzegorz zaangażowany jest w rynek AED, tworząc większość programów wczesnej defibrylacji i publicznego dostępu do defibrylacji w Polsce oraz programy edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy. Będziemy dzisiaj mówić o programie, również w aplikacjach, o różnych programach wspierających AED, ale pan Grzegorz ma również doświadczenia z programu Pierwszy Ratownik, mający na celu edukację, bazę AED i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj z panem Grzegorzem na ten temat porozmawiamy. Jest z nami również ratownik medyczny Jerzy Jaskuła, był już z nami Jerzy w naszej audycji NT Live. Jerzy jest absolwentem studiów MBA Zdrowia Publicznego, Zarządzania w ochronie zdrowia oraz medycyny ekstremalnej i medycyny podróżnej, drodzy Państwo. Magister zdrowia publicznego, MPH, specjalista BHP i ratownik medyczny, jak już wspomniałem. Jerzy jest pracownikiem Centrum Innowacji Edukacji Medycznej, Collegium Medicum, ratownik medyczny w zespołach wczesnego reagowania, systemu wczesnej interwencji terapeutycznej, tak zwany świt Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe i Zespół Pomocy Humanitarnej Medycznej, to również tam Jerzy ma swoje zadania. Nauczyciel akademicki, instruktor AHRC, ERC, ITLS i NAMT, prezes Fundacji Ratuj Życie i członek Polskiej Misji Medycznej. Jest z nami również dzisiaj pan Maciej Solski, założyciel Centrum Ratownictwa, członek zarządu Centrum Ratownictwa, spółka ZO, absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu na kierunku ratownictwo medyczne, członek rady w Fundacji Polskiej Organizacji Ratowniczej, lider zespołu wdrożeniowego projektu Rescue Glass. Ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzania w ochronie zdrowia wraz z kwalifikacjami do pełnienia funkcji kierownika podmiotu leczniczego, psychologia pracy i zarządzanie personelem. To między innymi te kwestie związane z wykształceniem, a od 20 lat czynnie związane jest z ratownictwem medycznym. Jest z nami również ratownik medyczny Dawid Surowicz, założyciel firmy dasmedacademy.pl, taki piękny link, taka piękna nazwa, doktor nauk o zdrowiu, członek załogi HEMS w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne oraz dydaktyka medyczna, również instruktor Polskiej Rady Resuscytacji, BLS, BIG, PBLS, EPALS oraz ITLS. Tych trudnych wyrazów jest tutaj, drodzy Państwo, całe mnóstwo, ale to tylko świadczy o tym, jak wysokiej rangi mamy dzisiaj fachowców. Od 15 lat związane ratownictwem medycznym i specjalistycznym, doświadczenie zdobywał w jednostkach poszukiwaczych, ratowniczych, zespołach naziemnych i lotniczych, jak już wspomniałem. I na koniec stawkę nam zamyka, na koniec, ale nie ostatni oczywiście, jest z nami ratownik medyczny Ariel Szczotok, ratownik, perfuzjonista, magister pielęgniarstwa, instruktor EFR, wykładowca od 2008 roku, czynny zawodowo w ratownictwie medycznym, od 2006 roku zaangażowany w szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, autor programów szkoleniowych, kursów i warsztatów dla grup zawodowych zajmujących się ratownictwem medycznym oraz kursów pierwszej pomocy zawodowy związany z firmą Adrenaltika. Zatem, drodzy Państwo, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, bracia i siostry w całym naszym dzisiejszym świecie, zapraszam Grzegorza na naszą scenę, zapraszam Jerzego na naszą scenę, zapraszam Macieja na naszą scenę
Dawida i jest z nami Ariel. Dobry wieczór, panowie, dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry, cześć. Dobry wieczór, dziękujemy za zaproszenie. Bardzo proszę, bardzo cześć, proszę. witajcie. Bardzo się cieszę, że jesteście. Jest chyba pierwszy raz, kiedy mamy 5 osób, 5 gości w trakcie NT Live, tak więc muszę wam powiedzieć, panowie, że tego 23 lutego to sobie gdzieś tam wyryjcie na ścianach, że byliście jednym z takich najważniejszych elementów rozwoju NT Live, tak więc uprzejmie wam dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo proszę, bardzo się cieszę, że się bardzo cieszycie. Są z nami dzisiaj również, tak, bardzo, są z nami również widzowie i słuchacze. Jest mnóstwo osób, blisko 200 osób nas w tym momencie ogląda i słucha za pośrednictwem platformy YouTube i Facebook. Za chwilkę, drodzy Państwo, wszyscy pokażecie się nam na ekranach. Drogą tylko wstępu, jak zwykle, u Jerzego już trochę wiemy, poznajemy te firanki, poznajemy te kwiaty, bo już kiedyś Jerzy był u nas, ale może zaczniemy od Grzegorza. Grzegorz może nam powie, Grzegorz, gdzie nas dzisiaj ugościłeś i skąd do nas dzisiaj będziesz mówił? Tak, no dzisiaj zostałem w firmie, jak widać często nagrywamy na tym tle jakieś nasze materiały, więc tu mam piękne światło i dobry internet, dlatego postanowiłem zostać dzisiaj dłużej w firmie i stąd do Was nadawać, a chciałem, znając wszystkich Was, Jacku, chciałem ostrzec oglądających, że każdy z nas lubi dużo mówić, więc ta transmisja może potrwać do rana. Okej, ale nam się nigdzie nie spieszy, drogi Grzegorzu. Najdłuższa audycja, zawsze podkreślam, jest to audycja, którą nagraliśmy z profesorem Akademii Śląskiej, doktorem habilitowanym nauk medycznych Klaudiuszem Nadolnym właśnie i było 3,52. Więc jeżeli mamy dzisiaj ambicję pobić kolejny rekord, to proszę uprzejmie 3,52 możemy. Jerzy, ty byłeś jako kolejny wyczytany przeze mnie, więc jak zwykle proszę, gdzie nas dzisiaj ugościłeś i dlaczego firanki dzisiaj w prawo, a nie w lewo? Ostatnio były w prawo, a w lewo, już teraz nie pamiętam. Jak to z tymi firankami jest? Niezmiennie home office. Ja jestem Krakus, także witam Was z Krakowa, także nic się tutaj nie zmieniło, jest konstant. Cieszę się, bardzo się cieszę, że jesteś, drogi Jerzy. Dziękuję po raz kolejny, że przyjąłeś zaproszenie. Dawid, chyba Dawid, ty byłeś kolejny jako wyczytywany, jeżeli dobrze pamiętam? Maciej był, przepraszam, z tej strony. To nie ma znaczenia. Dawid, lecisz teraz ty. Witam serdecznie ze Szczecina. Jeszcze czuć morską bryzę i zapach paprykarzu unosi się w powietrzu, także pozdrawiamy bardzo serdecznie. Uprzedzam, Szczecin nie leży nad morzem, to oczywiście był żart. Do najbliższej plaży mamy 100 km ponad do Międzyzdrojów, ale jest równie pięknie. Okej. I to naprawdę Szczecin nie leży nad morzem? Zapraszam, Jacek. Przekonasz się osobiście. Dobrze, to lepiej już się więcej nie pogrążać. Maciej Stolski jest dzisiaj również z nami, ale Macieju, po twojej ścianie, takiej stonowanej, nie narzucającej się, nienachalnej, nic się nie da rozpoznać. Gdzie ty nas dzisiaj przywitałeś? Cześć, witam Was bardzo serdecznie, dzięki za zaproszenie. No ja nie będę oryginalny jak Grzesiek, podobnie z biura, tylko tym razem z Wrocławia, z naszego biura, a to jest pomieszczenie marketingowców. Oni mają taki bardzo stonowany kolor ścian, lepiej im się wtedy pracuje na materiale. Więc serdecznie witam z Wrocławia. Wrocław nie jest w górach, nawiązując do anegdoty o Szczecinie, raczej płasko. Okej. Ale ja tak patrzę na tą ścianę i marketingowców, to słabo chyba u was ten dział marketingu tak działa, skoro tak nic tam się nie dzieje. No nie, to oni mają tutaj przed sobą, to ściana z tyłu jest po to, żeby sobie tworzyć tło. Ja dzisiaj stonowanie bez kolorów, szarość jest, okej. Fajnie, wspaniale, dzięki, że znalazłeś dla nas czas. Słuchajcie, jest z nami Marcin Janik, kapitan, oficer PSP Komendy Głównej, jest w misji w Kairze, jest członkiem europejskiego, wielkiej, dużej organizacji związanej z bezpieczeństwem. Jest tam nasz człowiek, Marcin szkoli, Marcin się uczy, Marcin nawiązuje ogromne kontakty. Marcin, dzięki za pozdrowienia, trzymaj się w Kairze. Jak wrócisz, to koniecznie daj znać, jak tam było, jak tam poszło. I jest tak, jak napisałem na naszym Facebooku, jesteśmy z ciebie bardzo, bardzo dumni i bardzo się cieszę, że tak twoja kariera się pięknie rozwija.
Panowie, zanim rozpoczniemy dzisiaj nasze spotkanie, to ja bym chciał przeczytać pewną definicję i na początek do tej definicji... Ale chyba się nie przedstawił. Aha, wróć! Boże, święty. Ariel, przepraszam. Nic się nie stało, kompletnie, naprawdę. Cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Ja pozdrawiam z takiej małej wioski nad Wisłą, jedynej miejscowości z metrem. Zbijamy piątkę z Grzegorzem, jesteśmy całkiem niedaleko, tylko po drugiej stronie tej pięknej rzeki. Też zostałem w firmie, no u mnie bardziej kolorowo, w filmie jakoś adrenaltikowo jesteśmy mocno kolorowi. No właśnie, jeszcze raz Cię bardzo, Ariel, przepraszam, cyferki mi się pomyliły. Do 5 to ja mam z tym zawsze jakiś problem, ale raz jeszcze bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie i cieszę się, że dzisiaj jesteś z nami. Okej, to rozumiem, że tak. Panowie, ja mam taką propozycję. Przeczytam pewną definicję, a wy do tego wszystkiego, co nie usłyszycie, dołóżcie coś swojego tak celem rozpoczęcia dyskusji w dzisiejszym temacie. Automated External Defibrillator, AED, taki angielski, to przenośne urządzenie medyczne używane w nagłych przypadkach zatrzymania akcji serca. AED jest zaprojektowany do dostarczania elektrycznego impulsu zwany defibrylacją, który ma na celu przywrócenie normalnego rytmu serca. Jest to szczególnie istotne w przypadku tak zwanego migotania komór, czyli rodzaju nieregularnej aktywności elektrycznej serca, która może doprowadzić finalnie do jego zatrzymania. AED jest zazwyczaj stosowany przez osoby nieposiadające medycznej wiedzy, nie są to profesjonaliści. Mogą być to sami świadkowie zdarzenia, ratownicy pierwszej pomocy lub pracownicy firm i instytucji. Urządzenie jest zazwyczaj wyposażone w instrukcje głosowe lub wizualne, aby przewodniczyć osobie udzielającej pomoc krok po kroku. W przypadku zatrzymania akcji serca ważne jest, aby jak najszybciej rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową, w skrócie RKO, i użyć AED, aby dostarczyć defibrylację, co może znacznie zwiększyć szanse na przeżycie. W wielu miejscach publicznych, takich jak lotniska, centra handlowe czy obiekty sportowe, można znaleźć AED na wypadek nagłego zatrzymania krążenia. Ja do tego dodam, że jest to jeden z 4 najważniejszych ogniw łańcucha przeżycia, które muszą z sobą tworzyć jedną całość, żeby nasi pacjenci poszkodowani mogli mieć jeszcze większe szanse na powrót do życia i do zdrowia. Zacznę od Grzegorza. Co ty byś dołożył do tej definicji, gdzie tobie czegoś tam zabrakło? W jednym zdaniu, tu już było takie pytanie, czy to jest automatyczny, czy zautomatyzowany. Możemy o tym później podyskutować, jaka jest różnica. Ale defibrylator AED służy nam przede wszystkim do tego, żeby dostarczyć impuls elektryczny o określonej energii w celu wygaszenia najpoważniejszych takich zaburzeń rytmu serca. Ja często powtarzam, że to jest reset serca, nie pobudzenie, czyli to jest ta taka też różnica, że w wielu wypadkach mówimy, czy widzimy na filmach często tych szczególnie z karetek, ze szpitali, gdzie defibrylujemy i od razu te serce zaczyna pracować, więc resetujemy serce i to jest jeden z takich elementów, który zastosowany w krótkim odstępie od nagłego zatrzymania krążenia może rzeczywiście spowodować, że to serce wystartuje ze swoich naturalnych mechanizmów i ten człowiek przeżyje. Okej, super. Jerzy, co ty do tego dołożysz, a może nic nie dokładasz, uważasz, że wszystko ta definicja w sobie zawiera? To ja może dodam, że z tym zatrzymaniem krążenia to jest tak, że to serce tak niezupełnie się zatrzymuje, no bo migotanie komór, wiemy doskonale, że jakby od takiej patofizjologicznej strony to ono wykonuje nieprawidłowy ruch i nie generuje rzutu serca, ale nie jest w pełni nieruchome. Ale to jakby taki drobny detal. Czy ja bym coś dodał? Nie, chyba nie. Ja się z tym po prostu zgadzam. Może dopowiedziałbym tylko, że jego skuteczność zależy od tego, jak szybko z niego skorzystamy i że akurat w migotaniu komór niejednokrotnie jest dużo sprytniejsze i bardziej czułe niż niejeden doświadczony medyk i że też czasami trzeba mieć trochę pokory do urządzeń, nawet tych takich prostych. Okej, dobrze. Dawid, jeżeli dobrze pamiętam, tu byłeś kolejny, ale jeżeli nie trafię teraz obojętnie, to już nie miejcie mi za złe. Co ty byś dołożył do tego?
Przede wszystkim myślę, że ja powiedziałbym jedno, że to jest urządzenie proste. To jest urządzenie bardzo proste w obsłudze. Wystarczy stosować się do poleceń wydawanych przez to urządzenie. To jest jakby taki komunikat skierowany do osób, które nie mają nic wspólnego z medycyną. Są po prostu przechodniami, którzy są świadkami nagłego zatrzymania krążenia i widzą na ścianie to urządzenie i się zastanawiają, co z tym zrobić. Słuchajcie, drodzy Państwo, to jest naprawdę proste urządzenie. Wystarczy go wyjąć z kapsuły albo z szafki, włączyć i postępować się zgodnie z jego poleceniami. Dobrze. Maciej, co ty dołożysz do tej naszej definicji? Ja bym poświęcił tutaj jeżeli dobrze słyszałem definicję, zakładam, że nie było. Najważniejsze w tym, co możemy dołożyć, to, że to urządzenie jest bezpieczne, czyli jest w 100% bezpieczne dla odbiorcy, który zamierza go użyć, czyli nie stanowi zagrożenia dla nas i o tym za każdym razem powinniśmy pamiętać i nadmieniać, że niezależnie od tego, kto go używa, w jakim stopniu, w jakim stadium, czy jest to osoba bardzo wykształcona, czy w ogóle nigdy nie miała z tym do czynienia, że jest to urządzenie w 100% bezpieczne dla użytkownika i nie stwarza dla niego żadnego zagrożenia, niezależnie od sytuacji i warunków, w których go używa. Ariel, proszę uprzejmie. Trochę wytrąciliście mi już wszystkie argumenty z ręki, bo o tym bezpieczeństwie właśnie chciałem powiedzieć, więc dzięki Maciej. Natomiast to, co jeszcze warto powiedzieć, to, że są to urządzenia coraz bardziej dostępne i powszechne i to jest tak naprawdę coś, co mocno nas buduje w tym, że faktycznie obracając się za rogiem warto się rozejrzeć, bo to urządzenie może być, a ta powszechność sprawia, że zmieniamy na dużo lepsze statystyki przeżywalności wielu osób. Patrząc nawet na badania, które są prowadzone każdorazowo przy ogłaszaniu wytycznych Europejskiej Rady i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, wiemy, że faktycznie edukacja i wykorzystywanie automatycznej defibrylacji zwiększa przeżywalność i w tych pierwszych minutach tak naprawdę jest to niezwykle krytyczne, żeby faktycznie po to urządzenie sięgnąć i się nie zawahać bez względu na to, co jest przyczyną zatrzymania krążenia, co się działo wcześniej, w jakim jesteśmy otoczeniu, czy jesteśmy na stoku narciarskim, czy jesteśmy w wygodnym biurze, czy jesteśmy na ulicy w deszczową pogodę, zawsze po to urządzenie warto sięgnąć, bo to nie tylko defibrylacja, ale też doskonały podpowiadacz kroków, co mamy robić dalej i taki fajny systematyzator tego, co się będzie działo. I myślę, że też poczucie, że jednak ktoś z nami jest, w 100% zgadzam się z tym, co powiedział Jerzy, te urządzenia mylą się rzadziej niż oko medyka i naprawdę warto też w zaawansowanych sytuacjach po nie sięgać, ponieważ też pozwala prowadzić doskonałe działania ALS-owe, chociażby w przychodniach, które, no umówmy się, nie na co dzień mają do czynienia ze stanami zagrożenia życia. Ja pozwolę sobie, drodzy panowie, podać, że gdyby te urządzenia jeszcze, wiem, to są marzenia, chociaż niektóre już takie funkcje mają, żeby już wysyłały do zespołów ratownictwa medycznego informacje, co tam zostało znalezione przy naszym pacjencie czy poszkodowanym, to jest jedna sprawa, a druga rzecz, która wydaje mi się dosyć istotna, żeby te urządzenia były jak najbardziej widoczne w przestrzeni publicznej, nie tylko z punktu widzenia tego zielonego logo, ale z punktu widzenia wysokich technologii, żebyśmy mogli korzystać z tych aplikacji, różnych systemów, żebyśmy wiedzieli, gdzie najbliżej takie urządzenie jest zamieszczone i przede wszystkim, czy jest ono dostępne. Drodzy Państwo, Jerzy Jaskuła to nie tylko ratownik, to nie tylko wykładowca, nie tylko instruktor, ale też akademik, który mnóstwo czasu spędza na to, żeby analizować wiele danych, wiele kwestii, które są ogromnie ważne, jeśli chodzi o mówienie o faktach. Często używamy takiego skrótu w medycynie przedszpitalnej, w medycynie stanów nagłych, w ogóle w medycynie EBM, Evidence-Based Medicine, czyli medycyna oparta o faktach. I teraz, Jerzy, ja bym Cię chciał poprosić, bo to był ten wątek, żebyś nam troszkę o tych statystykach powiedział. Ja wiem, że to ktoś powie, że to nudy i w ogóle, ale znam Cię dobrze i wiem, że nawet o statystykach jesteś w stanie opowiedzieć bardzo ciekawie. A co chcesz wiedzieć, Jacku? Okej, no to dobra, to powiedz mi, jak to z tymi statystykami jest? Z czym się mierzymy tak naprawdę, jeśli chodzi o tę pomoc przedszpitalną? Ile tych zatrzymań możemy się spodziewać w roku? Jaka to może być przeżywalność? Czy coś więcej możemy powiedzieć dla nas, dla obywateli, którzy niekoniecznie muszą być tylko i wyłącznie związane z medycyną, bo jak wiem, drodzy Państwo, słucha nas dzisiaj tutaj mnóstwo osób, które niekoniecznie posiada wykształcenia medyczne. No dobra, to w takim razie może w odniesieniu do tego, co powiedziałeś, faktycznie tak jest, że gdzieś tam tymi danymi się interesuję, nie tylko ich interpretacją, ale przede wszystkim ich zdobywaniem, bo one w Polsce nie są wcale takie łatwo dostępne, a no jeżeli chcemy cokolwiek poprawić, to musimy móc to mierzyć, więc dostępność do tych danych to jest podstawa, żebyśmy w ogóle mogli o czymś rozmawiać.
Natomiast od takiej epidemiologicznej strony myślę, że to jest też o tyle ciekawe, że no warto w ogóle zdawać sobie sprawę, o jakiej skali zjawiska mówimy, nie? Bo wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że użycie AED jest czymś ważnym i potrzebnym. Myślę, że nikt co do tego nie ma wątpliwości. Czy to z osób, które uczestniczą w dzisiejszym spotkaniu, czy spośród zaproszonych gości, ale faktycznie warto zwrócić uwagę na to, ile tego tak naprawdę jest. No i z danych, które gdzieś tam udało mi się wyciągnąć z różnych źródeł, bo to jest trochę kwestia publikacji naukowych, trochę rejestrów Narodowego Funduszu Zdrowia, tutaj jakby są różne potencjalne źródła, z których można próbować w jakiś sposób poszczególne dane pozyskiwać czy porównywać, no to jak weźmiemy sobie przykładowo taki rok 2022, no to wiemy o tym, że nagłych zatrzymań krążenia przedszpitalnych czy pozaszpitalnych w Polsce było prawie 33 000. To znaczy, jeżeli przyjmiemy tutaj, medycy będą wiedzieli, o co chodzi, czyli kody ICD-10 i 46, no to wiemy o tym, że zespoły ratownictwa medycznego w Polsce ten kod użyły w prawie 33 000 przypadków. No i warto gdzieś mieć świadomość tego, jak to mniej więcej wygląda. No, na chwilę obecną w Polsce liczba zgonów ogółem rocznie, czy w 2020 roku to było mniej więcej 500 000, natomiast te, które są nagłym zatrzymaniem krążenia, czyli tą sytuacją, kiedy uznajemy, że nasz poszkodowany, nasz pacjent chce nam umrzeć za wcześnie, a my chcemy temu przeciwdziałać, w związku z tym podejmujemy czy to podstawowe, czy zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, no to generalnie takich wezwań było mniej więcej prawie 33 000, z czego jeżeli chodzi o pracę zespołów ratownictwa medycznego, to one podejmowały działania w mniej więcej 70% tych przypadków rozpoczynały zaawansowane zabiegi resuscytacyjne. Tak to wygląda, no i to jak popatrzymy, tak porównamy się do jakiejś średniej europejskiej, to te dane są mocno zróżnicowane pomiędzy krajami, ale można uznać, że jesteśmy gdzieś po środku. Jeśli chodzi o przeżywalność pacjentów do momentu powrotu spontanicznego krążenia tej grupy, gdzie resuscytowały zespoły ratownictwa medycznego, to jest około 40%. I to jest dobry wynik. Wydaje się, że to jest całkiem niezły wynik. Natomiast w odniesieniu do danych, które pozyskałem z Narodowego Funduszu Zdrowia, to tych pacjentów, których udało się finalnie wypisać ze szpitala po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia, było 8,5%. Co można przyjąć, że jest też jakimś tam średnim europejskim wynikiem. Nie jest na pewno wynikiem, który by nas w pełni satysfakcjonował i stąd szereg działań, które musimy podjąć, no ale przede wszystkim jest jakąś wartością, do której możemy się odnieść. Możemy powiedzieć, że w zeszłym roku czy 2 lata temu to było 8,5 i możemy za 2, 5, 10 lat, rozmawiając o różnych rozwiązaniach, odpowiedzieć sobie na pytanie, na ile byliśmy skuteczni i na ile udało nam się tą przeżywalność poprawić lub nie poprawić. Także jeżeli chodzi o takie przybliżenie tych danych tutaj z takiego naszego polskiego podwórka, to generalnie tak to wygląda. No ja często też to zestawiam z takimi danymi dotyczącymi różnych przyczyn zgonów i zawsze tak sobie myślę o tym, że jeżeli chodzi o różnego rodzaju zdarzenia, no tak przykładowo w pożarach, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że w Polsce rocznie ginie około 500 osób, w wypadkach drogowych mniej więcej 1800, na nagłego zatrzymania krążenia doznaje 33 000. I to jest też taki fajny punkt, żeby sobie zdać z tego sprawę, jak mówimy o różnych rozwiązaniach też systemowych, albo o tym, co powinno być i w jakim zakresie priorytetem, to do tego też czasami warto się odwołać. Fajnie. Jerzy, a powiedz mi, samo RKO, zastosowanie AED, czy mamy jakieś dane, które rzutują nam później, które pokazują, jak jest z przeżywalnością naszych poszkodowanych później pacjentów, którzy są otoczeni pomocą specjalistyczną w szpitalach? Mamy jakieś dane, które pokazują o przeżywalności pacjentów po zatrzymaniu przedszpitalnym? To znaczy, generalnie jest tak, że do momentu wypisu ze szpitala wiemy, że w Polsce przeżyło 8,5% pacjentów z pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia. Nie mamy danych takich długoterminowych, to znaczy jakby mamy poszczególne dane, ale jakość tych danych niestety jest dość niska i nie chciałbym wam tu wprowadzić was w jakiś błąd. Natomiast mamy trochę wyników z całego świata, jak to wygląda. No i czasami się zastanawiamy,
no możemy sobie zadać takie pytanie wprost, to znaczy o ile AED przedłuża życie, tak? Czy o ile ten podjęty BLS może przedłużyć życie. I tu jest trochę badań i tak naprawdę dwa istotne wyniki, to jeden, generalnie 15 lat od nagłego zatrzymania krążenia przeżywa 28% osób, czyli co trzeci dożyje 15 lat. Natomiast jeżeli to był pacjent, który został wypisany z intensywnej terapii lub przeżył 30 dni, czyli nawiązujemy trochę do 4. ogniwa łańcucha przeżycia, to okazuje się, że 15 lat, do 15 lat od tego epizodu przeżyła ponad połowa. Więc wydaje mi się, że jak się odniesiemy do tego, że ktoś, niekoniecznie z naszych bliskich, ale po prostu napotkana osoba postanowi z jakiegoś powodu umrzeć za wcześnie, no to musimy mieć świadomość tego, że jeżeli to wszystko dobrze zadziała, no to mamy realną szansę na to, że 5, 10 czy 15 lat to są jak najbardziej osiągalne wyniki w dość dużych populacjach. Także to nie jest tak, że to jest krótkotrwały efekt, więc to realnie ma impact. Tak to przynajmniej wygląda, jeżeli chodzi o w miarę aktualne publikacje z zeszłego roku. Jerzy, w tym miejscu pozwól, że podziękuję Tobie, że przy okazji kongresu w Krakowie, czy przy okazji różnych wystąpień, czy Twoich wpisów na Facebooku, w mediach społecznościowych dostarczasz nam tych danych. Masz ogromnie wielką cierpliwość, żeby siedzieć i analizować te informacje. Często one są w języku angielskim i bardzo dziękuję, że przybliżasz nam to i osobom, które niekoniecznie mają talent do siedzenia w internetach. Ogromnie tego nie lubię, że podajesz nam już wyniki, podajesz nam konkretne wnioski. Tak więc bardzo serdecznie Tobie chciałbym za to osobiście podziękować. Drogi Macieju, dyskutowaliśmy o kilku wątkach. To nie jest żadna tajemnica. Każdy z Was miał, drodzy panowie, zasugerować pewne tematy, które w Waszej ocenie w kwestii AED w pierwszej pomocy mają znaczenie. I Maciej już na ten temat powiedział, to safety first, o bezpieczeństwie. Czy AED jest bezpieczne? Ja wiem, że za chwilkę będziemy chcieli mówić o wątku z basenu. Za chwilkę o tym powiemy, ale w ogóle, czy to jest urządzenie bezpieczne w kontekście tego, co powiedziałeś na początku? Bardzo dziękuję. Wiesz co, no ja mam nadzieję, że tutaj w ogóle nie ma wątpliwości jakby i wśród naszych oglądających, i wśród wszystkich, którzy tutaj jesteśmy, że defibrylacja jest w 100% bezpieczna. Ja bym nie chciał za bardzo może wracać rzeczywiście do tego wątku nowego targu, bo też sprawa jest mi znana tylko medialnie. Ja nie rozmawiałem z dyrektorem, nie byłem z zespołem na miejscu, więc nie chciałbym tutaj wydawać żadnych wyroków, osądów, jestem daleki też od tego. Na pewno jakby nawiązując do tego bezpieczeństwa, ja tak od razu sobie pozwolę odejść w tą stronę dydaktyki, nauki. Bardzo istotne w całym tym procesie mówienia o tym, że defibrylacja jest ważna, jest potrzebna w przestrzeni publicznej, dzięki niej ratujemy w resuscytacji, dzięki niej przywracamy prawidłowy rytm, jest mówienie o bezpieczeństwie i potrzeba mówienia o tym, że jest to proste, łatwe. Tak jak Ariel tutaj zaznaczył, no, o tym deszczu, jakby nie nawiązując, mam nadzieję, ja też nie chcę nawiązywać, powtarzam, do basenu, tylko ogólnie do sytuacji, które nas w życiu spotykają. Bardzo ważne jest rozpowszechnianie wiedzy, która gdzieś, ja mam wrażenie, że ona czasami tak po kursach patrząc bierze się trochę ze szkół, trochę gdzieś tam z podwórka, trochę boję się amerykańskich seriali, przepraszam, tutaj telewizyjnych, a że ten prąd przechodzący przez człowieka przy pomocy tego defibrylatora to jest prąd, który, nie wiem, wybierze sobie pierwszą, lepszą stojącą osobę i zamiast ratować, to będzie zabijał. Oczywiście to są wszystko jakieś bajki i bzdury nadmuchane troszeczkę gdzieś niepotrzebnie. Ja bym chciał, żebyśmy tutaj kładli ten nacisk cały czas na to bezpieczeństwo, powtarzali o tym jak najszerzej, że to urządzenie nie stwarza żadnego zagrożenia, że to urządzenie pozwala na prowadzenie resuscytacji w sposób 100% bezpieczny. No i tutaj słuchajcie, ja też od razu nawiązuję do tej edukacji, nie tylko edukacji z pierwszej pomocy, ale to się chyba zaczyna gdzieś tam już na początku naszej drogi szkolnej, na początku naszej drogi, kiedy jesteśmy na początku w przedszkolu, później w szkole podstawowej, szkole średniej. Ta edukacja musi iść cały czas od samego dołu, nie? Czyli my musimy dostawać w to dorosłe życie człowieka, który ma po pierwsze, ja tutaj wrzucę od razu empatię, tak? Bo to jest chyba podstawa, czyli nie możemy być obojętni i jeżeli nie będzie tej obojętności, jeżeli będzie ta postawa empatyczna, to myślę, że też sytuacje, w których będą wątpliwości co do bezpieczeństwa używania tego typu urządzeń, będzie coraz mniej, bo jakby im bardziej będzie powszechne to urządzenie, to tym mniej będzie wątpliwości co do jego użycia i tutaj jakby wzorce dla mnie takim krajem, który zinwigilowałem, bo jest dość blisko i nie wymagał wielu podróży, jest Dania. To jest myślę, że taki kraj utopia, kraj marzenie dla wielu z nas, jeżeli chodzi o system ratownictwa, przede wszystkim system publicznego dostępu do defibrylacji.
No i tam ta edukacja idzie od zera, od podstaw, tak? I tam w społeczeństwie nikt nie wątpi w zasadność, bezpieczeństwo i w to, że to urządzenie daje szansę naszym poszkodowanym na przeżycie. Więc nie zabierając czasu kolegom, chciałbym powiedzieć tak, jest to bezpieczne. Odpowiadając na Twoje pytanie, tak, w 100% gwarantuje bezpieczeństwo użytkownikowi poszkodowanemu, zwiększając szansę na jego przeżycie. Bardzo, bardzo Tobie dziękuję. Tutaj, drodzy Państwo, kiedy Maciej, koledzy szanowni opowiadają, to informacja dla naszych gości na Spotify, naszych słuchaczy na Spotify, pojawiają się komentarze. Ponad 200 osób jest z nami, bardzo za to dziękuję. Wiele osób, które nam pomaga, współpracuje z nami od blisko 4 lat. Dzielicie się Państwo swoimi przemyśleniami, dzielicie się Państwo swoimi spostrzeżeniami na ten temat i bardzo dziękuję Maciejowi za to wystąpienie. I Maćku, pozdrów cały Twój zespół, całą Twoją ekipę, z którą pracujecie i robicie naprawdę fajną robotę właśnie dla tej edukacji, a w moim imieniu, jak spotkasz Panią Aleksandrę, to też ją tam ode mnie pozdrów i bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie i pomoc w dzisiejszym odcinku, bo między innymi przy wsparciu dużym Pani Aleksandry udało się to zrobić. Nie wiem, czy Pani Aleksandra jest jeszcze z nami, na początku była, mam nadzieję, że nadal jest. Cieszę się. Drodzy Państwo, mówiliśmy o tym, że bezpieczne i tak dalej, że warto. Ja trochę odwrócę ten taki może nasz tok myślowy, no ale czy są jakieś sytuacje, gdzie no nie powinno się użyć AED. Dawid, jest coś takiego? Przychodzi do ciebie kursant i mówi, a kiedy nie? Wiesz co, tych obaw, jeżeli chodzi o uczestników na kursach udzielania pierwszej pomocy, jest zdecydowanie dużo, bo mam wrażenie, że na przestrzeni tych wielu lat, kiedy pierwsza pomoc stała się obecna w życiu wielu ludzi, czy z konieczności, bo muszą w ramach szkolenia BHP uczestniczyć w tym szkoleniu, czy samodzielnie uczestniczą i decydują się, żeby w takich szkoleniach uczestniczyć, pojawiają się te wątpliwości, pojawiają się mity, które wyolbrzymiają pierwszą pomoc jako bardzo skomplikowane czynności, które wymagają po prostu wielogodzinnego przygotowania. I tak, pojawiają się takie pytania, czy są sytuacje, w których nie powinniśmy użyć defibrylatora, a co z defibrylatorem u dzieci? Słuchajcie, no wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji w swoich aktualizacjach, w swoich najnowszych opracowaniach mówią jasno, defibrylator AED jest urządzeniem bezpiecznym. Nawet kiedyś była, pamiętacie, taka granica, że tam do 1 roku życia, do 8 roku życia, teraz już te granice się zacierają, jest jasno napisane, jeżeli masz dziecko poniżej, czy niemowlę i dziecko poniżej 8 roku życia, użyj przejściówki pediatrycznej, jeżeli nie ma takiej możliwości, użyj standardowego urządzenia AED, więc strasznie upraszczamy te wytyczne, tak żeby stały się coraz bardziej przyjazne użytkownikowi i żeby takich pytań było jak najmniej. Ja nie znam sytuacji, w której nie można byłoby użyć AED, chyba że sytuacja generalnie jest niebezpieczna dla ratownika, który jest na miejscu zdarzenia, no to oczywiście zdecydowanie w takiej sytuacji safety first, dobry ratownik to żywy ratownik i takich czynności generalnie w ogóle nie podejmujemy, jeżeli nasze bezpieczeństwo jest zagrożone. No ale jeszcze szybko tylko wracając do tego rejestru, który mamy, bo w Europie istnieje coś takiego jak rejestr zatrzymań krążenia, europejski rejestr zatrzymań krążenia i w 2021 roku opublikowały wytyczne wyniki generalnie badań z 29 krajów europejskich i okazuje się, że AED jest używane przez świadków zdarzenia średnio tylko w 28% przypadków. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa jest podejmowana średnio w 57% przypadków, natomiast przeżywalność od momentu wypisu ze szpitala jest od 0 do 17%, średnio 8%, więc tak jak Jerzy wspomniał, Polska 8,5%, więc mieścimy się tutaj w takiej, powiedzmy, średniej europejskiej. Używajmy AED, bo to naprawdę jest proste urządzenie i nie szukajmy wymówek, bo to nie tędy droga. Słuchajcie, drodzy panowie, jest z nami dzisiaj awangarda, cała ekipa. Kasiu, mam nadzieję, że jesteś bezpieczna. Pierwsza pomoc powinna być jak najprostsza. Kasiu, podziel się, czy w waszych doświadczeniach związanych z wojną w Ukrainie, z tym wszystkim, co wy robicie, często używacie AED. Czy masz jakieś informacje? Podrzuć proszę to w komentarzu, będzie nam bardzo miło przeczytać coś, co jest poparte nie tylko EBM-em, ale przede wszystkim praktyką z życia codziennego. Dawid, bardzo tobie również dziękuję za to, co robisz, nie tylko jako ratownik HEMS-u, nie tylko jako osoba, która też się doktoryzowała w swoich ciekawych tematach, ale przede wszystkim, że wraz z twoim zespołem cię chce edukować.
każdy z nas prowadzi biznesy, każdy z nas tworzy przestrzeń, która pozwala im funkcjonować. Nieważne, co robimy, ważne, że robimy wspólnie dobrą ideę i bardzo się cieszę, że dzisiaj wszyscy panowie, żeśmy stanęli nad tym, może nie problemem, ale nad tym wyzwaniem i bez znaczenia, kto z której części Polski jest i jaką firmę reprezentuje, możemy dzisiaj na ten temat bardzo konstruktywnie porozmawiać. Dawid, kłaniam się tobie nisko w pas. Kłaniam się, Jacku. Dzięki. Pytanie do Ariela. Ariel, pielęgniarz, ratownik, perfuzjonista, zdaje się, że masz jakieś tam duże zadania związane z bezpieczeństwem medycznym na jednym z największych kompleksów sportowych w Polsce i jeżeli mogę, to możesz więcej powiedzieć, a jeżeli nie, to okej. Ale ja bym się chciał Ciebie zapytać o takie największe nasze niestety błędy albo takie największe bolączki wynikające z samego już uczenia się używania AED i ewentualnie go stosowania, więc może po prostu wrzucę to, żebyśmy widzieli, o co redaktorowi chodzi. Te najczęstsze nieprawidłowości przy używaniu tych urządzeń i gdzie są te największe niestety grzechy przy jego realnym zastosowaniu na bazie Twoich doświadczeń. Pierwszy największy błąd, jaki należy podkreślić, to nie zdjęcie go ze ściany w momencie, kiedy już coś się dzieje, ono jest dostępne. I to niestety się zdarza w przestrzeni publicznej wszędzie na świecie, nie tylko w Polsce, ale to jest jeden z błędów, czyli właśnie to, że on jest dostępny, defibrylator jest, czeka na to, żeby właśnie po niego sięgnąć i nie znajduje się ten odważny, ta odważna po to, żeby po prostu otworzyć tą puszkę, skrzynkę i to urządzenie wziąć w ręce. Kolejna to, myślę, z którą mamy wszyscy do czynienia, która jest w ogóle największą bolączką w pierwszej pomocy, czyli w ogóle rozpoznanie zatrzymania krążenia i podjęcie w ogóle decyzji o konieczności podjęcia resuscytacji, stąd te statystyki takie, a nie inne. Natomiast już patrząc na samo urządzenie, to najczęściej nieprawidłowo przyklejone elektrody, które wiemy ostatnio również z dość dużych badań, że wpływają na po pierwsze jakość analizy rytmu serca, b na skuteczność wyładowania, bo jednak nieprawidłowo przyklejone elektrody, nie w tych miejscach, za wysoko, za nisko, defibrylowana bardziej wątroba niż serce, niestety nie daje nam takiej skuteczności i to też jest dość istotny wątek w tym kontekście, więc te piktogramy, które są na elektrodach, one tam są po to, żeby nam ułatwić zadanie, ale mam też dość duże doświadczenie, jeżeli chodzi o rozmowę z osobami w trakcie szkoleń, że nawet w trakcie treningu, które robimy, czasami tak niespodziewanie dorzucając do tego defibrylację, zanim o niej jeszcze powiemy, okazuje się, że jest to bardzo duży stres. Sam stres związany z prowadzeniem resuscytacji w przestrzeni publicznej już powoduje dyskomfort i tak naprawdę problem ze zbornością ruchu w wielu przypadkach, a kiedy dokładamy do tego jeszcze defibrylator, to nagle robi się całkiem dużo. Mimo że wiemy doskonale i każdy, kto choć przez 30 sekund miał w ręku automatyczny defibrylator, to wie, że to urządzenie proste, łatwe, przyjazne, bezpieczne i zaszkodzić można nim tylko wtedy, kiedy upuścimy je komuś na głowę. To jest jedyna sytuacja, kiedy można nim naprawdę zaszkodzić. Albo druga, którą sobie jestem w stanie wyobrazić, ale to naprawdę myślę, że tutaj nasi goście i wszyscy się zgodzą, że to mało prawdopodobne, czyli wykonanie defibrylacji w sytuacji, kiedy faktycznie iskra może spowodować, że wszyscy zginiemy, czyli jakieś super ekstra wysokie zapylenie, czy nie wiem, kopalnia metanowa. Tutaj serdecznie pozdrawiam ratowników górniczych, którzy w tym zakresie są największymi ekspertami, ekspertkami. Z takich błahostek, ale też ważnych, to chociażby przyklejenie elektrod na bardzo obłosioną klatkę piersiową u niektórych osób. I tutaj faktycznie znowu ten kontakt elektrody ze skórą będzie ograniczony i tutaj faktycznie może się to okazać dość trudne, ponieważ znowu defibrylator nie wykona całej swojej roboty ze względu po prostu na fizykę, którą będzie próbował pokonać, a ta odległość między skórą a elektrodą będzie po prostu za duża. I tak naprawdę to tyle. Kolejny błąd to już niestety stricte osoby, które są odpowiedzialne za utrzymanie defibrylatorów i tutaj absolutnie odcinam się od tematu, który był, bo to jest temat mocno globalny, to dotyczy niestety dziesiątek urządzeń, tysięcy urządzeń w Polsce i dziesiątek tysięcy urządzeń na świecie, czyli rozładowana bateria, b nieprawidłowo, nieodpowiednio wcześnie wymieniane elektrody, które po prostu już najnormalniej w świecie się zużyły od regularnie wykonywanych autotestów, czy też zamrożone elektrody, bo dużo osób decyduje się coraz więcej na to, żeby defibrylator znalazł się w bagażniku ich samochodu,
ogromna chwała za to, fantastyczne rozwiązanie, bardzo wielu moich znajomych to robi, tylko pamiętajmy o tym, że ten defibrylator na mroźną noc powinien być zabrany do ciepełka, bo defibrylatory nie lubią marznąć. Tutaj więcej myślę, że może na ten temat powiedzieć Grzegorz, który zgłębił ten temat bardzo, bardzo dokładnie, natomiast no, zamarznięta elektroda to elektroda, która niestety aż tak skuteczna nie będzie. To takie największe nieprawidłowości. Czy wątek hipotermii tutaj teraz? Myślę, że zostawimy go sobie na deser. Poczekamy za chwilkę, bo myślę, że mamy to w miarę sensownie poukładane, chociaż zapewniam, drodzy Państwo, że żadnych prób nie było, tu się żadnych rzeczy oprócz spotkania technicznego nie działy i poza tymi wątkami, które, drodzy Państwo, dostaliśmy, no nic więcej się nie pojawiło, więc mam nadzieję, że tak w miarę zgrabnie dzisiejsza audycja nam pójdzie. Grzegorz, zanim za chwilkę zadam Tobie pytanie, to ja poproszę tylko Jerzego. Jerzy, wysłałeś klip do komentarzy, 2 zdania na temat tego klipu o AED, ja go teraz nie włączę i nie obejrzę, chyba że chcesz, żeby go puścić na antenie, ale wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. Co to za klip i dlaczego on się znalazł w komentarzach? Nie, wiesz, to taki króciutki materiał o idei AED generalnie, więc jeżeli ktoś kiedyś chciał wykorzystać do szkolenia, to kiedyś wspólnie z Fundacją ZIKO zrobiliśmy taki króciutki materiał, także przy okazji, jak mówimy o edukacji, to podrzuciłem w komentarzach. Świetnie, a Jerzy, a ja mogę zapytać, jeżeli Ty się przyglądasz różnym systemom edukacji, bo sam jesteś instruktorem, przechodzą przez Twoje instruktorskie ręce dziesiątki, jak nie setki studentów w każdym roku akademickim i na kursach i szkoleniach, sam się dużo szkolisz, czy w 2 zdaniach rekomendowałbyś jakąś może zmianę albo jakiś inny trochę kierunek kształcenia w ogóle w kursach związanych z pierwszą pomocą, a szczególnie z użyciem AED, czy tutaj to mamy w miarę ogarnięte i ten standard, który czy AHA, czy EREC nam rekomenduje, jest raczej top? To znaczy generalnie, jeżeli chodzi o edukację medyczną, no to mamy jakieś takie ogólne trendy i możemy o nich mówić. Wiemy też o tym, że bardzo ciężko jest udowodnić wpływ jakiejś konkretnej metody nauczania na finalny efekt. W związku z czym, bez względu na to, czy poszczególne organizacje pracują jakimiś konkretnymi narzędziami, dla tych z Was, którzy są dydaktykami, to narzędzia typu Practice While Watching, czy metoda 4 kroków, czy różne inne narzędzia są zapewne pojęciami znanymi, a jak nie, to możecie coś o tym poczytać. Ciężko jest jednoznacznie wykazać, że któryś z nich jest znacznie lepszy od innego. Natomiast są jakieś takie ogólne trendy dotyczące edukacji w zakresie pierwszej pomocy. No na pewno przez praktykę, na pewno z naciskiem na doskonalenie jakości wykonywanych czynności, raczej częściej niż dłużej, więc taka tendencja jest, żeby spotykać się częściej na szkoleniach, żeby je organizować w różnych formach, niekoniecznie długich szkoleń, ale przede wszystkim często. Na pewno istotne elementy, takie elementy właśnie dotyczące grywalizacji, jakiejś takiej gamifikacji, wykorzystywania różnych narzędzi, pracy w małych grupach, pracy w oparciu o scenariusze, z wykorzystaniem elementów symulacji. To są na pewno narzędzia, które no w obszarze edukacji czy jakby andragogiki jako dziedziny zajmującej się nauczaniem osób dorosłych wiodą aktualnie prym i są pewnego rodzaju dobrymi praktykami. Więc wydaje mi się, że tyle. No po prostu trening czyni mistrza i wydaje się, że istotne jest, żeby do tego po prostu możliwie często wracać. No i też kwestie, jeżeli mówimy już o nauczaniu, nie dałoby się też nie powiedzieć o edukacji najmłodszych, no bo czym skorupka za młodu, zdajemy sobie z tego sprawę, że te elementy też są dość istotne. Stąd też, czy to podstawa programowa w szkole, czy jakieś dodatkowe zajęcia, szereg różnego rodzaju eventów, czy zaproszonych gości, w zasadzie już tak naprawdę od przedszkola może mieć istotny efekt w kształtowaniu pewnych postaw, a potem po prostu może być w kolejnych latach odświeżana i udoskonalana. Więc wydaje mi się, że tak w dużej pigułce te najważniejsze rzeczy dotyczące edukacji to chyba tyle. Okej, bardzo dziękuję Jerzy, bo tutaj mi tego wątku zabrakło i nawet powiem, kiedy Ty sugerowałeś o tych Twoich przestrzeniach, które chciałbyś ewentualnie zająć, to tam miałem Cię dopytać i nawet był pomysł, żeby do Ciebie zadzwonić i Ci o tym powiedzieć, ale uznałem, że jesteś tak biegły w tych kwestiach, więc nie będziesz potrzebował aż wielkiej pomocy.
Drodzy panowie, drodzy państwo, słuchacze, 20:20 minęła, jesteśmy w trakcie rozmowy o AED w pierwszej pomocy. Jak już wspomniałem w trakcie naszego zapowiadania odcinka, już Grzegorz, do ciebie dojdę, rozmawiałem z panem dyrektorem pływalni w Nowym Targu, otrzymałem przekaz taki, jaki pan dyrektor mógł mi przekazać. Jak wiecie, toczy się w tym momencie odpowiednie postępowanie. Uzyskałem informacje zarówno od jednej strony, znaczy to, co powiedział pan dyrektor, jak była ocena sytuacji przez medyków, którzy byli zadysponowani, przez medyków, którzy byli użytkownikami tego basenu tego dnia, plus ratownicy na basenie, plus te wszystkie rzeczy, plus te wszystkie wytyczne, które w takim globalnym aspekcie pan dyrektor otrzymał. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj, podsumowując nasze spotkanie, nie skupiali się już więcej na tym, co się w tym Nowym Targu stało, ale żebyśmy my, drodzy państwo, wyszli z taką wiedzą uporządkowaną, bardzo poukładaną, co robić, czego nie robić, jak się przygotować do tego, żeby w każdych możliwych warunkach, tam gdzie AED jest, żeby te sytuacje się już nam nie powtarzały. I cieszę się bardzo, że w tym momencie rozmowa, komentarze pod wydarzeniem na Facebooku i YouTubie tego są dowodem, że chcecie się, drodzy państwo, edukować. Jest z nami nadal Grzegorz, za co jestem bardzo wdzięczny. Drogi Grzegorzu, tam właśnie było o takich kwestiach związanych z technikaliami, ale też wcześniej mówił tutaj Dawid o tak zwanych trybach pediatrycznych. Myślę, że coś na ten temat mógłbyś jeszcze powiedzieć, bo Dawid o tym niekoniecznie mówił, ale właśnie jak to z tymi trybami pediatrycznymi w AED jest, bo wiemy, tutaj za twoimi plecami są różne urządzenia AED, od różnych producentów, jest całe mnóstwo, ale gdybyśmy mogli kilka zdań na ten temat powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi, żeby przysłowiowy Kowalski albo Nowak, i tutaj oko do pani naszej sekretarz, wiedzieli, o co chodzi, żeby też to w kontekście naszych najmniejszych poszkodowanych czy dzieci było poczucie, że to jest bezpieczne. Dziękuję za pytanie, ale czy pozwolisz, że jeszcze nawiążę do tego, co powiedzieli koledzy, bo mówimy o edukacji pierwszej pomocy i wyzwaniach w tym, więc przede wszystkim szacunek dla was wszystkich, którzy szkolicie, edukujecie albo promujecie i robicie dobrą robotę. Tych, którzy nas też oglądają, bo wiem, że też jest wielu znajomych firm i ratowników, którzy szkolą i to jest szacunek za to, że odwalamy tak kawał dobrej roboty i chcemy to robić. Zwróciłbym uwagę na dwa wyzwania. Oczywiście, żebyśmy w przypadku takich kursów na pewno już na kursach w przypadku resuscytacji krążeniowo-oddechowej używali defibratorów AED do szkoleń, bo ja nadal się gdzieś tam spotykam z kursami, których brakuje takiego sprzętu. Ja wiem, że to jest coś, co kosztuje i trzeba mieć ten sprzęt. Mam nadzieję, że już dzisiaj mam nadzieję, że coraz mniej kursów w Polsce się odbywa bez defibratora AED z zakresu pierwszej pomocy. Ona jest oczywiście szeroka, ale jeżeli mówimy o samej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, to defibrator jest must have. I te wyzwania. I to mogę powiedzieć to na dwóch przypadkach, bo ten ostatni przypadek, od którego tak odchodzimy, ale on też dał nam takie wyzwanie, że dziennikarze niekoniecznie potrafią o tym opowiadać. I te przekłamania często wynikają z tego, że ten świat dziennikarski mało wie na ten temat. To samo się wydarzyło na przykład kilka lat temu bodajże w 100. odcinku na Sygnale, chyba tak, albo takiego pseudodokumentu na temat pracy ratowników, gdzie defibrator AED użyty na boisku jakby poraził prądem osobę, która używała tego defibratora. I znowu wynika to z tego, że my musimy później to prostować. Tak? Też było duże oburzenie środowiska ratowniczego, jak można takie rzeczy robić. Ariel tutaj chyba zasugerował jakiś czas temu, żeby być może robić szkolenia dla dziennikarzy, żeby ich też wyszkolić, chociaż z podstaw, bo widocznie wypowiadanie się fachowców w telewizji nie jest wystarczające. I to jest to jedno z wyzwań, które chciałem wrzucić tylko tak do tej dyskusji o edukacji, że myślimy o edukacji ludzi, dzieci i to jest wszystko jakby zgodnie z tym, co powinniśmy w społeczeństwie budować, ale warto gdzieś pomyśleć o tym, co moglibyśmy zrobić jako środowisko, żeby przekaz w publicznej telewizji, w tych mass mediach, w tym, co dociera nie do środowiska, ale do normalnego Kowalskiego, był też prawidłowy. Możemy zrobić wiele kampanii społecznych, wydać mnóstwo pieniążków na to, ale to jest chyba też
ważne, żeby oni mogli o tym mówić i wiem, że wielu z Was często się pojawia w wielu programach telewizyjnych i robi to w prawidłowy sposób, ale ten pomysł ze szkoleń dziennikarzy, który gdzieś chyba ostatnio zarzucił, jest dla mnie fajnym, tylko trzeba wymyślić, jak to zrobić. Wracając do trybów pediatrycznych. Rzeczywiście wiele defibrilatorów ma różne tryby pediatryczne. Możemy się spotkać z tym, że trzeba wymienić elektrody, czyli mamy osobne elektrody dla dorosłych, osobne dla dzieci. Tryb pediatryczny w defibrilatorze znaczy tylko tyle, że jeżeli go przełączymy w jakikolwiek sposób, on z automatu może podpowiadać, czyli to menu, które do nas mówi, może mówić, jak inaczej przykleić elektrody, jak i również obniża tą energię impulsu defibrylacyjnego. Wytyczne nam mówią, że przedział dla dorosłych to jest między 150-360 jouli, dla dzieci poniżej 150 jouli, więc jakby z automatu dostarczy tą niższą energię, bezpieczniejszą dla tego mniejszego ciała dziecka. Kolejnym trybem, jaki możecie spotkać, to jest przycisk. Szczególnie w większości nowszych defibrilatorów na rynku mamy przycisk, którym jest gdzieś zasygnalizowany, że to jest tryb pediatryczny. Mamy też rozwiązanie w postaci klucza pediatrycznego, który trzeba użyć, włożyć. I oczywiście są plusy, minusy, nie trzeba 2 par elektrod, mamy przycisk, czasami jest to, że przycisk można przypadkowo przycisnąć. Wiele plusów i minusów możemy tutaj znaleźć na każdy tryb. Jeszcze ze starszych defibrilatorów być może już nigdy nie spotkacie, ale było takie rozwiązanie, gdzie między elektrodą, czyli wypinałem elektrodę, wkładałem taką przejściówkę, która redukowała to i wkładałem z powrotem, czyli taka była przejściówka między elektrodą a defibrilatorem, która obniżała energię tą, którą chcemy dostarczać. Co jest ważne, to tu już chyba Dawid bardzo fajnie to powiedział, nie ma znaczenia, jeżeli nie mamy tego trybu pediatrycznego, jeżeli używamy defibrilatora, który jest publicznie dostępny i często nie będzie mógł mieć takiego trybu, użyjmy tego defibrilatora, bo szansa, że on spowoduje to, że zresetuje serce jest ważniejsza niż to, żeby w ogóle go nie użyć. Często nas na szkoleniach pytają, jak ocenić, czy to jest dziecko, czy dorosły, prawda? Tu Dawid też zasugerował, że nie bawmy się w to i jakby używajmy. Rzeczywiście u dzieci należy przykleić elektrody w ten alternatywny sposób, czyli przyklejamy tą elektrodę z przodu na środku klatki piersiowej i z tyłu między łopatkami, tak żeby serce znalazło się między elektrodami, bo chcemy, żeby impuls między elektrodami przeszedł również przez serce. I kiedy to zrobić? Kiedy nie jesteśmy w stanie szybko ocenić, czy to dziecko ma te 8 lat, czy ma te 25 kg, jak wytyczne też pokazują, że poniżej 25 kg to jest tryb pediatryczny. Słuchajcie, taki prosty sposób, jeżeli sobie wyobrazicie, że jedna ręka to jest elektroda i jeżeli ją przykleimy normalnie do naszego ciała, to mamy tak, że przejdzie przez serce. Jeżeli przyłożycie 2 ręce do osoby przygotowanej i mamy odległość, która jest taka, że ręce się nie stykają, to traktujemy tę osobę dorosłą. Jeżeli na te ręce się gdzieś stykają, to użyjmy tył przód, czyli tak w sposób jak u dzieci, to najszybsze takie może rozpoznanie, 2 nasze ręce, szybkie przełożenie do klatki piersiowej i możemy wtedy zdecydować, czy przyklejamy tak u osoby dorosłej prawidłowo, czy tak jak u dzieci, czyli w trybie, gdzie mamy elektrodę z przodu i z tyłu. Więc taki szybki sposób oceny, czy to jest dziecko, czy osoba dorosła i to może też niektórym pomóc w ocenie, bo często możemy mieć wahania, czy to ma 8 na 25 kg, czy to jest dziecko, czy dorosła. Zabrakło mi w Twoim przekazie jednej rzeczy. Dla wszystkich rodziców, czy oczywiście odpukać w niemalowane, w cokolwiek, jakby się zdarzyła taka sytuacja, że dojdzie do sytuacji, że dziecko będzie nieprzytomne i zostanie zadysponowane AED i to AED uzna, że jednak tak, należy przycisnąć migający przycisk. Chciałbym, żeby wybrzmiało z Twoich ust to, że to urządzenie jest również bezpieczne dla dzieci. Chciałbym, żeby to padło wprost i głośno, bo nie tylko, bo ktoś powie, że no dobrze, dla dużych, bo dużo mięśni, bo większy kościec i tak dalej, a tu jednak dziecko. Nie wybrzmiało mi to, a bardzo bym to prosił, jeśli chodzi o te tryby pediatryczne.
No, to podstawa defibrylatora AED. Jeżeli założymy, że jeżeli przykleiliśmy elektrody do osoby poszkodowanej, to pierwszą rzeczą, którą robi defibrylator AED, to robi jakby EKG, sprawdza te parametry serca, które może rozpoznać i on je porównuje do tych algorytmów, które są, że tak powiem, zaszczepione w defibrylatorze i decyzję o tym, czy jest potrzebna defibrylacja, podejmuje właśnie zautomatyzowany defibrylator AED, więc jakby zobaczcie, to bezpieczeństwo tego defibrylatora wynika z tego, że to defibrylator podejmie tę decyzję. Nie jak w karetce. Czy jest czy to jest dziecko, czy to jest dorosły, to defibrylator podejmie tę decyzję i jeżeli on podejmie decyzję, że defibrylacja jest wskazana, to na pewno jest wskazana i może tylko pomóc, tak? Świetnie. Słuchajcie, drodzy panowie, bo wiem, że Dawid też prosił o te kwestie pediatryczne. Zdarza się, Dawidzie? Dobrze pamiętamy? Jeżeli pomyliłem, to zaraz to się pojawi. Ale ja bym chciał zapytać Macieja, czy w trakcie kursów związanych z BLS-em, związanych z pierwszą pomocą i użycie AED, czy w twojej ocenie przykładamy na tyle dużo wagi, że poza zastosowaniem AED u osoby dorosłej, właśnie tam, gdzie wiemy, gdzie należy to przykleić, wkładamy również tyle samo energii i zaangażowania w przypadku zastosowania AED u dziecka? Jak to wygląda? Bo chciałbym wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Nie szkolę, nie zajmuję się tym na co dzień, w waszej sytuacji jest trochę inaczej. Czy mógłbyś tutaj słowem komentarza coś dodać? Dobra, na chwilę jeszcze tylko się upewnię, bo przepraszam, bo zerwało, nie wiem, czy to u mnie był słabszy internet. Pytasz o to, czy na kursach pierwszej pomocy uczymy używać defibrylatora u dzieci. Czy takie było pytanie? Tak. I z tą szczególną uwagą, o której mówił Grzegorz i za chwilkę tu jeszcze powiemy o tych zasadach wyładowań i tak dalej w 2 zdaniach, żebyśmy tylko mieli jakąś taką wiedzę, żeby wybrzmiało to, że jest to bezpieczne. Robi się wystarczająco na kursach z użyciem AED w stosunku do dzieci, czy znak zapytania? Ja jakby mogę odpowiadać za siebie, ja też nie będę oceniał całej branży, natomiast na pewno wśród osób, które tutaj jesteśmy, ja też wiem, że chłopaki prowadzą tak samo jak my w dużej mierze szkolenia, między innymi skwalifikowanej pierwszej pomocy, czyli szkolenia 6-dniowe i tam na tych szkoleniach przez kilkadziesiąt godzin jest bardzo dużo czasu, żeby poruszyć każdą formę defibrylacji u dzieci i u dorosłych w każdym możliwym przypadku, przynajmniej na 3-4 różnych urządzeniach. Natomiast na szkoleniach z pierwszej pomocy, które trwają 8 godzin, część pediatryczna jest częścią stanowiącą od 20 do 30% w zależności od klienta, całego bloku, całego dnia, więc jest to proporcjonalnie mniejsza część zajęć niż zajęcia u dorosłych, trzeba sobie o tym uczciwie powiedzieć, każde szkolenie tak wygląda. Natomiast na szkoleniach z pierwszej pomocy w Polsce na pewno porusza się tematy defibrylacji u dzieci, na pewno mogę odpowiedzieć za swoich instruktorów, za naszą kadrę, ręczę tak samo za wszystkie osoby na tym ekranie, jestem pewien, że każdy z nas prowadząc to szkolenie rusza ten temat. Więc odpowiadając na twoje pytanie, tak, uczymy defibrylować dzieci, tak, uczymy używać defibrylatora u dzieci. Natomiast ostateczna decyzja zawsze jest do użytkownika, dlatego na każdym szkoleniu należy mówić o tym bezpieczeństwie. Ja będę wracał do tego, czyli mówmy, że jest to bezpieczne, mówmy, że jest to proste, mówmy, że jest to łatwe, odczarowujmy to AED, odczarowujmy te zabiegi, nie stawiajmy tutaj bariery magii. Ja się bardzo cieszę, że i Jerzy, i Ariel wspomnieli tutaj ten temat i przepraszam, już wszyscy tak naprawdę wspominamy, że defibrylacja zautomatyzowana, półautomatyczna jest tak naprawdę często dużo bezpieczniejsza niż defibrylacja przeprowadzana przez medyków, z całym szacunkiem dla naszego środowiska. Ja też już niejednokrotnie miałem parę takich dziwnych pomysłów w swoim życiu, że już po tej 40 magicznej, tuż w okolicy próbowałem wrócić na dyżury. No i ostatnio znowu taką przygodę, jakiś rok, półtorej temu miałem gdzieś tam na nocne dyżury, wróciłem i przyznam szczerze, że gdyby nie zautomatyzowany defibrylator, czyli zautomatyzowana funkcja manualnego defibrylatora, to myślę, że to nasze ręczne działanie w środku nocy, w lesie, ciemno, deszcz, śnieg i interpretacja obrazu o 4 rano, jak się już ma 4 dychy na karku i próbujesz przecierać oko 6 raz i czy jesteś pewien, co widzisz, to myślę, że ta funkcja tego, że te defibrylotory karetkowe również, tak nazwijmy to kolokwialnie, mają ten automat, który może nas wesprzeć, jest in plus dla pacjenta przede wszystkim, tak? Bo pamiętajmy, że to nie jest nasza ambicja, to nie jest celem udowodnić, kto jest z nas I'm hero, tylko tak naprawdę celem jest życie i zdrowie pacjenta i jakość tego życia po zatrzymaniu krążenia i to, żeby on wyżył. Jasne.
Panowie, gdybyście w trakcie naszej rozmowy wpadałoby wam do głowy coś, co w drodze podsumowania będzie ważnym wnioskiem, który chcielibyście rekomendować na przykład dla środowiska, dla osób, które są mocno zainteresowane zmianami może sposobów szkolenia albo będą chciały otrzymać jakiś feedback, to może warto byłoby zanotować taki wątek, czy mamy wystarczającą ilość czasu w trakcie szkoleń podstawowych, które poświęcamy na użycie AED w stosunku do naszych najmniejszych pacjentów. Nie wiem, może się mylę, ale uczestniczyłem w kilku takich w życiu szkoleniach i mam wrażenie, że tego mogłoby być więcej. Nie wiem, czy to taka hipoteza będzie miała jakiś dobry argument, czy się wybroni na koniec, ale spróbujmy. Może, ja na pewno będę chciał w podsumowaniu jeszcze raz do tego wrócić. Ale Dawid, bo ty napisałeś odnośnie twoich wątków, odnośnie pediatrycznych rzeczy i tu było zasady użycia, Grzegorz już o nich troszeczkę powiedział, ale tutaj te kwestie, które chciałeś dodać o redukcji energii, wyładowań, jak należy wykonać te zmiany ułożenia elektrod, ale zacznę od pytania, czy oceniasz, że to jest wystarczająca ilość tematów, minut, godzin spędzonych na kursach w tych kwestiach, o których ty chcesz teraz powiedzieć? Wiesz co, dziękuję Jacek za pytanie, bo to jest bardzo ważna kwestia, którą poruszasz, ponieważ na kursach podstawowych pierwszej pomocy, które są bardzo często organizowane dla zakładów pracy, dla dużych firm, dla techników turbin wiatrowych, tam nie porusza się praktycznie w ogóle tematów pediatrycznych, bo oni chcą mieć takie tematy, które spotyka się w ich codziennej pracy. No a oni w codziennej pracy nie spotykają dzieci, więc to jest problem. I nawet jeżeli chcemy to przemycić, to szkolenie wydłuża się czasowo, co niestety nie spotyka się z ich pozytywną reakcją. Więc jeżeli jest taka potrzeba, to oczywiście kierujemy na szkolenia pediatryczne i dedykowane szkolenia pediatryczne, gdzie skupiamy się tylko i wyłącznie na udzielaniu pierwszej pomocy dzieciom i niemowlętom. Bardzo duża część kursantów, która w nich uczestniczy, to są opiekunki, nauczycielki, pomoce nauczycieli czy pomoce opiekunów w żłobkach, w przedszkolach, co nas bardzo cieszy i Europejska Rada Resuscytacji niedawno w Polsce, oczywiście z ramienia Polskiej Rady Resuscytacji uruchomiliśmy szkolenia PBLS, czyli pediatrycznej pierwszej pomocy, pediatrycznych zabiegów resuscytacyjnych, na które serdecznie zapraszamy, bo tam ogrom czasu poświęcamy na to, jak skutecznie, prawidłowo i bezpiecznie wykorzystać automatyczny defibrylator zewnętrzny w połączeniu z wysokiej jakości ucięciami klatki piersiowej. Dlatego tu zachęcamy, a idąc jeszcze tokiem tego pytania, które tutaj się wyświetla nam wszystkim, pamiętajmy, że zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci użycie tego defibrylatora jest bezpieczne. Jeżeli zastosujemy tryb pediatryczny, on oczywiście konwertuje energię na niższą, bezpieczniejszą dla miokardium, dla serca dziecka, natomiast jeżeli nie mamy tego trybu, użyjmy defibrylatora, tak jak dla osoby dorosłej. Na elektrodach są piktogramy. Te piktogramy pokazują nam, jak użyć elektrody u osób dorosłych, ale również tam są piktogramy, jeżeli ten defibrylator jest przystosowany do użycia u dzieci, czy to jest LifePak CR2, czy to jest Nihon Koden, tam też są pokazane piktogramy, jak użyć u dzieci, czyli którą elektrodę nakleić na przód klatki piersiowej, którą elektrodę nakleić na tył klatki piersiowej. Wystarczy spojrzeć na te piktogramy i wtedy sytuacja staje się jasna. Okej, bardzo, bardzo ci za to dziękuję. Panowie, czy do części pediatrycznej chcielibyśmy coś dołożyć, dodać, bo za chwilkę biegnę do Ariela. Słucham cię, Grzegorz. Grzegorz Jerzy. Być może Jurek, znaczy ja chciałem właśnie nawet Jurka wywołać teraz jednym z pytań, bo jakby patrzymy na defibrylacji dzieci i niemowląt i jakby mam tą przewagę, że przeczytałem chyba instrukcję wszystkich defibrylatorów. Pytanie do was, kto przeczytał instrukcję defibrylatorów, instrukcję producenta i nie tylko. Więc często tam mamy trochę takich informacji, kiedy co i kiedy możecie użyć. Więc jakby się precyzując jasno, to jest tak, że jeżeli nie mamy trybu pediatrycznego, czyli elektrod, klucza, w przypadku przycisków to jest, ale możemy użyć to do dzieci. W przypadku niemowląt rekomendacje są takie, że lepiej z trybem pediatrycznym, czy powinniśmy mieć tryb pediatryczny, ale w niektórych instrukcjach, niektórych defibrylatorów może też być napisane, że nie stosujemy u niemowląt. Więc Jurek, tutaj bardziej do ciebie ode mnie pytanie, co mówią wytyczne. Jerzy, proszę. Jasne, no tu trochę też ten temat wyczerpał Dawid, myślę, ale generalnie mówimy czasami o tym okresie takim około 8 roku życia.
jeżeli chodzi o to zastosowanie wariantu pediatrycznego, jeżeli on jest dostępny. No i teraz pytanie, kto jest odbiorcą tego pytania? Jeżeli przeciętny użytkownik, przeciętna osoba, która będzie udzielała pierwszej pomocy, to oczywiście warto zapamiętać, że jeżeli ten tryb pediatryczny, elektrody pediatryczne czy klucz pediatryczny nie są dostępne, to oczywiście używamy urządzenie takie, jakie mamy. Aczkolwiek jeżeli to pytanie nawiązuje w jakiś sposób do osób odpowiedzialnych za szkolenie, odpowiedzialnych za wyposażenie obiektów, gdzie występuje populacja małych dzieci, no to tak, to warto o tym pamiętać, że są urządzenia, które są przeznaczone do tej konkretnej grupy wiekowej, szczególnie tam, gdzie mówimy o szkołach, gdzie mówimy o przedszkolach, gdzie mówimy o przychodniach, gdzie mówimy o oddziałach czy placówkach, gdzie generalnie w jakiś sposób opiekujemy się dzieciakami, to warto pamiętać o tym, że istnieje specjalnie dla nich przeznaczony rodzaj sprzętu. I tu też taka ważna uwaga, o której Grzegorz powiedział, że te rozwiązania się różnią pomiędzy producentami, no i tu producenci również różne informacje zawierają w instrukcjach, które należy czytać, więc na pewno tak. Jak będziecie chcieli coś więcej na ten temat, opublikowałem w takim artykule dla czasopisma Medycyna Praktyczna Pediatria w zeszłym miesiącu. Ono nie jest jeszcze dostępne w wersji online, ale z reguły jest redakcja Medycyny Praktycznej miesiąc lub dwa po udostępnia to w formie artykułu online, więc mogę się tu zobowiązać, że gdzieś tam w komentarzach do tego spotkania, jak ten artykuł będzie dostępny, to Wam podrzucę, bo tam dokonałem właśnie takiego przeglądu wszystkich trybów pediatrycznych u dzieci, jakby różnych rozwiązań, jeżeli kogoś to interesuje od takiej strony trochę głębszej. Natomiast korzystając z tego, że mam głos, chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że na szczęście zatrzymanie krążenia u dzieci jest bardzo rzadkie. Mało tego, rytm defibrylacyjny u nich jest niezwykle rzadki. Czemu? No bo te małe istotki mają małe, zdrowe serduszka i wiadomo, że z jednej strony chcemy być przygotowani na różne okoliczności, ale nie możemy też zapominać o tym, że niezwykle istotnym elementem będzie tak naprawdę prewencja zatrzymań krążenia. Nie? A u dzieciaków to wiemy o tym, że są najczęściej przyczyny oddechowe w takiej populacji ogólnej, więc chociażby te szkolenia, o których wspomniał Dawid, jeżeli chodzi o właśnie pediatryczny BLS, one w bardzo dużym stopniu bazują też na różnych innych procedurach ratujących życie, chociażby takich jak procedura postępowania w zadławieniu, no bo my tak naprawdę u dzieci chcielibyśmy do tego zatrzymania krążenia w ogóle nie dopuścić, a ona bardzo rzadko ma przyczynę taką nagłą, sercową i w żaden sposób niespodziewaną. Także o tym też myślę, trzeba pamiętać, jeżeli mówimy o dzieciakach. Bardzo dziękuję za to podsumowanie części pediatrycznej. Macieju, czy Ty jeszcze chciałbyś tutaj do pediatrycznej części coś dołożyć, czy w tym momencie możemy przejść o krok dalej w naszej rozmowie? Ja dziękuję, ale nie wiem, czy Ariel w ogóle się w tej części wypowiadał, tak, więc ja dziękuję, już powiedziałem swoje, wiesz, Jacek. Dobra, nie ma problemu. Ariel, bo ja mam dla Ciebie pytanie, bo już mówiliśmy dużo o pediatrii. Tu się nasunie pytanie, co było pierwsze, kura czy jajko, czy dziecko, czy ciąża. No, trudno to teraz odgadnąć, ale jeżeli mówimy o stanach pediatrycznych, to musimy mówić też o stanach związanych z zatrzymaniem krążenia u kobiet ciężarnych. No to dobrze, to jak to jest? Niech nam Ariel wytłumaczy. Jest dokładnie tak samo jak z każdym innym zatrzymaniem krążenia i tak naprawdę ja na kursach zawsze podkreślam jedno i też całe grono naszych instruktorek też podkreśla to samo. Ty w tym momencie walczysz o 2 życia i tak naprawdę musisz dołożyć wszelkich starań, żeby uratować obie te osoby, które są w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Defibrylacja osób w ciąży nie różni się kompletnie niczym. Tutaj faktycznie trzeba będzie się trochę postarać z tym, żeby tą elektrodę dobrze zamontować i upewnić się, że rzeczywiście nic nie stoi na przeszkodzie. Natomiast samo wyładowanie jest całkowicie bezpieczne zarówno dla dziecka, jak i dla płodu. No w tej sytuacji walczymy o oba życia. Dla nas, jako dla medyków już później też będzie się to wiązało z konkretnymi później potencjalnie bardziej zaawansowanymi procedurami, ale to nie na to spotkanie, nie na dziś. Z punktu widzenia bezpieczeństwa takiego wyładowania absolutnie żadnych oporów nie ma i też należy o to sięgać. I znowu, na szczęście, zatrzymanie krążenia u ciężarnych to rzadkość i też jak się okazuje zatrzymanie krążenia u ciężarnych to też rzadziej rytmy defibrylacyjne, tak samo jak u dzieci. Te rytmy defibrylacyjne to też, co powiedział Jerzy, są dużo rzadziej spotykane u dzieci, częściej jednak są to rytmy niedefibrylacyjne i to urządzenie będzie dla nas bardziej znowu takim przewodnikiem
całego postępowania, który jest bardzo przydatny w tej jakże stresującej sytuacji. Może kiedyś doczekamy takich czasów, że defibrylatory będą wyposażone w dodatkową instrukcję postępowania przy osobach w ciąży i pojawi się to magiczne przesunięcie brzucha jako dodatkowa rzecz, żeby ona się gdzieś tam pojawiła jako taka fajna przypominajka. My na kursach staramy się to pokazywać prawie zawsze, natomiast faktycznie często się o tym zapomina. Nie jest to podkreślone też w wytycznych jako must have, że trzeba to robić i że to jest bezwzględne i najważniejsze, ale z pewnością i też wiemy z anatomii, fizjologii, że faktycznie zwiększa to szansę na przeżywalność i pozwala zwiększyć ten nawrót, który jest nam niezbędny do tego, żeby serce miało co pompować w tej sytuacji. Więc podsumowując tą jakże przydługą wypowiedź, jest zatrzymanie krążenia osoby w ciąży, sięgamy po defibrylator, nie wahamy się, nie zastanawiamy się, przyklejamy elektrody, słuchamy poleceń, jeżeli każe wykonywać wyładowanie, to znaczy, że jest ono zasadne i nie należy się nawet sekundę przy tym zawahać. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jerzy ma aż zaschło w gardle, Ariel mówił, a Jerzy popija. To jest dopiero symbioza. Uzupełnił płyny u kolegi, kolega poprawił herbatą i jest ok. Drodzy Państwo, teraz wątek, który dedykuję całej naszej piątce gości. Potem jeszcze po jednym pytaniu od strony tego scenariusza, którzy panowie sami sobie ułożyli i część Q&A. Mam do was prośbę, pytanie i do kogo? I żeby one nie były bardzo długie, bo wtedy nam bardzo mocno zasłaniają ekran. Temat, który spowodował to, że dzisiaj tutaj jesteśmy. Wykorzystanie AED w tak zwanych mokrych warunkach. Więc teraz, no nie wiem, czy to zaczniemy od Grzegorza, może Grzegorz, bo masz jakieś tam chciałeś rzeczy pokazać, albo od Ariela może. Ariel macha, tak? Ariel chce pokazać. No to Ariel tylko jedno. Przepraszam, że tak się wcinam. Ja tylko jedno zdanie. Osobiście wykonywałem defibrylację automatyczną niespełna 2 miesiące temu w bardzo mokrej powierzchni w trakcie... Co to znaczy bardzo mokrej powierzchni? Co to było? W deszczu, po prostu na mokrym betonie, zaraz po deszczu i to była skuteczna defibrylacja. Drugie wyładowanie przywróciło prawidłowe krążenie na jednym z obiektów sportowych i to działa, to jest bezpieczne, tutaj naprawdę nie trzeba się tego bać. Nie jestem w stanie policzyć, ile razy wykonałem defibrylację w swoim życiu na deszczu przy wykorzystaniu manualnego defibrylatora, bo też było to naście razy przynajmniej. W związku z tym naprawdę jest to bezpieczne pod tym względem. Ja jestem w stanie dzisiaj z Wami rozmawiać i wszystkie osoby, które były zaangażowane w te działanie również mogą spokojnie się przyznać bez żadnego problemu, bo nadal są na tym świecie i mają się świetnie. Ariel, jeden jeszcze wątek. Słyszeliśmy po zdarzeniach, o których była mowa w zeszłym tygodniu, że nawet w środowisku medycznym padały słowa od ratowników medycznych, od kolegów z branży, że tego robić nie wolno, więc powtarzamy to szczególnie do naszych kolegów i koleżanek z branży. To, co powiedział Ariel, podpisujemy się panowie chyba pod tym wszyscy i rekomendujemy odrobienie lekcji. Myślę, że jest tutaj w naszym środowisku dużo miejsca, żeby uderzyć się w pierś, więc myślę, że trzeba odrobić lekcję, doczytać, zrobić debriefing, wyciągnąć wnioski i nie powielać tych błędów. Zgodzisz się, Arielu, bo słyszałeś te wypowiedzi w mediach. Tak, niestety tak. To, co wszyscy podkreślamy i tutaj tak jak jesteśmy w tym gronie, z pewnością wszyscy się zgodzą, kluczem jest to, żeby człowiek nie leżał w gigantycznej kałuży wody. On nie ma być zamoczony, zanurzony w wodzie na mokrej powierzchni, nawet po dość intensywnym deszczu jest to bezpieczne, w trakcie też można się osłonić i spokojnie to robić i nie ma zagrożenia. I tak niestety w mediach, w transmisji w jednej z stacji telewizyjnych jeden z kolegów naszych zawodowych, podpisany jako ratownik medyczny, wypowiedział się, że należałoby przenieść tą osobę w suche miejsce. No słuchajcie, nie zawsze jest taka możliwość. Jeżeli nie ma tej możliwości, to po prostu tą defibrylację wykonujemy tu, gdzie jest ten poszkodowany, bo tutaj liczy się czas. Każda minuta zatrzymania krążenia, migotania komór czy często skurczu komorowego wypala potężne ilości energii z miokardium i tak naprawdę je trwale uszkadza. Każda minuta opóźnienia defibrylacji zmniejsza jej skuteczność o 8 do 15%. To są gigantyczne wartości, więc jeżeli ja teraz ewakuowałbym osobę poszkodowaną do karetki przez 5 minut, no to tak naprawdę straciliśmy 60-70% szans
na przeżycie tego człowieka, na przywrócenie spontanicznego krążenia, a ja nie wszystkich chcę widzieć na sali operacyjnej i musieć przeszczepiać im serca. No bo dodajmy, drodzy Państwo, ja mówiłem to na samym początku, Ariel jest nie tylko ratownikiem, nie tylko, przepraszam, pigularzem, ale też jesteś perfuzjonistą i pracujesz w oddziale bardzo intensywnym i widzisz tych pacjentów, którzy tam trafiają, o których mówił wcześniej Jerzy, więc zaufajcie Arielowi choćby dlatego, że ma codziennie wraz z wieloma innymi osobami kontakt z tymi pacjentami, więc utnijmy w końcu te rzeczy. Tu pięknie przed chwilą napisał Krzysztof Pigulski, czytanie wytycznych nie boli. Naprawdę, warto przeczytać, odrobić lekcję. Dzięki Krzysztof, były gość NT Live. Odrabiajmy swoje lekcje, drodzy Państwo, nie róbmy lipy, bo słyszymy w mediach, że jest dużo do zarzucenia również nam, więc tutaj trzeba się bić w pierś. Panowie, dalej. Co jeszcze? Niech każdy z Was bardzo mocno niech wybrzmi w tym temacie tego mokrego środowiska, mokrych warunków. Może Grzegorz? Ja powiem tak, mówimy teraz o mokrej powierzchni, ale tak naprawdę dotyczy to wszystkich powierzchni tak by łatwo przewodzącej. I to pytanie już dzisiaj gdzieś padło chyba też również o metalowe powierzchnie, można powiedzieć, te kraty w wielu fabrykach. Mówimy też o podłodze w helikopterze. Tam, gdzie mamy trochę bardziej przewodzącą powierzchnię, nie wodę, czyli to jest woda basenowa, czyli wyciągnięty z wody basenowej zawsze będzie jakaś taka łuża, czy to pada deszcz, czy leży na śniegu. A propos Ariela, ja też właśnie 1,5 tygodnia temu miałem okazję defibrować pana, który też warunki pogodowe nie były idealne, takie jak teraz widzicie, więc oczywiście, że można i żyjemy. Patrzę na to zawsze z perspektywy takiej fizjologii i fizyki. Nie? Ja to zawsze opowiadam. Człowiek zbudowany jest z wody, 70% z wody. Ta woda w większości jest nas w środku. Skóra, kości mają tą taką większą oporność przewodzenia, więc ten prąd, jeżeli idzie między elektrodami, to zawsze pójdzie do środka. Ale co się dzieje na powierzchni człowieka, co się dzieje wokół nas? Jeżeli możemy poprosić Jagodę o przerzucenie tego właśnie takiego jednego slajda, który może trochę pomoże zrozumieć, co się dzieje. Ja zapytam, smart analiza czy impuls? Mokra powierzchnia. Mokra powierzchnia. Taka kratka. Dobra. Smart analyze, takie coś? Nie, ten mokra powierzchnia. Dobra, za chwilkę będzie. Za moment, dokończ wątek, już go dajemy. Patrząc dalej, czyli mówimy o wszystkich powierzchniach, które są łatwo przewodzące. Pamiętajmy o tym, że my działając zazwyczaj będziemy ubrani w buty. Buty też nas oddzielają od powierzchni, na której stoimy. My często udzielamy pomocy w rękawiczkach. Rękawiczki też mają jakąś izolację, która powoduje, że nawet jeżeli cokolwiek dotkniemy, no to mamy ochronę przed przepływem prądu, ale oczywiście na basenie to jest ten jedyny element, w której ratownicy, którzy wyciągnęli poszkodowanego z wody, zazwyczaj byli w klapkach albo już bez klapek, zazwyczaj są w krótkich spodenkach i rzeczywiście sam widziałem takie zdjęcie z jednej z akcji w basenu w Kaliszu, gdzie ratownicy uratowali człowieka i w komentarzach na Facebooku, gdzie oni publikowali to zdjęcie z tej akcji, właśnie pojawiły się takie informacje, ale wy stoicie w tej kałuży na boso, a robicie defibrilację i to jest niebezpieczne. I to jest właśnie ten mit, który najczęściej możemy spotkać na kursach pierwszej pomocy. Ludzie nas o to pytają, gdzie i kiedy możemy defibrylować. Patrząc na tą fizjologię, to już wiemy, że prąd będzie, że my jesteśmy zbudowani z wody, a fizyki wiemy, że prąd będzie szukał tej takiej najkrótszej drogi, czyli tam, gdzie mamy najmniejszą oporność. Więc on idąc do środka, na całym ciele mamy bardzo niski prąd. Prąd w defibrilatorach oczywiście jest prądem stałym, niezmiennym. On ma swój woltaż, możemy powiedzieć, bo to jest między 400 a 800 V, może być nawet więcej w niektórych defibrilatorach, ale to, co zaobserwowano w tych badaniach na ciele człowieka, to jest maksymalnie 14 V. W wodzie basenowej, czyli w tej kałuży, w której może być, maksymalny prąd, jaki wystąpił, jest 12 V. Jeżeli ktoś sobie potrafi wyobrazić tą bateryjkę, którą kiedyś za dzieci być może każdy z nas z językiem dotykał, czy to 9V, czy 6V z tych starszych, to mieliśmy zabawę i
te 9V fajnie raziło, pieściło po języku, bo w palcach tego nie da rady wyczuć, więc wyobraźcie sobie, że czy te 12-14V prądu stałego może zrobić nam krzywdę. I ja chciałbym oczywiście tu jasno podkreślić, że w przypadku wciskania przycisku defibrylacji, czyli w ten moment, to są naprawdę milisekundy, nadal chciałbym, żebyśmy na każdym szkoleniu podkreślali jasno, że w czasie defibrylacji nie dotykamy pacjenta. Nawet czy mamy rękawiczki, czy nie mamy rękawiczek, jest to podyktowane tym właśnie bezpieczeństwem. Chcemy, żeby miejsce przyklejenia elektrod były suche, czyli wycieramy to ciało, jeżeli jest mokre. Chcemy mieć to, co Andrzej wspominał, ogoloną klatkę piersiową, żeby ona przylegała do ciała. Nie chcielibyśmy, żeby tam były jakieś łańcuszki, piercing, cokolwiek, więc te łatwo przewodzące elementy. Dziękuję za ten slajd, czyli podsumowując to, co powiedziałem, zobaczcie, na tym slajdzie macie właśnie takie wyniki badań. Jeżeli to kółeczko w środku to jest pacjent, ten kratka to jest 18 inczów, czyli jakieś 45 centymetrów. Badania były przeprowadzone oczywiście nie na prawdziwym człowieku. Czarne pole to jest defibrylator i w czasie defibrylacji na człowieku macie 14V, to jest najwyższa wartość, jaką zaobserwowano, czy zbadaną. 12V najbliżej wokół, a reszta to są praktycznie pomijalne napięcia tego prądu stałego, więc mamy na to badania. Ja również podkreślę, że warto przeczytać te instrukcje producentów, oni o tym piszą dokładnie, kiedy, gdzie, dlaczego, po co możemy stosować defibrylator, więc w tych renomowanych markach oni mają te badania, potwierdzają to notami technicznymi i jakby dokumentują takie działanie, więc fizyka, fizjologia nie ma takiej możliwości, żeby podczas defibrylacji zrobić krzywdę nam, ratownikom, na każdej powierzchni, której jest nasz poszkodowany. Na samym początku wybrzmiało jasno, że defibrylator jest w 100% bezpieczny dla poszkodowanego, bo jest właśnie zautomatyzowany, bo to on podejmie tę decyzję, że ten impuls defibrylacyjny jest potrzebny. Więc jakby mamy tutaj dwukrotne potwierdzenie bezpieczeństwa użycia defibrylatora AED dla poszkodowanego i dla nas. Nie ma takiej możliwości, żeby zrobił krzywdę. Ja często powtarzam to, zobaczcie, że gdyby gdziekolwiek na świecie wystąpiło takie zdarzenie, to nasze media bardzo o tym głośno mówiły. Tak? Zginął, bo ratował komuś życie, albo zabili człowieka, czyli zdefibrilowali go, bo nie potrzebował tego. Tak skrócam to bardzo drastycznie, ale trochę tak by to wyglądało i ta idea wczesnej defibrylacji być może byłaby krytykowana, że jednak te defibrilatory to takie nie do końca potrzebne nam w naszej przestrzeni wokół nas. Panowie, kolejny, Maciej może, jak to z tym z twojej strony, kiedy zapowiadałeś... Jacku, przepraszam, się wtrącę, ale chcę też odpowiadać ludziom, widzę, że część osób tutaj już pyta. To za moment, będą pytania, chcę znać twoje zdanie. Dobra, moje zdanie, jeżeli chodzi o mokrą defibrylację, tak, dobrze, to ja w ogóle tak na szybko, żeby było, tutaj też dostałem info od ludzi, którzy są w pracy, którzy nas słuchają, żeby ich pozdrowić bardzo serdecznie, w tym mojego syna, bo stoją gdzieś na proteście rolników w środku Polski na autostradzie, więc wszystkich pozdrawiam, którzy nas słuchają w samochodach przez radio, przez inne streamingi, więc wiem, że jest dużo osób. Ze wszystkich ekip. Pozdrawiamy, dziękuję za prywatę. Swoje dziecko też pozdrawiam, Jacku. Też ma tak na imię. Dobra, jeżeli chodzi o mokre powierzchnie, to tak, urządzenia są w 100% bezpieczne, to wszyscy już wiemy. Bardzo ważne jest też mówienie o tych normach. Tutaj słuchajcie o tym, że mamy część urządzeń jest odporna tylko na polewanie wodą, a część urządzeń jest na przelewanie tego strumienia wody. Tak naprawdę na rynku dużo więcej urządzeń ma tą normę niższą IP i jest odporna przede wszystkim na ten deszcz. Ja natomiast bardziej niż jakieś swoje zdanie, tak na szybko, tylko na koniec może tego tematu z mojej strony, to taką anegdotę mi się przypomina, no ostatecznie była to praca. Ja jeżeli chodzi o pracę z mokrym pacjentem, to pamiętam reanimację swoją i to wcale nie tak dawno, bo to było 3 czy 4 lata temu. To było w Stodole. Wybaczcie mi, nigdy nie byłem na wsi, znaczy byłem, ale nigdy nie miałem gospodarki. Krowa się cieliła, to się tak nazywa, czy był poród krowy, bo nie wiem co to było, deszcz, bagno, łajno po kostki
i resuscytacja gospodarza, który odbierał poród tej krowy, no w tym płynie pomieszanym z sianem, no mniej więcej do wysokości, myślę, butów, może nie przesadzając, że kostek. I to była resuscytacja rozpoczęta przez Państwową Straż Pożarną i Ochotniczą przed naszym przyjazdem grubo, zakończona wielkim sukcesem, w trakcie której w ogóle nie użyliśmy klinicznego defibrylatora, ponieważ no, syf był niemiłosierny i cały czas akcja szła na manualu, który był podpięty, przepraszam, na automacie podpiętym przez strażaków i zakończona takim samym wielkim sukcesem ta praca zespołowa i tak naprawdę nasze działanie było dokończeniem dzieła, które rozpoczęli strażacy i chwała im za to, używając urządzenia 10-krotnie tańszego niż to, co mamy w karetce. Więc jakby cały czas nawiązując do tego wszystkiego, co tutaj się mówi i do naszych kolegów medyków z branży, którzy tego słuchają, pamiętajmy, że to urządzenie kosztuje 10 razy mniej i robi to za nas, to nie znaczy, że jest gorsze, wręcz przeciwnie, jest też bardziej odporne, mam wrażenie, szczególnie w tych krytycznych sytuacjach, czy to stresowych, czy to w sytuacji, kiedy mamy ograniczony dostęp światła, albo po prostu jest po prostu bardzo brudne. W ogóle mam wrażenie czasami, drogi Macieju, że dyskredytujemy ratowników KPP, ratowników pierwszej pomocy, strażaków z OSP, z KSRG, wszystkich chcemy tak jakoś bardzo marginalizować, a te służby zawodowe to jakby na pierwszym miejscu. Był o tym odcinek, drodzy Państwo, gdzieś tam wstawimy o roli Czerwonego Krzyża w norweskim systemie, gdzie Damian opowiadał nam, jak bardzo ważne są służby suplemencyjne. Jerzy, Twoje zdanie na temat mokrych warunków wykorzystania AED, może doświadczenia, może jakieś konkretne przypadki, albo przynajmniej sugestie. Wiesz co, tylko jeżeli chodzi o mokre podłoże, to ja generalnie nie mam żadnych złych doświadczeń. Zdarza nam się resuscytować w różnych warunkach i przedszpitalnie i wewnątrzszpitalnie. Wewnątrzszpitalnie ostatnią resuscytację miałem wczoraj i tak sobie myślę, że wielokrotnie zdarza się, że gdzieś tam się pojawia jakaś treść. No te sytuacje są bardzo, bardzo różne, bo to nie zawsze jest łóżko pacjenta i nigdy nie mieliśmy poczucia, żeby to w jakiś sposób stanowiło realne zagrożenie. Natomiast no wiadomo, że trzeba pamiętać o tym, że naklejamy elektrody na osuszoną klatkę piersiową pacjenta, pamiętamy o tym, że te elektrody lepiej się kleją, czy zgodnie z instrukcją powinny być umieszczone na klatce piersiowej, która będzie w jakiś sposób osuszona i na to być może warto zwrócić uwagę. Ale jakoś tam bym nie demonizował tych mokrych powierzchni. Toprowcy defibrylują na śniegu, ratownicy medyczni z ZRM-ów defibrylują na mokrych metalowych podłogach, ratownicy WOPR-u na, że tak powiem, basenowych płytkach i plażach. Także wydaje się, że możemy odczarować kolejny mit, który w jakiś sposób mógłby nam nie pozwolić udzielić pomocy w sposób prawidłowy. Ale pozwolę sobie jakby nawiązać do jeszcze jednej rzeczy, bo mówimy tutaj o tym, że urządzenie AED jest bezpieczne i tak gdzieś z tyłu głowy cały czas mi się pojawia taka myśl, że nie wiem, czy to nie będzie trochę kij w mrowisko, ale myślę sobie, że na poziomie, bo jakby mam pewną świadomość tego, że odbiorcami naszego dzisiejszego spotkania mogą być osoby na bardzo różnych poziomach wiedzy i doświadczenia. Teraz, jeżeli chcielibyśmy to podzielić na pewne etapy, no to musimy wiedzieć o tym, że ta wiedza zawsze może być trochę głębsza i zawsze mogą być jakieś wyjątki od wytycznych czy od reguły. No i teraz tak, na etapie przeciętnego takiego first aidera, użytkownika AED, to zatrzymajmy się na tym etapie, że AED jest bezpieczne, kropka. Więc kto z Państwa jest po kursie pierwszej pomocy i tak usłyszał, to usłyszał dobrze i na tym etapie się zatrzymajmy. No ale mamy tutaj też instruktorów, mamy tutaj też doświadczonych medyków, ratowników KPP, ludzi, którzy z tym sprzętem bardzo dużo pracują i zdają sobie sprawę z tego, że są różne sytuacje szczególne. No i o tym też trzeba powiedzieć. Ja jak słyszę, że urządzenie AED jest bezpieczne, to myślę sobie o dwóch elementach, bo o tym bezpieczeństwie każdy z nas tutaj coś wspominał. Ja myślę o elemencie takim, czy to urządzenie zadziała prawidłowo i drugi aspekt, czy to urządzenie może zaszkodzić. I w bardzo, bardzo szczególnych przypadkach, mówię już jakby o pracy służb ratowniczych, pomijam ten aspekt taki pierwszopomocowy uliczny, wydaje mi się, że trzeba mówić o dwóch rzeczach. Jeżeli chodzi o to, czy zadziała, no to musimy mówić o jakości urządzeń. Musimy mówić o tym, czy my to w jakiś sposób weryfikujemy, jakie rytmy są rozpoznawane, a jakie nie są. To jakby tu jest coraz więcej kulisów, im dalej wejdziemy w ten temat, tym możemy wyciągać coraz ciekawsze przykłady dotyczące
tego, a co z częstoskurczami, co jeśli one są polimorficzne, co z niskonapięciowym migotaniem komór. To jest bardzo wiele ciekawych zagadnień i nie wiem, czy mamy na to czas w tym spotkaniu, czy nie, ale o tym też warto wiedzieć, że poza takimi prostymi guidelinesami i wytycznymi, bo one muszą być proste, tam jest cały obszar różnych zagadnień z tyłu. I wydaje mi się, że istotny jest przede wszystkim jeden element, że urządzenie AED jest bezpieczne tak długo, jak używamy go zgodnie z jego przeznaczeniem. I chciałbym nawiązać do jednego jakby typu potencjalnego zdarzenia niepożądanego i eksperymentu, który kiedyś zrobiliśmy, czy urządzenie AED w jakiś sposób mogłoby potencjalnie zadziałać w nie taki sposób, jaki byśmy chcieli. No jeżeli użyjemy go niezgodnie z instrukcją, to tak, to istnieje takie ryzyko. Oczywiście nie mówimy tego na kursach pierwszej pomocy, bo to nie o to chodzi, ale wchodząc w szczegóły, i to nie mówię o takim przypadku, że AED w walizce wypadło z wozu strażackiego i kogoś uderzyło, no jakby nie to mam na myśli, mówiąc bezpieczne, ale mam na myśli na przykład takie praktyki dotyczące używania AED jako urządzenia do monitorowania pacjenta, który ma zachowane oznaki życia. No robiliśmy takie eksperymenty, używaliśmy AED u pacjentów, którzy chociażby byli przemieszczani na noszach zakładem, w różnych warunkach, gdzie czy chociażby występowały różnego rodzaju inne zakłócenia z zewnątrz. No i może się okazać, że ono wtedy będzie miało problem z oceną w wiarygodny sposób tego, czy ten rytm, który widzi w cudzysłowie na monitorze, to jest faktycznie zaburzenie rytmu serca pacjenta, czy jakieś zakłócenie pochodzenia zewnętrznego. Więc warto o tym też pamiętać. Tu szczególna gorąca prośba w stronę ratowników KPP w różnych formacjach zajmujących się ratownictwem specjalistycznym, czyli no nie wiem, GOPR, TOPR, WOPR, tam gdzie koledzy i koleżanki mają okazję korzystać z AED. Pamiętajmy o tym, że instrukcja AED jednoznacznie mówi o tym, że to jest urządzenie, którego używamy w momencie, kiedy rozpoznaliśmy, że poszkodowany nie ma prawidłowego oddechu, czy nie widzimy żadnych innych oznak życia. I to jest dość kluczowe. Czyli to nie jest urządzenie do monitorowania stanu krążenia u pacjenta w trakcie transportu. I to chyba taki jeden z, no, nazwijmy to, wyjątków, który chciałem tutaj wrzucić. Trochę już dotknąłeś do tematów, które przygotowywane są pytań, które przygotowali nasi widzowie i słuchacze, i autorem tego pytania jest Wojtek Jakimiuk, którego pozdrawiamy. Cześć Wojciech. I jeszcze raz to wybrzmi w Q&A, ale faktycznie poruszyłeś te kwestie. Dobra. Ja nie widziałem nawet tego pytania. Tak, nie ma problemu, to pojawiło się w trakcie naszych przygotowań do audycji, nic nie szkodzi. Panowie, pozostałe osoby, które o mokrych warunkach nie mówiły. Dawid, zdaje się. Dawid, należy po raz kolejny przytoczyć, że jesteś medykiem latającym i chodzącym i pewnie biegającym i pełzającym jak trzeba. Jakie twoje doświadczenia związane są z tym mokrym środowiskiem dla urządzenia, które ma prąd i elektrody, o tym wszystkim, co mówił Grzegorz, i potencjały? Boże święte, jak w szkole średniej na fizyce było prawie, no ale jednak, co z tym zrobić fantem? Wiesz co, ja mam taką zawodową możliwość pracy nad Morzem Bałtyckim i nad Zalewem Szczecińskim, więc kilka razy rocznie mam wątpliwą przyjemność prowadzić resuscytację na plaży, a przez 12 lat swojego doświadczenia zawodowego to już jest kilkadziesiąt takich przypadków i wciąż żyję, jak widać, i wykonywałem defibrylację wielokrotnie, więc jest to bezpieczne. Wystarczy dobrze wytrzeć klatkę piersiową, dobrze ją osuszyć, albo za pomocą gazy, albo za pomocą ręcznika. Na plaży też mamy mnóstwo osób, które mają ręczniki i warto to wykorzystać. A propos naszego filmu, który pojawił się też w mediach społecznościowych, gdzie liczba odtworzeń to już jest ponad 110 000. Najczęstsze pytania, które się pojawiały, to co z tą owłosioną klatką piersiową, tym bujnym owłosieniem w obrębie klatki piersiowej u tych osób wyciągniętych z wody, jak i tych, których spotykamy na ulicy. Oczywiście golimy miejsce przylegania elektrody. Najczęściej będzie to problem z elektrodą po prawej stronie, poniżej linii obojczyków, wzdłuż mostka, bo tamte owłosienie jest najbardziej bujne i uniemożliwia prawidłowe przyleganie elektrody. Rzadszy jest problem z tą elektrodą po lewej stronie, czyli tą elektrodą koniuszkową, ale jeżeli nie mamy zestawu, który daje nam możliwość wykorzystania maszynki i ogolenia tego miejsca, pamiętajmy, że możemy skorzystać z alternatywnej metody ułożenia tych elektrod, czyli po obu stronach. I z lewej strony standardowe ułożenie elektrody w linii środkowo-pachowej, z prawej strony ułożenie elektrody w linii środkowo-pachowej, więc
Co zrobić, jeżeli nie mamy maszynki? Możemy sobie w bardzo prosty sposób z tym poradzić. Grzegorz przytoczył tutaj bardzo fajne liczby pokazujące, że ta defibrylacja na mokrych metalowych powierzchniach jest bardzo bezpieczna. To powiem o jeszcze bezpieczniejszych liczbach, które zostały wskazane w raporcie technicznym marki COL. To było badanie przeprowadzone w 2007 roku, czyli już słuchajcie, od 17 lat wiemy, że defibrylacja na mokrych i na metalowych powierzchniach jest bezpieczna. Były tam przeprowadzone badania na indyku w 3 sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z wodą morską, wodą basenową i po prostu mokrą powierzchnią, jeżeli ktoś wylał wodę i na tej mokrej powierzchni znajduje się poszkodowany. W pierwszym przypadku wody morskiej voltage, czyli napięcie to było 3 V, jeżeli chodzi o wodę basenową 0,12, jeżeli chodzi o mokrą powierzchnię 0,03 V, więc w żadnym z tych 3 przypadków nie osiągamy nawet tych magicznych 9 V, które mają te bateryjki, o których Grzegorz wspomniał, że tam czasami sobie dotykaliśmy języka. Też dotykałem i znów żyję, więc możemy to robić śmiało. Natomiast to, co mówił jeszcze Jerzy i do tego nawiązanie. Super, że w coraz większej ilości miejsc znajdują się defibrylatory AED, ale bardzo Was proszę, jeżeli wyląduje u Was w firmie defibrylator AED, zapoznajcie się z tym urządzeniem, żebyście wiedzieli, z jakim urządzeniem macie do czynienia w tej właśnie konkretnej, krytycznej chwili nagłego zatrzymania krążenia, żebyście wiedzieli, czy ma tryb pediatryczny, czy nie ma tego trybu pediatrycznego, bo za wszystkim musi iść edukacja, czyli urządzenie to jest jedno, bardzo dobrze, że ta świadomość istnieje i wyposażamy swoje zakłady pracy w urządzenia, ale dajmy jeszcze tą drugą łapkę, żeby można było uścisnąć dłoń, czyli edukację. Zapoznajmy się z tym urządzeniem, dotknijmy tego urządzenia w sytuacji, kiedy możemy sobie posiedzieć przy kawie i o tym miło porozmawiać, żeby w sytuacji krytycznej, nagłego zatrzymania krążenia nie zastanawiać się, czy trzeba otworzyć klapkę, pociągnąć, włączyć przycisk, czy ten tryb pediatryczny, jeszcze tego trybu pediatrycznego nie ma. To jest naprawdę mega istotna kwestia. I jeszcze tak korzystając z tego czasu, bo pojawiło się mnóstwo pytań a propos rozrusznika, więc nie chcę trzymać tych osób w niepewności. Słuchajcie, też możecie użyć automatycznego defibrylatora zewnętrznego w przypadku rozrusznika, jeżeli jest to standardowe ułożenie elektrod, czyli mostkowo-koniuszkowe. Jedna elektroda po prawej stronie, druga po lewej stronie, nic się nie wydarzy. Rozruszniki najczęściej aplikowane są po lewej stronie nad piersią, poniżej linii obojczyków. Jeżeli zachowane jest co najmniej 8 cm odległości między tymi elektrodami, w pełni bezpiecznie możecie używać defibrylatora. Poza tym, słuchajcie, jeżeli doszło do nagłego zatrzymania krążenia, to znaczy, że rozrusznik nie działa. Nie spełnił swojego zadania, więc możecie bezpiecznie prowadzić resuscytację i używać automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Tylko pamiętajcie, drodzy Państwo, nie bierzemy przykładu z odcinka Jasia Fasoli, który jak tam było zatrzymanie krążenia, to wyłączał tą lampę. Tak? Nie robimy, drodzy Państwo. Latarnia jest spoko, latarnia jest spoko. Ja bym jeszcze, a propos Dawid, też tego, co powiedziałeś. Grzegorz, oczywiście. Dawid, też a propos tego, co powiedziałeś, chciałbym zaapelować do wszystkich, którzy tutaj są z różnych firm szkoleniowych, bez Was tutaj bardzo wiele, też patrzę w komentarze i widzę mnóstwo znajomych osób. Używajmy na szkoleniach defibrylatorów, które są odpowiednikami defibrylatorów terapeutycznych, a nie puszek przypominających defibrylatory, ponieważ to, o czym powiedziałeś, Dawid, naprawdę trzeba poznać sprzęt, który faktycznie jest na rynku, czy go trzeba otworzyć, czy włączyć przyciskiem, czy pociągnąć za uchwyt, który spowoduje uruchomienie tego defibrylatora, czy różne inne. Naprawdę na rynku mamy te defibrylatory są droższe niż, mówiąc bardzo brzydko i kolokwialnie, Chińczyki, które można kupić za kilkadziesiąt złotych. Niby ten magnetowid odtwarza faktycznie ten scenariusz defibrylacji, ale on w żaden sposób nie jest w stanie nauczyć nas tego, jak wygląda prawdziwe urządzenie, gdzie te elektrody się znajdują, a już na pewno jeżeli szkolicie w firmie, w której jest defibrylator, naprawdę warto wziąć defibrylator dokładnie taki, jaki znajduje się w tej danej firmie, po to, żeby oswoić osoby z urządzeniem, które fizycznie będą wykorzystywali do udzielania pierwszej pomocy. Na rynku jest mnóstwo modeli defibrylatorów rzeczywiście, ale wiodących jest 7, może 8, więc naprawdę jeżeli realizujemy te szkolenia, rozeznajmy swój rynek, wiecie gdzie szkolicie, wiecie co działacie, wiecie co macie na swoim podwórku, a to zupełnie zmienia jakość tych szkoleń i podnosi świadomość społeczną. Tak, zgadzam się, że trzeba pokazywać różne modele, żeby ludzie byli przygotowani do użycia dowolnego defibrylatora. Ja zawsze podkreślam jedno, znajdziesz się na wycieczce w Korei, defibrylator będzie mówił do ciebie po koreańsku, ale schemat postępowania zawsze będzie taki sam. Jeżeli zrozumiesz to na jednym modelu, będzie super, nauczysz się na każdym, tylko niech to będzie
naprawdę zbliżone do realizmu, bo to zmienia zupełnie wszystko i pokazuje wam, że te urządzenia są super fajne. Jedno dosłownie, tylko jedno. Jeżeli będziecie mieli kiedyś możliwość zapoznania się z językiem węgierskim w defibrylatorze, to chyba nic nie przebije języka węgierskiego, także początek rozbraja. Mamy ten instruktorski psikus, znamy. Wiecie, CR2 ma podwójną Polecam. funkcję, jak żeśmy kiedyś szkolili, że ustawialiśmy, niby miało być po polsku i po norwesku, a ustawialiśmy właśnie fiński i inny, chociaż to ta sama grupa, węgierski i fiński. Dzięki, Dawid, za ten komentarz. Grzegorz się tak wyrywa, chętnie coś posłuchamy, co tam jeszcze ciekawego. Tak, ja chciałbym jeszcze nawiązać do akurat ostatnich wypowiedzi, które tutaj padły. Z jednej strony zgadzam się z Ariel w 100%, pokazujmy ludziom jak najwięcej sprzętu, jak najwięcej takich rzeczy, żeby oni zobaczyli różne defibrilatory. Zdecydowanie, ja tu zawsze powtarzam, że defibrylatory mają dwie rzeczy wspólne, czyli w większości te, które używamy, mają parę elektrod i mają przycisk defibrylacji. Są różne systemy włączania takiego defibrylatora przez klapkę, przyciski i różne inne takie techniki i różne są kolory inne i jakby też w innych miejscach znajdują się przyciski, ale te dwie rzeczy są wspólne i różnie do nas mówią, więc to są takie rzeczy, które warto widzieć, zapoznać się, bo rzeczywiście możemy spotkać każdy defibrylator w przestrzeni publicznej już dzisiaj. Dwa, jeżeli to, co mówił Jurek, to jest i też jakby Dawid podkreślał, że są firmy, które robią badania, potwierdzają to jakimiś notami technicznymi, mają na to papiery, można tak powiedzieć. I to jest ważne, dlatego ja polecam czytać instrukcje, bo niektórzy producenci nawet pewne rzeczy napiszą tam, czego nie wolno. I rzeczywiście większość tych renomowanych producentów, którzy mają odpowiedniki sprzętu na przykład medycznego w szpitalach, w karetkach, czy to będą Lifepaki, czy to będą Cole, czy to będą Philipsy, Defibtechy, te sprzęty rzeczywiście są przetestowane, bo sami, to co mówił Jurek, naprawdę uwierzcie mi, sami spotkaliśmy takie defibrilatory no-name'y, można powiedzieć, które po przyklejeniu do nas zalecały defibrylację. Jurek mówił o takim przypadku, że one wywołały defibrylację podczas na przykład ruchu pacjenta, czyli podczas tego, że ten człowiek się trząsł albo jechał na noszach po kostce brukowej i rzeczywiście można stwierdzić tutaj taki element, chciałbym podkreślić, że te najlepsze defibrilatory tak naprawdę badają kilka parametrów, czyli w tym momencie, kiedy przykleiliśmy elektrody, te najlepsze potrafią wykryć artefakty, zarówno czy to jest kardiowertera działającego czy nie, czyli nawet jeżeli on coś nadaje, to on potrafi defibrylator ED odseparować, potrafi wyczuć ruch, czyli potrafi powiedzieć defibrylacja, powtórzyć analizę, powtarzam analizę, wstrzymaj ruch, więc te dobre marki naprawdę już te wszystkie rzeczy opanowały, więc potrafią robić ładowanie w tle. Jak się rozmawia z producentami, co szykują albo nad czym badania prowadzą, ja od producentów słyszałem, że jest już taka możliwość, czy takie badania, żeby defibrylacja była nawet w tle. Ty masz uciskać, przykleić elektrody i zapomnij, tak? Zrobi tą defibryację w tle i nawet o tym nas jej poinformuje. Czy będzie robił analizę w tle. To takie rzeczy się już dzieją. Więc warto, ja tylko podkreślam to, co powiedział Jurek, Dawid, Ariel, warto pokazywać i warto czytać instrukcje i zaufać dobrym sprzętom. Świetnie. Powiedziałeś, że w tle, dobrze nie w chmurze, bo tak mi się źle skojarzyło. Tutaj uciskamy klatkę piersiową gdzieś tam, ale to taki żart sytuacyjny. Drodzy panowie, te ostatnie wątki, które każdy z was zaproponował, będą w podsumowaniu, plus podsumowanie. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Jest 193 osoby na Facebooku i blisko 90 osób na YouTubie. To jest naprawdę bardzo fajny wynik. Dziękuję, drodzy państwo, że chciało wam się dzisiaj dotrzeć do nas, dotarł do nas, dobiegł w końcu Michał Pelc,
twórca projektu dostępu do defibrylatorów w mieście bardzo pięknym w Koszalinie. Michałowi trzeba oddać, odwalił kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o program powszechnego dostępu właśnie do urządzeń AED. Jest z nami ratownik medyczny, wykładowca, niesamowity gość, który robi świetną robotę w Koszalinie. Cieszę się, Michał, że jesteś. Machamy do ciebie bardzo serdecznie. Słuchajcie, drodzy panowie, cofnę jeszcze się szybko do pytania, które pojawiło się w trakcie planowania. Jak pani Jagoda zamieściła plakat, post, pod którym można było zamieścić pytania do ekspertów. Grzegorz albo któryś z was, panowie, odnośnie pytania, które pojawiło się od Tomka. W jaki sposób AED rozpoznaje, że elektrody są już naklejone na pacjenta i może rozpocząć analizę rytmu serca, jeśli pacjent ma asystolię? Drodzy państwo, asystolia to jest taki bezruch, to jest tam się szału nie ma, tam się nic nie dzieje, tam jest nuda. Jak sobie z tym poradzić? Panowie, ja mogę oddać głos? Panowie albo Grzegorz, decyzja. Ja tylko zdanie wstępu. Słuchajcie, no jeżeli przykleimy elektrody nieprawidłowo albo nie będzie czynności elektrycznej serca, to defibrylator po prostu powie po analizie defibrylacja niewskazana. Bo jeżeli wyobrazicie sobie, że przykleję elektrody do moich ud, to on zrobi analizę, ale nic tam nie wykaże, więc jakby defibrylator z natury nie podejmie decyzji o defibrylacji, bo stwierdzi, że defibrylacja jest niewskazana, a resztę to jest postępowanie zgodnie z wytycznymi, co my mamy robić. Tak? Jeżeli nawet nie jest wskazana, musimy dalej prowadzić resuscytację krążeniową dechową. Być może w następnej analizie, bo one działają w dwuminutowych cyklach, zmieni swoją decyzję. Okej, dobrze. Czy panowie jeszcze chcielibyście coś tutaj dodać do tej kwestii? Temat jest prosty, jeżeli chodzi o to, skąd urządzenie wie, że elektrody są przyklejone, po prostu zamyka się obwód, mówiąc to najbardziej łopatologicznie i prosto, i dzięki temu urządzenie ma możliwość rozpoznawania tego, co się dzieje z osobą poszkodowaną i analizowanie zapisu EKG, a następnie odpytuje swoją wewnętrzną bazę danych, czy tam się zgadza ta krzywa, która się pojawia z jakimś konkretnym schematem. Jeżeli się zgadza z takim, który odpowiada rytmom zagrażającym życiu, to walnie prądem, mówiąc kolokwialnie. Natomiast jeżeli okaże się, że jest tam płasko bądź lekko faluje, lub też jest zapis taki, który lubimy i nas cieszy, czyli są QRS-y, to powie, że defibrylacja niezalecana. Natomiast z racji, że urządzenia, to co musimy powiedzieć i podkreślić, i to też już tutaj padało, ale podkreślmy to jeszcze raz. Po pierwsze, zautomatyzowane defibrylatory zewnętrzne i automatyczne i zautomatyzowane, one nie zastępują uciskania klatki piersiowej. To jest pierwsza krytycznie ważna rzecz, one tylko działają jako dodatek, natomiast te urządzenia nie rozpoznają, czy osoba poszkodowana oddycha. Tej funkcji jeszcze nie mają. Może kiedyś w przyszłości. Na chwilę obecną jeszcze nie mają, więc to od osoby, która włącza to urządzenie, zależy ta decyzja, czy faktycznie tego urządzenia w ogóle używać i jak do tego podchodzić. Natomiast jeżeli wykrywają asystolię, no to wiedzą, że tu nie ma żadnej potrzeby defibrylacji i każą nam po prostu tą klatkę piersiową dalej uciskać. Tomasz Modrzewski zadał kolejne pytanie. Słucham cię, Dawid. Proszę. I jeszcze tylko 2 słowa do powiedzenia do tego, co powiedział Ariel. Jeżeli rytm jest niedefibrylacyjny, czyli AED daje nam komunikat, defibrylacja nie jest zalecana, od razu przystępujemy do uciśnięć klatki piersiowej. To nie oznacza, że poszkodowany zaczął oddychać albo nagle nie ma zatrzymania krążenia. Jeżeli rozpoznaliśmy zatrzymanie krążenia, przykleiliśmy defibrylator zanalizował rytm serca i mówi, defibrylacja jest niezalecana, to od razu przystępujemy do uciśnięć klatki piersiowej. To jest warte podkreślenia i kontynuujemy to do momentu kolejnej analizy po 2 minutach, nie odklejając elektrod od klatki piersiowej. On, czyli w sensie defibrylator, urządzenie, będzie analizował rytm co każde 2 minuty. Dziękuję tobie bardzo. Słuchajcie, panowie, pojawiło się kolejne pytanie. Co się stanie, kiedy w trakcie analizy rytmu serca ktoś dotknie pacjenta, na przykład odklejając, dociskając elektrody, czy AED wyda jakiś komunikat? Jerzy, może Maciej, ty masz ogromne doświadczenia, dyrektor techniczny w Centrum Ratownictwa. Co ty na to? Co, u mnie znowu coś zerwało. Ja rozumiem, że pytamy, co się stanie, jak ktoś coś tak. przerywa mi strasznie. Wiesz, tu jest pytanie na ekranie, to jest pytanie, które jest, może... Okay. Tak. Czy coś się stanie... No nie, bo jeżeli teraz znowu wracamy, słuchajcie, do tego, co jest najistotniejsze, bo mieliśmy to strasznie schodzić tutaj do tego poziomu bazowego tej rozmowy. Należy słuchać tego, co zaleci urządzenie. To znaczy, jeżeli urządzenie powie ci, odsuń się od poszkodowanego, no to masz się odsunąć od poszkodowanego. Jeżeli urządzenie powie ci, wstrząs zalecany, wciśnij przycisk,
to wciskaj przycisk. Jeżeli urządzenie powie odsuń się od pacjenta, no to się odsuń od niego. Jeżeli powtórzy analizę i będzie nakazywał odsunięcie się, odsuńmy się. Ja myślę, że jeżeli chodzi o używanie AED, najważniejsze jest, żeby każdy z użytkowników końcowych tego urządzenia, a szczególnie osoby udzielające pierwszej pomocy, ale również i my medycy często, bo my też mamy, myślę, do tego przecież prawo prywatnie używać tych defibrylatorów, kiedy jesteśmy poza pracą w miejscu publicznym, żebyśmy nie przekombinowali i słuchali urządzenia. Tutaj, tak jak Grzegorz wspominał, urządzenia mają instrukcje, zostały zaprogramowane. No i fajnie było, gdybyśmy nie próbowali swoim wykształceniem zmienić tego, co ktoś zaprogramował w urządzeniu i w jego cyklu pracy. Czyli słuchajmy urządzenia, które mówi, jaki jest kolejny zalecany ruch. Czyli dotknąłem pacjenta, ale urządzenie nie zareagowało i mnie się tylko wydaje, że dotknąłem tego pacjenta, to postępuję zgodnie z tym, co urządzenie mi nakazuje, a nie zgodnie z moim przeświadczeniem, domysłem, widzimisiem albo innym czynnikiem X. Tak? Najistotniejsze jest wykonywać polecenie urządzenia, poddać się mu, niezależnie od stopnia przygotowania i stopnia wykształcenia. Dziękuję bardzo. Grzegorz, komentarz, widzę. Tak, bo mi się od razu przypomniał ten słynny film, odcinek 100, bo dokładnie tam tą sytuację mieliśmy w tym filmie i komentarz dla Mariusza Cylewskiego. Tak, nie oglądam tych filmów, ale ktoś nam podesłał i zaczęła się tutaj gównoburza znowu na ten temat, więc słuchajcie, możemy rozpatrywać dwa przypadki. Pierwszy, jeżeli elektroda została odklejona, poruszona w trakcie analizy, tak? I drugi, kiedy po analizie na przykład defibrylator zalecił wyładowanie, my nie zdążyliśmy wcisnąć przycisk, to około 30 sekund mamy na to, żeby wcisnąć przycisk, jak mamy zalecenie i podświetlony jest ten przycisk. Po 30 sekundach, jeżeli nic nie zrobimy, defibrylator się rozładuje, czyli jakby zgaśnie ten przycisk, mamy te 30 sekund, więc jeżeli na przykład w tym przypadku, kiedy w trakcie analizy ktoś odkleił elektrodę, defibrylator będzie żądał przyklejenia tej elektrody i będzie żądał, że chce jeszcze raz tą analizę powtórzyć. To różnie trwa, od kilku sekund do kilkunastu sekund defibrylatory robią tą analizę i zalecają impuls. W drugim przypadku, kiedy odkleimy tą elektrodę, w trakcie, kiedy defibrylator już powiedział, że defibrylacja wskazana i świeci się przycisk, również defibrylator AED przerwie tą procedurę, tak? I wróci do analizy. Nie wróci do momentu, kiedy przykleimy ją z powrotem i wróci podświetlony przycisk. I tak to było na filmie, tak? Żeby ten ratownik kopnął ten defibrylator przez przypadek w momencie, kiedy defibrylator mówił defibrylacja wskazana i on wrócił, przykleił czy złapał tę elektrodę, a ktoś wcisnął przycisk i wtedy go tam poraził prąd. Nie ma takiej możliwości. Więc defibrylator to takie rzeczy wie, rozpoznaje artefakty z poruszania się człowieka, odklejenia elektrod, więc albo rozładuje, albo będzie powtarzał analizę. Bo tu jest właśnie to drugie pytanie, ono jest bardzo mocno związane z tym. Proszę Ariel, i możecie się do tego od razu odnieść, co się pojawiło teraz na ekranie, ale Ariel, dokończ myśl, proszę. Słowem komentarza z Grzegorzem, nie dalej jak w poniedziałek robiliśmy taki eksperyment, w którym faktycznie w jednym z modeli defibrylatorów udało się wywołać takie niepożądane coś, tylko że tamten model jest troszeczkę bardziej szalony i rzadko spotykany na polskim rynku, który jednak odlicza do wyładowania i nie każe nam wciskać guzika. I o tych defibrylatorach też gdzieś tam trzeba powiedzieć, ponieważ takie też się mogą zdarzyć, czyli te całkiem automatyczne, które kiedy po pozytywnej analizie, czytaj rozpoznaniu rytmu, jednak nie będą oczekiwały od nas wciśnięcia przycisku, tylko po prostu same odliczą czas i wyzwolą tą energię. I tak odklejenie elektrody od ciała na szczęście przerywa tą szaleńczą, potencjalnie niebezpieczną zabawę. Nie polecamy tego robić w domu. Zabawy tylko dla profesjonalistów. Więc a propos dotykania pacjenta, no, moi drodzy, generalnie zalecenie jest takie, żeby nie dotykać pacjenta w trakcie wyładowania ze względów bezpieczeństwa. Co prawda wiemy, że jest to prąd stały, który raczej nie będzie nam specjalnie przeszkadzał. Kiedy dotkniemy pacjenta już po dokonanej analizie, to tutaj się nic więcej nie wydarzy. W sensie defibrylator pozwoli wykonać to wyładowanie. Nie ma już tutaj w tym momencie analizy i faktycznie, jeżeli ktoś ten guzik wciśnie, ktoś przycisk wciśnie, to ta defibrylacja zostanie wykonana bez względu na to, czy ktoś tego pacjenta dotyka, czy nie. Zalecenia wszystkie światowe mówią, nie dotykaj pacjenta w trakcie wyładowania ze względu bezpieczeństwa. Niemniej jednak to, co powiedział Grzegorz, faktycznie pojawiają się prace nad defibrylacją w tle, czyli w trakcie uciskania klatki piersiowej przy dotykaniu pacjenta. I bądźmy szczerzy, dotykamy pacjenta bardzo często w trakcie wykonywania defibrylacji tej manualnej w zespołach ratownictwa medycznego, bo często warunki po prostu na to
nie pozwalają, żeby tego pacjenta zupełnie nie dotykać, bo jesteśmy gdzieś w ciasnej, wąskiej przestrzeni, czy w karetce, czy gdziekolwiek i gdzieś ta noga, ręka tego pacjenta dotyka i jak widzicie, dzisiaj jesteśmy z Wami i to robimy. Niemniej jednak, podkreślam z dużą stanowczością, wszystkie światowe zalecenia i standardy mówią stand clear, odsuń się, widzieliście to na amerykańskich filmach i naprawdę też bardzo mocno tego przestrzegamy na kursach, żeby nikt tej osoby poszkodowanej w trakcie defibrylacji nie dotykał, żeby jednak dmuchać na zimne. No nie chcielibyśmy później musieć się spotykać na kolejnym webinarze, na którym mówimy, że doszło jednak do jakiegoś niebezpiecznego zaburzenia rytmu, bo defibrylator je wywołał, bo akurat się okazało, że ktoś miał układ stymulujący, który w tym momencie zareagował na jednak ten niewielki prąd stały i ten układ stymulujący się rozregulował i doszło do zatrzymania krążenia u tej osoby i trzeba było reanimować 2 osoby. Więc ze względów bezpieczeństwa, podkreślam to już chyba 5. raz, nie dotykaj człowieka, którego razisz prądem albo którego ktoś razi prądem, po prostu. Dziękuję bardzo, Ariel. Wracam szybko do pytania, które zadał Wojciech Jakimiuk do Jerzego, bo Jerzy mówił o tym, żeby tego nie robić. Jerzy, niech to wybrzmi. Wojciech Jakimiuk pyta, czy mogę użyć AED monitorowania osoby nieprzytomnej, na przykład w trakcie ewakuacji? Proszę o odpowiedź na to pytanie i za chwilkę pojawi się drugie pytanie od Wojtka Jakimiuka, którego pozdrawiamy i machamy. Wojciech Jakimiuk to mógłby tutaj do nas dołączyć do tego grona eksperckiego, ale jakby cieszę się, że to pojawia się jeszcze raz, żeby wybrzmiało to króciutko odpowiedź na to pytanie. Odpowiedź brzmi nie. To znaczy AED nie jest urządzeniem do monitorowania poszkodowanych, którzy mają widoczne oznaki życia. Jest to urządzenie, którego używamy, zaczynamy z niego korzystać w sytuacji, kiedy rozpoznaliśmy nagłe zatrzymanie krążenia. Okej, dziękuję. Grzegorz tam się wyrywa, widzę. Grzegorzu? Tak sumując, bo te pytania gdzieś tam są powiązane. Jednym zdaniem i krótko, jeżeli w czasie analizy i podczas momentu, kiedy defibrylator mówi, że defibrylacja wskazana, dotkniemy pacjenta przypadkowo, czy cokolwiek, jakby defibrylator tego nie rozpozna. Taki dotyk praktycznie jest niemożliwy do rozpoznania, tak, dla takiego urządzenia. Tak z moich informacji, jako z producentami jakby widzę to w instrukcjach, jak to działa, ta wiedza. No, samo dotknięcie poszkodowanego nie spowoduje zatrzymania, spowoduje ten moment, kiedy będziemy tym pacjentem poruszać. Może spowodować przerwanie analizy, może odklejenie elektrody, poruszanie pacjentem, czyli podczas właśnie ewakuacji, podczas transportu, gdzie pacjent znajduje się w ruchu, defibrylatory te najlepsze, można powiedzieć, te, które znam i jakby przeczytałem wszystkie instrukcje, one rzeczywiście mają rozpoznanie artefaktów takich jak ruch. Ruch pacjenta poszkodowanego powinien spowodować przerwanie analizy lub przerwanie defibrylacji, czyli przerwanie rozładowania tego przycisku nie pozwoli nam defibrylować pacjenta w ruchu. Jurek też ma doświadczenia te trochę inne z drugiej strony. Ja o tym wiem, bo też o tym rozmawialiśmy kiedyś. Jerzy, proszę. Ja może już tylko tak od technicznej strony dodam, że to czasami zależy od konkretnego modelu. To znaczy są urządzenia, które na etapie analizy rytmu serca wykrywają ruch, który pojawia się z zewnątrz i wtedy przerywają analizę. W takim przypadku, jeżeli byśmy dotknęli pacjenta w trakcie analizy, no to po prostu wydłużymy cały proces działania, dlatego że urządzenie wykryje ruch, w związku z czym wstrzyma analizę, za chwilę ją ponowi, no ale będziemy do tyłu kilkanaście sekund. Natomiast są też urządzenia, które jeżeli już podejmą decyzję o tym, że defibrylacja jest zalecana i przygotowują się do dostarczenia wyładowania, no to niektóre z nich mogą dalej reagować na wykryty ruch, a niektóre z nich już się zablokują w trybie przygotowania do defibrylacji. W związku z czym to, do czego serdecznie zachęcam w takim przypadku, to też w nawiązaniu do tego, co mówił Maciej, to po prostu postępować zgodnie z poleceniami urządzenia. Nie? Więc nawet jeżeli wiemy o tym gdzieś tam z poziomu, powiedzmy, ratowników KPP, że być może chcielibyśmy gdzieś jeszcze pouciskać, na przykład w trakcie ładowania, no to generalnie najwygodniej jest, nie znając konkretnego urządzenia, po prostu postępować zgodnie z komunikatami głosowymi, albowiem są urządzenia dostępne na polskim rynku, które w trakcie, już po podjęciu decyzji o defibrylacji, w dalszym ciągu analizują ruch zewnętrzny i one wtedy przerwą proces ładowania i po prostu opóźnią no jakby życiodajną defibrylację, która będzie priorytetowa. Także to tyle z mojej strony.
Dzięki panowie. Wojciech Jakimiuk zadał jeszcze jedno pytanie. Czy po komunikacie wyładowanie niezalecane powinienem rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej, czy sprawdzić oddech? Panowie instruktorzy. Mogę? 2 słowa? Nawet 4. Tak, powinniśmy od razu przystąpić do uciśnięć klatki piersiowej. Zdecydowanie. To jest odpowiedź na pytanie Wojtka. I my tutaj... Słucham? Dlaczego? Jeżeli nie posiada poszkodowany oznak zachowanego krążenia, kontynuujemy resuscytację. Dziękuję. Nie? Oznaki zachowanego krążenia, czyli poszkodowany porusza się, zaczyna oddychać prawidłowo, jego kolor skóry się zaróżawia, nie? Więc jakby to wszystko, co wskazuje nam o tym, że poszkodowany może mieć oznaki zachowanego krążenia, oznaki życia, o tak, może będzie prościej. Natomiast sprawa, na którą bardzo chciałbym zwrócić uwagę, w zasadzie 2 sprawy, bo skupiamy się tutaj na naprawdę rozgałęzianiu tego tematu, a czy podczas analizy będzie tak, czy podczas analizy będzie inaczej, zależy od urządzenia, a ja bym właśnie chciał skierować swój komunikat do tych osób, które chcą przyjść na kurs pierwszej pomocy albo są absolwentami kursu pierwszej pomocy. Jak to powinno wyglądać? Po pierwsze, decyzja o uruchomieniu przycisku to jest zawsze decyzja operatora. Więc to my musimy się upewnić, że jest bezpiecznie i w defibrylatorach półautomatycznych to my jako operatorzy decydujemy, kiedy wyładować, czyli kiedy uruchomić ten przycisk wyładowania. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mówimy tutaj o tych przerwach, ale te przerwy, które się pojawiają, które wywołują jakby zaburzenie w odczytu elektrod, to jest opóźnienie defibrylacji. I z każdym takim ruchem, poruszaniem osoby poszkodowanej opóźniamy ten impuls, który jest krytycznie istotny dla poszkodowanego, przede wszystkim w tej pierwszej fazie, kiedy on ma nagłe zatrzymanie krążenia, kiedy jest to najczęściej migotanie komór jako pierwszy diagnozowany rytm u osób dorosłych. Także pamiętajmy o tym, żeby nie opóźniać defibrylacji, bo to ze sobą niesie jakby procentowe też ryzyko zmniejszenia skuteczności powrotu spontanicznego krążenia. Także przycisk i uruchomienie go zależy od operatora i to musi być bezpieczna sytuacja, żeby to wykonać. Druga sytuacja, nie opóźniajmy wyładowania. Drodzy panowie, teraz będziemy przechodzić do tego wszystkiego, co się dzieje pod naszym wydarzeniem. Jest mnóstwo komentarzy, mnóstwo pytań. Dla wszystkich wystarczy miejsca, jak to w Nordic Triget jest, ale ta część niech rozpocznie wpis ale pani Aleksandra Eliasińska z Centrum Ratownictwa. Zacznijmy od tego, że Aleksandra przypomina, chciała się podzielić, że jest coś takiego jak aplikacja Ratownik, która zawiera największą bazę potwierdzonych lokalizacji AED. Aktualnie w aplikacji jest 11 684 defibrylatorów. Baza jest tworzona przez użytkowników aplikacji. Każdy zalogowany użytkownik może dodać AED do mapy, potwierdzić lokalizację już istniejący defik, zgłosić brak, jeśli defika nie ma w zaznaczonej lokalizacji. Wydaje mi się, droga Aleksandro, byłoby dobrze, żeby jeszcze sprawdzić, czy on działa, czy ma elektrody sprawne i tak dalej. No nie wiem, nie jestem za bardzo zaangażowany akurat w ten projekt, ale bardzo tobie dziękuję, bo wiem, że akurat dla ciebie osobiście, personalnie to twoje oczko w głowie. Tak więc od Aleksandry zaczniemy te pytania i panowie, może byście chcieli się odnieść do tego, może Maciej do tej aplikacji Ratownik 2 zdania by chciał powiedzieć. Co, to jakby aplikacja jest otwarta, to jest ważne, no bo to nie da się ukryć, że ja też jestem gdzieś związany i pomagam Oli w tym projekcie, natomiast no, chciałbym, żebyśmy przede wszystkim niezależnie od tego, czy to jest aplikacja tutaj Ratownik, czy inne aplikacje, które są w tej chwili na rynku, pamiętali o tym, że im większa świadomość dostępu do tego typu urządzeń, a im większa świadomość tego, że w ogóle można mieć to zarejestrowane w telefonie, czyli że ja tą wiedzę, tą bazową wiedzę mogę posiadać w telefonie, tym większa szansa na to, że te urządzenia zostaną użyte, bo jakby trzeba też pamiętać, że prócz tej wiedzy o tym, gdzie ten defibrylator najbliższy się znajduje, potrzebne jest to, żeby użytkownik był zdeterminowany do jego użycia, czyli chciał to zrobić, potrzebne jest, żeby w ogóle empatyzował, czyli interesował się tym, że drugiemu człowiekowi coś się może dziać, interesował się tym leżącym, źle się czującym. Więc tak, aplikacje są bardzo ważne, tak, aplikacja działa. Chciałbym, żeby to było rozwiązanie systemowe. Marzy mi się, żeby to wspierało system Państwowego Ratownictwa Medycznego, tak jak w niektórych krajach na świecie już jest. I aplikacje są połączone z systemem, dają wsad, czy to do 112 bezpośrednio, tak samo jak e-cole samochodowe, czy w jakikolwiek inny sposób, bo API można dostać. Nie są to już tajemnice, myślę, programistyczne. Czyli prócz tej informacji podstawowej, gdzie jest takie urządzenie i weryfikacji tego, czy to urządzenie w danym momencie jest dostępne, czy nie, bo wiemy, że też często te urządzenia są w miejscach, które są otwarte czasowo,
I to jest chyba temat, o który przy tej okazji chciałbym zahaczyć, bo mam wrażenie, że go nie było, a gdzieś mi się tak przez te 2 godziny coś kołaczało, że gdzieś w tej mojej głowie jest jakiś temat, którego chyba nie ruszyłem jeszcze i chyba wszyscy go nie ruszyliśmy, czyli defibrylatory dostępne okresowo w zakładach pracy, nie? Czyli jeżeli słuchają nas na webinarze, przepraszam, na spotkaniu osoby odpowiedzialne za budowanie systemów bezpieczeństwa w zakładach pracy, w przedsiębiorstwach, błagam, jako ratownik, jako instruktor, jako ojciec 3 dzieci, jako przyszły pacjent prawdopodobnie, bo statystyka, matematyka odpowiada, że nie wiem, co bym nie robił, ale mogę się podporządkować tym liczbom. Chciałbym, żeby defibrylatory były publicznie dostępne i nie były na kod 16-cyfrowy, dostępne tylko w nieparzystą środę o pełni księżyca między 12:34 a 12:47, jeśli prezes jest w zakładzie pracy. Bo to niestety czasem się zdarza. Nie chciałbym, żeby wydźwięk był tego taki, że jęczę, więc tylko podpowiadamy. Słuchajcie, tak trochę z przymrużeniem oka z mojej strony. Defibrylator jest skuteczny wtedy i w ogóle każdy system bezpieczeństwa jest skuteczny wtedy, kiedy jest powszechnie dostępny, kiedy każdy człowiek, który w danej przestrzeni funkcjonuje, jest z nim zaprzyjaźniony, zna jego wyposażenie, zna jego elementy szczególnie i nigdy nie boi się konsekwencji i następstw jego użycia. I to jest bardzo ważne w edukacji, więc ja bym bardziej w tą poszedł stronę, czyli aplikacja super, tak, zgadzam się, dziękuję, że o niej wspomniałeś, natomiast chciałbym, żebyśmy też poruszyli temat tego, że defibrylatory nie powinny być zamknięte, nie powinny być za szklaną gablotą, nie powinny być za pancerną ścianą i wydawane na dowód osobisty. To jest też bardzo ważne w całym tym systemie i w tej edukacji, w rozwijaniu tego systemu bezpieczeństwa. Jasne, bardzo Ci za to dziękuję. Myślę, że to jest bardzo często. Proszę, Ariel, komentarz do wypowiedzi Macieja i może innych. Miałem ostatnio przyjemność robić inspekcję defibrylatorów w pewnych instytucjach, w kilkunastu lokalizacjach i niestety z bólem serca muszę przyznać, że wymagało to naprawdę dużej edukacji osób, które były w portierniach, recepcjach tych miejsc, ponieważ na pytanie, czy mogą ten defibrylator użyć na zewnątrz, to było całkiem podchwytliwe pytanie zadane każdej osobie, która była wtedy dostępna. Niemalże w każdej z lokalizacji usłyszałem, że nie, że to jest defibrylator tylko do użytku wewnątrz tego budynku. Oczywiście było to natychmiast prostowane i skończyło się bardzo dużą, bardzo fajną kampanią i mailingiem do wszystkich osób, które były z tym związane, ponieważ towarzyszyła mi osoba z działu BHP, która generalnie wyrywała sobie włosy za każdym razem w każdej z tych lokalizacji, w której byliśmy, co niestety obrazuje, że w wielu miejscach tak jest. I niestety faktycznie defibrylatory są zamykane na klucz, są zamykane na noc zupełnie niepotrzebnie. To się musi zmienić, naprawdę głęboko chcę wierzyć w to, że przyjdzie taki piękny dzień, że to się zmieni i że aplikacje rzeczywiście będą fajnie lokalizowały te defibrylatory, że osoby będą je chętnie zgłaszały. Bo ja też zawsze tłumaczę, kiedy gdzieś pojawia się defibrylator, że jak już on się znajduje, zarejestrujcie się w aplikacji, to jest też dla Was reklama. Ludzie Was widzą, że dzięki temu tu jesteście, dbacie o bezpieczeństwo, to jest fajne i myślę, że naprawdę warto o tym mówić głośno i wyraźnie i upowszechniać, rozpowszechniać, gdzie się tylko da, żeby te defibrylatory były dla wszystkich, bo ja też się zbliżam do wieku, kiedy za chwilę będę go mógł potrzebować. No, weźcie się, nie, ja jestem starszy i jeszcze się nie zbliżam, nie, mniej pracujesz niż my, mniej pracujesz niż my, także wiesz. Już się wybierają na OIT, Grzegorz, proszę, ja wychodzę. Jacek, w innym klimacie przebywasz na co dzień, to Norwegia. Świeże powietrze, weź. Słucham, Grzegorz, chciałeś komentarza. Nie, tak, słowo komentarza, bo oczywiście gratulacje Centrum Ratownictwa za aplikację i ideę tą First Responderów. Ja też miałem okazję uczestniczyć w takiej idei, Jurek więcej może powiedzieć o aplikacji Staying Alive, która też w Polsce jest popularna. Teraz uczestniczę w projekcie takim pierwszego ratownika, gdzie też mówimy o takich aplikacjach reanimator i też mamy te same cele. I dlatego, Jacek, do Ciebie propozycja, bo to jest tak duży temat First Responder aplikacji i ja daję Ci wyzwanie, zorganizuj taki live na temat w ogóle idei First Respondera, bo on trochę szerszy jest niż nasza AED dzisiaj i moglibyśmy też w jakimś gronie porozmawiać na ten temat, co zrobić, o czym mówił Maciek, żeby to było rozwiązanie systemowe. Tak? Bo tak jest. Inicjatyw w Polsce jest więcej, było, więc ta dyskusja powinna wybrzeć w środowisku, bo to środowisko powinno pociągnąć tą ideę First Responder
i może będziemy mieli tak jak w Norwegii, Danii, w Holandii, gdzie rzeczywiście mają duże sukcesy, a nawiązując do tych sprawnych, niesprawnych defibrylatorów, oni też mają te sukcesy, ale też wiem o statystykach i danych na przykład z Holandii, gdzie rzeczywiście sprawdzono te defibrilatory publicznie dostępne, ponoć których jest 90 000 i rzeczywiście tam liczby niesprawnych defibrylatorów też oscylują w granicach 40% i to jest znowu duży temat, co zrobić, żeby te defibrilatory były, a z drugiej strony, żeby były sprawne. Zreanimować. Najlepiej by byłoby zreanimować taki defibrylator, żeby on działał, bo jak wiemy, jak coś jest zreanimowane, znaczy no tak, no to nie działa. Faktycznie, nie ma tutaj co idei dokładać. Drodzy Państwo, kolejne pytanie od naszych widzów, słuchaczy. Pan Jacek Piotrowski. Panie Jacku, dziękuję Panu, że Pan dzisiaj poświęca ten swój wolny czas na nasze spotkanie. Pytanie o tryb pediatryczny. Czy lepszy przycisk, czy dodatkowe akcesoria? Panowie, jakie doświadczenia w tej kwestii? Dawid? No, zdecydowanie lepszy przycisk. Dlaczego? Ponieważ osoby, które nie są zawodowo związane z medycyną, ta cała sytuacja nagłego zatrzymania krążenia to jest dla nich rzecz niespotykana, bardzo stresująca i dokładanie do tych już dla nich skomplikowanych sytuacji czy procedur podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, dokładanie jeszcze kolejnych akcesoriów, niektóre defibrylatory mają wymienne elektrody, czyli trzeba jedną parę elektrod wyciągnąć, drugą włożyć, to tutaj zdecydowanie lepiej jest przycisk, bo on ułatwia pracę, usprawnia, więc takie defibrylatory też są na rynku i zdecydowanie ja jestem zwolennikiem przycisku, a nie dodatkowych akcesoriów i mam nadzieję, że grono tutaj też podzieli to zdanie. Dobrze, bardzo dziękuję. Padła ten wątek, ale jest z nami pani Aleksandra i Jędrzej Smokowski też o to wcześniej pytał, z szacunku do naszych widzów i słuchaczy, widzki i słuchaczki, wiecie, rozumiecie panowie, pytanie, a rozrusznik serca, to pytanie też się często pojawia, to jeszcze tak, w dwóch zdaniach, jak to z tym jest, żebyśmy po dzisiejszym spotkaniu już takiego pytania nie musieli zadawać, albo żebyśmy przynajmniej znali odpowiedź na to pytanie. Nie pchać się, panowie, po kolei. To może ja. Ariel. To może ja. A co? Jak już pracuję gdzieś tam w tej kardiochirurgii i kardiologii, to niech się wypowiem. Jak się nie zna, to się wypowiem. Słuchajcie, no po pierwsze, wiemy, że mamy różne systemy, tak? Mamy kardiowertery, defibrylatory, mamy stymulatory, mamy urządzenia, które łączą ze sobą oba te rozwiązania. Jeżeli pacjent leży i nie oddycha, to należy go defibrylować. To już tutaj dzisiaj padło, należy używać defibrylatora i się nad tym w ogóle nie zastanawiać, ponieważ wniosek jest jeden i prosty, to urządzenie albo przestało prawidłowo działać, albo przestało stymulować, albo defibrylacja, którą wykonuje kardiowerter, defibrylator zaimplantowany w ciało pacjenta, z jakiegoś powodu jest niewystarczająca i nie należy się nad tym zastanawiać, kompletnie po prostu natychmiast działać. Także pacjent nie ma napisanego informacji na czole, czy ma kardiowerter, czy ma stymulator, czy ma kardiowerter defibrylator, czy ma jakiekolwiek inne rozwiązanie. Cokolwiek nie znajdziemy pod jego skórą, zwykle będzie to jednak po lewej stronie, my elektrody przyklejamy po prawej stronie. Może się zdarzyć tak, to też należy podkreślić, że osoby, które mają wiele lat już zaimplantowane urządzenia, będą je miały przeniesioną na prawą stronę, to wtedy kluczem jest to, żeby po prostu nie przykleić tej elektrody bezpośrednio na tej puszeczce, którą wyczujemy wyraźnie pod skórą, tylko oddalić tą elektrodę o co najmniej 8 cm, albo w ogóle od razu w tej sytuacji, tak jak u osób po mastektomii, zaleca się przyklejenie elektrod po bocznych ścianach klatki piersiowej, o czym też już Dawid mówił, to łożenie boczno-boczne wtedy jest najlepszym rozwiązaniem. Tutaj skóra, czy po dużych oparzeniach, duża blizna, czy też jakaś duża rana w okolicy klatki piersiowej, to będzie dokładnie ten sam wątek w przypadku kardiowertera, czy też jakiegokolwiek innego urządzenia wszczepialnego po prawej stronie klatki piersiowej. Nie ma się czego bać, używać, bezpieczne, to i tak już się rozreguluje, to i tak będzie wymagało ponownej kalibracji po tego typu działaniu i na pewno taka osoba, kiedy trafi do szpitala, trafi też pod opiekę elektrofizjologów i tam się będą świetnie taką osobą zajmować. Ariel, jak już jesteś przy mikrofonie, to bardzo proszę szybkie pytanie od pani Kasi M. Ariel, mógłbyś powiedzieć, w którą stronę to przesunięcie brzucha u ciężarnych? Prawo, w lewo, może do góry, może do dołu?
w lewo. Przesuwamy w lewą stronę, chodzi o jedno z naczyń krwionośnych, które mamy po prawej stronie, już nie wchodźmy w szczegóły anatomiczne, ale ciągniemy brzuszek w lewo, bądź podkładamy coś pod prawe biodro, żeby brzuszek się przesunął lekko na lewą stronę i to cała filozofia. No to dobrze, to kolejne pytanie, nie związane z AED, ale jesteśmy na bardzo poważnym webinarze, z taką ekipą. To pan Jan pyta, ciało obce, które jest widoczne, czyli jakie? Wystające z ust i czy to będzie element, który jest przyczyną zadławienia? Możecie się do tego odnieść, panowie instruktorzy i też Grzegorz, no i Maciej, no bo każdy z was nie jednego kursanta w życiu przemaglował, że się tak wyrażę. Proszę tutaj odpowiedź. Ja nie wiem, kogo wywołujesz teraz do tablicy, to ja coś rzucę od siebie, żeby dla każdego zostawić miejsce i przestrzeń. Ja mam nadzieję, że mam wrażenie, przepraszam, że trochę idziemy z tym webinarem już troszeczkę w Jamesa Bonda się boję, bo to już tak Ariel też widzę, że już też próbował to ściąć, więc przepraszam naszych słuchaczy, z szacunku pozwolę odpowiedzieć sobie tak, jeśli ten przedmiot nie utrudnia nam prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, to się nim nie zajmujemy. Ja też za każdym razem się zastanawiam, jak bardzo szczegółowo musimy prowadzić oględziny tego pacjenta, żeby coś znaleźć. Ja rozumiem, że pytanie pana Jana jest o widoczny przedmiot z jamy ustnej, tak? To jest jakby dokładnie. Tak, jest napisane. Jeżeli możemy, to oczywiście ten przedmiot usuwamy, jeżeli w jakiś sposób nie jest to element, nie wiem, anatomiczny naszego poszkodowanego, jeżeli nie jest z nim zlicowany na stałe, to i widzimy to, no to wyciągamy. Natomiast w pierwszej pomocy nie ma żadnej procedury, która nakazuje poszukiwania luźnych przedmiotów w ciele poszkodowanego, tak troszeczkę odpowiadając. Nie? Jakby nas interesują najprostsze możliwe mechanizmy, najprostsze możliwe czynności, czyli koncentrujemy się na braku funkcji życiowych i na przywróceniu tych funkcji życiowych poszkodowanego. W pierwszej pomocy. Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Był już dzisiaj język węgierski, jest z nami Michał. Michał, pozdrawiam Ciebie, Szczecin jest. Tutaj Michał idzie w kierunku kształcenia się jako lektor języka węgierskiego. Kolejna audycja będzie w języku węgierskim. Pozdrawiamy Ciebie, Michale, bardzo serdecznie. Kolejna osoba, która z takimi pytaniami do nas doszła, czy dotarła, już szukam. Jeżeli panowie widzicie jakiekolwiek swoje ulubione kwestie, na które chcielibyście odpowiedzieć, to ja bardzo proszę. Odniosę się jeszcze do Michała Pelca, który jest z nami. Michał, cześć, bardzo fajnie. Cały projekt to Punkt Życia i Wódka Życia. Zapraszamy do zerknięcia na stronę, która już w tym momencie się znajduje w komentarzach. Michał wraz ze swoim zespołem fantastycznych osób ten projekt dostępu AED uruchomił. Tak więc Michał, szapoba, wielki szacun. Jak się znowu spotkamy w Koszalinie, to będzie o czym opowiadać, będzie o czym porozmawiać. Pytanie od pana Kuby. Pan Kuba Banaszak. Serdecznie witam, panie Kubo. Dlaczego w rytmie PA nie zaleca się defibrylacji? Może Jerzy? No tak w dużym uproszczeniu, bo z elektrycznego punktu widzenia to nie serce jest chore. To tak najszybciej chyba jakbym mógł odpowiedzieć. To możemy już iść. Możemy iść do następnego. Dobrze, bardzo dziękuję. Panie Kubo, pozdrawiamy najserdeczniej. Idziemy dalej z pytaniami, już idziemy dalej. Aha, tu znowu jest Michał, tak więc mam nadzieję, że przejrzymy szybko te pytania. Bardzo będę wdzięczny za kwestie związane z poinformowaniem mnie, że jakiegoś pytania nie udzieliłem. Słuchajcie, Marcin Gbiorczyk, leszczyński ratownik koordynujący pracę SOR-u, napisał uwolnić AED. Za chwilkę w podsumowaniu będzie dla obywateli, dla zarządzających, dla całej naszej przestrzeni publicznej będziemy chcieli w 2 zdaniach rekomendować rozwiązania, ale już teraz zachęcam do tego, żebyśmy się panowie zastanowili, jak te uwalnianie AED powinno się odbywać. Słuchajcie, drodzy panowie, pani Dorota Bednarczyk zadała bardzo według mnie trudne pytanie. Ja nie do końca znam odpowiedzi na nie, ale mam ekspertów. Co robimy z AED po zakończonej akcji? Dziękujemy pani Doroto. To znowu ja się tylko wtrącę, nie wiem co robimy u nas, to ja szybko ze swojego punktu widzenia widziałem to w na przykład Kopenhadze, mogę powiedzieć, działający bardzo system, strasznie mi się to spodobało. W Kopenhadze bardzo często angażuje się do tego taksówkarzy. No to jest rozwiązanie systemowe, defibrylator w samej Kopenhadze trafia do centrum, tamtejszego centrum powiadamiania ratunkowego, zawieziony normalnie w papierowej torbie przez taksówkarza. Tam jest taki, przepraszam za określenie, magazynier, nazwijmy to, na dyżurze, który przysposabia, czyli zgrywa z urządzenia pamięć całą, wymienia elektrody,
Jeżeli trzeba, wymienia baterię, pakuje i ten sam taksówkarz odwozi to urządzenie na miejsce i montuje i powiadamia CPR o tym, że zainstalował to urządzenie. Jak to rozliczane jest, te systemy, jak to jest zrobione, to już jest pełne rozwiązanie, nie będziemy tutaj tracić czasu, ale na przykład w Kopenhadze, w Danii jest to rozwiązane poprzez używanie taksówkarzy, którzy gdzieś tam za to też oczywiście dostają gratyfikację. W bardzo prosty sposób zrobione. Panowie, coś jeszcze do tego kwestii, jakieś techniczne sprawy? Jeżeli nie, no to idziemy dalej z pytaniami. Mam nadzieję, że one jeszcze jakieś się za moment pojawią. Ja jeszcze sobie zerknę w swoje notatki. Tutaj zdaje się, że Tomasz pytał jeszcze o jedną kwestię. Czy Jacku, przepraszam, no bo w końcu nie odpowiedzieliśmy na to pytanie, co zrobić z tym AED po akcji. Tak, jeżeli chodzi o co zrobić z AED, to wszystko zależy od urządzenia. Najlepiej skontaktować się z dostawcą tego urządzenia, ponieważ w niektórych urządzeniach wystarczy wymienić elektrody i one przechodzą taki self-service, czyli wewnętrzny serwis i już nic nie trzeba więcej zrobić, ale są urządzenia starszej daty, które jednak muszą być wysłane do dostawcy czy do producenta i tam musi być wykonany serwis. Także najlepiej skontaktować się z dostawcą urządzenia, który to AED nam dostarczył, czy od którego go kupiliśmy. Jest Grzegorz? Na szczęście. Tak, ja też ze swojego doświadczenia, bo można powiedzieć, że możemy mieć do czynienia, tak w skrócie można powiedzieć, 3 przypadki na szybko. Straże OSP bardzo często używają, więc oni się zaopiekują swoim urządzeniem, czy PSP też, przepraszam, więc straże się opiekują oni, używają to urządzenie. Mamy do czynienia z defibratorami w zakładzie pracy i zazwyczaj właśnie to jest to, co powiedział Dawid, i to, jeżeli defibrator został użyty na terenie zakładu pracy, no to jakby są osoby odpowiedzialne, które tym się zajmą. Największy problem będziemy mieli w tych publicznych defibratorach, można powiedzieć, tak? I jeżeli to jest na terenie publicznym, ja znam 2 rozwiązania właśnie na przykład z Gdańska czy Białegostoku, gdzie robiliśmy taki projekt publicznych defibratorów, gdzie Straż Miejska jest w to zaangażowana, bo też tam operatorzy na przykład monitoringu miejskiego pracują, więc jakby za automatu wysyłają patrol na miejsce zdarzenia i oni przyjmują ten defibrator później i doprowadzają w kontakcie z dystrybutorem, czy doprowadzamy ten defibrator do stanu używalności. Z takich przypadków, które gdzieś mi się jeszcze rzuciły, były przypadki, że zespół ratownictwa medycznego zabrał ze sobą ten defibrator, po prostu użyty w publicznym miejscu, oni zabrali go ze sobą i jak mieliśmy telefon na przykład właśnie z SOR-u, że mamy tu wasz defibrator, proszę go tam tu odebrać i tak dalej, nie? Więc jakby rzeczywiście nie ma takich systemowych, warto w tych projektach miejskich, jak Koszalin się, który tutaj chwalił, właśnie pisze, że zabiera to ZRM, więc to trzeba od razu przemyśleć w momencie, kiedy tworzymy taki projekt lokalny, bo to są lokalne projekty, kto się tym defibratorem opiekuje, kto pamięta o tych wymianie elektrod, baterii, kto ten defibrator ma przejąć po użyciu. Okej, bardzo serdecznie dziękuję. Słuchajcie, ja się też zgłoszę do odpowiedzi w jednym temacie, jeżeli jeszcze mogę, ponieważ co prawda niewiele osób decyduje się na prywatny zakup defibrylatora, taki zupełnie prywatny, ale są takie osoby, być może są tu z nami. Też warto to powiedzieć, też z własnego doświadczenia, jeżeli już użyjecie defibrylatora do działania ratunkowego, to możecie zwrócić się do wojewody o zwrot poniesionych kosztów z tytułu prowadzenia działań ratowniczych. I to też jest ważna informacja, bo mówmy się, elektrody nie kosztują złotówkę, choć bardzo byśmy chcieli, one są troszkę droższe i jeżeli faktycznie gdzieś tam dla kogoś użycie defibrylatora i pojawiłby się jakiś cień wątpliwości, bo to kosztuje i kurczę, no może jednak poczekam na tą karetkę, no nie, jeżeli użyjecie prywatnego sprzętu, spokojnie możecie wystąpić do wojewody i wojewoda wam zrefunduje koszt elektrod, przerobiłem to na własnej skórze, tak zwracają środki. Jerzy, bardzo proszę, twoje zdanie jest bardzo ważne, bo ty krakowski program dostępu do defibrylacji znasz może nie na wylot, ale bardzo dobrze. Jakie są twoje spostrzeżenia? Ja spotkałem się z pewnymi wątpliwościami w interpretacji wojewody kilka lat temu co do tego zapisu, więc myślę, że tu dobrze byłoby pokazywać też dobre praktyki i odnosić się do rozwiązań, czy jakby do przypadków, gdzie to zadziałało. Bo ja swego czasu Urząd Wojewódzki również o to pytałem i ta interpretacja była negatywna, no ale do tego też wracamy, nie? To są takie rzeczy, które próbujemy czasami gdzieś tam podnieść ponownie
i myślę, że jest to sprawa do nagłośnienia w takim sensie, że to rozwiązanie może fajnie działać, bo powinno być dokładnie tak jak Ariel mówi, z tego rozwiązania skorzystał. Mazowiecki Urząd zwraca, potwierdzam, tak jak mówię, na swojej skórze też dwie osoby, które gdzieś tam o to mnie pytały, o tą procedurę, również skorzystały z takiego zwrotu wykorzystania trochę bardziej zaawansowanej apteczki przy wypadku i skorzystania również z defibrylatora, które miały u siebie na pokładzie, więc na Mazowszu na pewno to rozwiązanie jest ok i na szczęście nie wymaga to bardzo dużej komplikacji. Warunek faktycznie gdzieś to musi być zapisane w karcie, że faktycznie świadkowie zdarzenia prowadzili takie działania i było użyte AED wcześniej, ponieważ musi być na to jakaś podkładka i pracownicy urzędów wojewódzkich to po prostu weryfikują. Jurku, Techniczne rzeczy. Słucham, kolejna osoba tam chciała coś ja powiedzieć. chciałem tylko skomentować, że Jurku twierdzisz, że wojewoda małopolski nie zwróci mi za elektrody z ostatniej akcji w Słomnikach? To my tobie damy. Dobrze, że Oddamy pytasz. tobie. Nie chcę się odnosić do tego pytania, dlatego że ja to pytanie zadałem czysto teoretycznie i kilka lat temu, w związku z czym nie umiem się odnieść do tego, jakby się zachował aktualny urząd wojewody. Myślę, że masz idealną okazję do tego, żeby sprawdzić. Skoro użyłeś AED w ostatnich kilku dniach na terenie naszego pięknego województwa, to serdecznie Cię zachęcam do tego, żebyś skorzystał i, że tak powiem, daj mi znać i może nam to wszystkim, czy się faktycznie udało, bo to jest dobry pomysł, tak? Jakby powinniśmy to robić, powinniśmy się tymi doświadczeniami też dzielić, no właśnie z takich praktycznych akcji. Dzięki. Pan Patryk Lewandowski, panie Patryku, fajnie, że pan z nami jest. To wielka frajda gościć tyle ciekawych osób dzisiaj z nami. Pytanie, RKO, użycie AED, a transport poszkodowanego na przykład z trudnego terenu, na co zwrócić uwagę? Dawid, może ty, bo ty masz... Pytam o Dawida, dlatego że jak Dawid często dolatuje do ZRM-ów, jesteście w bardzo trudnych sytuacjach, w trudnych warunkach, to może twoje doświadczenie tu się okaże cenne. Ja wiem, że powiesz, że jesteś na Pomorzu, a nie tam, gdzie jest ratownik 4 czy Kokotów, ale myślę, że jakieś doświadczenia masz. No, faktycznie tego transportu z trudnego terenu nie mamy zbyt, że plażę można nazwać trudnym terenem, to rzeczywiście, ale znaczy jakby po Jeziorze Drawskie też jest bogate w rzeki i jeziora, to też czasami się zdarzają trudne transporty, natomiast nie mam doświadczenia z użyciem AED, mam doświadczenie z użyciem defibrylatora manualnego, takiego, z którego my korzystamy i my mamy tą możliwość, o której mówił tutaj Jurek wielokrotnie, my mamy możliwość monitorowania tego pacjenta, więc jeżeli korzystamy z takich defibrylatorów, natomiast w przypadku AED myślę, że tutaj też nie powinniśmy się fiksować tylko i wyłącznie na urządzenie. Pamiętajmy, że cały czas zostaje nam ocena poszkodowanego. Musimy cały czas wracać do tego, w jakim stanie jest poszkodowany. Jeżeli u niego zdiagnozujemy, że nie reaguje i nie oddycha, bądź nie oddycha prawidłowo, no to wdrażamy resuscytację i używamy defibrylatora AED. I to jest takie chyba podsumowanie tego wszystkiego. Jasne. Pytanie od pana Jędrzeja. Panowie, którzy bezpośrednio sprzedają sprzęt, zajmują się tymi rzeczami, czy warto kupować przejściówki do podłączenia elektrod z naszego AED do karetkowego, skoro przeważnie i tak ZRM nakleja swoje elektrody? I ja tu powiem, panie Jędrzeju, że na naszym terenie lokalne AED są tak kupowane, żeby pasowały końcówki do naszych lifepacków 15. I często jest tak, jak ktoś chce kupić w przestrzeni publicznej AED, przychodzą do nas i pytają, co my byśmy mogli rekomendować. No i my rekomendujemy na własnym doświadczeniu. Działa to u nas to tak, a jak to powinno wyglądać, panowie, z waszej strony? Znaczy, Grzegorz? ja może powiem tak karetkowo. Problem jest taki, że kupimy przejściówkę, która kosztuje parę złotych. Sam nabyłem do defibrylatora takie dwie przejściówki do dwóch najpopularniejszych defibrylatorów dostępnych na rynku karetkowych, czyli do Cola i do Lifepacka. Tylko że trzeba sobie uświadomić, że ta przejściówka, która nie jest za złotówkę, ona pojedzie razem z tym pacjentem i raczej już do nas nie wróci. Więc de facto powinniśmy mieć ich też całą szufladę. Więc ja osobiście uważam, że to jest bez sensu. Zupełnie moja prywatna opinia i rekomendacja bez sensu. Z pewnością ułatwi nam to działanie, przy czym pamiętajmy też, że elektrody przyklejane, elektrody typu combo, one mają też ograniczoną liczbę wyładowań, które mogą wykonać i też w pewnym momencie i takie będziemy zmieniać dla ich lepszej efektywności. Co prawda jest to kilkanaście wyładowań i one są dość długotrwałe, niemniej jednak takie przeklejenie elektrody zajmuje sekundę, obniży koszty o tam powiedzmy 200 zł całej akcji ratowniczej, niemniej jednak
te elektrody i ta przejściówka to chyba nie jest największy nasz problem. Najważniejsze, żeby to AED w ogóle było dostępne. Panowie, proszę Grzegorz, ja wkleję jedno pytanie, bo jest arcyważne, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Super, proszę uprzejmie. Tak, ja się też do tego nie znam jeden powiat w Polsce, gdzie rzeczywiście zrobiliśmy w ten sposób, gdzie przejściówki dostarczyliśmy do karetek. I one jeździły w karetkach, bo ci ludzie wiedzą, kiedy ją użyć, jak i tak dalej, więc nie przy każdym defibratorze, tylko w karetkach mają przejściówki do różnych defibratorów i wiedzą, że mogą sobie takie co użyć. Ale zgodzę się też z Arielem, że w wielu przypadkach zespół ratownictwa medycznego chce przykleić swoje elektrody i to nie jest jakiś koszt, o którym możemy mówić, że ta przejściówka nam zaoszczędzi nie wiadomo co. I ja bardziej słyszę, i tu chciałbym obalić mit taki trochę, bo też słyszę, że często OSP mówi o tym, że chce mieć taki defibrator, który mają koledzy z karetki, bo jak oni przyjadą na miejsce, jak oni użyli AED, to oni dadzą im elektrody. To nie działa w tą stronę, nie? Czy działa w tą stronę, że jeżeli ja mam elektrody od defibratora AED i przyjedzie zespół ratownictwa, który tam pasuje, albo mam przejściówkę, to zadziała, ale te elektrody z manualnych defibratorów przepniemy. Użyć możemy użyć, ale te defibrilatory robią autotesty i w trakcie tych autotestów ten defibrylator AED nie rozpozna, że to są jego elektrody i będzie wywołał alarm i będzie rozładowywał baterię na przykład. Nie? Więc to nie zawsze działa w dwie strony, więc to działa w stronę, kiedy używamy AED przy pacjencie i ona pojedzie, te elektrody pojadą z pacjentem z zespołem ratownictwa medycznego. Ekstra. Panowie, pojawiło się bardzo ważne pytanie. Kamil takie pytanie zadał. Panowie, kto waszym zdaniem powinien prowadzić zajęcia z pierwszej pomocy w szkołach podstawowych, które w najbliższym czasie chce wdrożyć Ministerstwo Edukacji? Mam na myśli, czy osoba medyczna, na przykład ratownik medyczny, czy nauczyciel po szkoleniu. I trochę zanim pozwolę się, i proszę każdego z was też, żeby się wypowiedział, to znowu wrócę do wydarzeń sprzed tygodnia, kiedy rozmawiałem z panem dyrektorem, pan dyrektor podzielił się swoimi spostrzeżeniami związanymi z tymi informacjami, które do niego docierały z różnych źródeł, odnośnie czy to tak, czy siak, czy inaczej. I teraz może znowu wracając do tego, z czym byśmy chcieli naszych widzów i słuchaczy dzisiaj wypuścić po tak długiej audycji, to jakie to powinny być rekomendacje do tego, żeby takie szkolenie z pierwszej pomocy w podstawówkach było realizowane. Tu zachęcam was do naprawdę dużej aktywności, by odpowiedzieć na to pytanie panu Kamilowi, któremu ogromnie dziękuję za tę kwestię. Jerzy, może zaczniesz? Wydaje mi się, że możemy oczywiście się podzielić opiniami, ale ja przede wszystkim w tym aspekcie rozdzieliłbym opinię od faktów, bo każdy z nas może mieć jakiś konflikt of interest, jeśli chodzi o to, jaką grupę reprezentuje, w jakie projekty jest zaangażowany, więc myślę, że każdy może mieć po prostu bardzo odmienne doświadczenia z tym związane. No ja patrzę w stronę badań naukowych, bo to pytanie już niejednokrotnie badacze sobie zadali i mamy wyniki badań, że przynajmniej w zakresie nauczania pierwszej pomocy czy podstawowych zabiegów resuscytacyjnych nie ma wyższości skuteczności nauczania przez personel medyczny czy przez personel niemedyczny. Co to oznacza, że dobrze przygotowany merytorycznie i dydaktycznie kurs instruktorski dla osoby, która nie ma wykształcenia medycznego, jest wystarczającą podstawą do tego, żeby ta osoba prostych elementów związanych z algorytmem udzielania pierwszej pomocy mogła nauczać i to potwierdzono. Wydaje mi się też, że należy patrzeć na największych. Skoro w zakresie merytorycznym powołujemy się na wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji i żaden z nas tutaj nie będzie ich kwestionował, no to warto też zwrócić uwagę na te rozdziały metodyczne czy inne stosowane rozwiązania. Zarówno Europejska Rada Resuscytacji, jak i Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne jednoznacznie promuje szkolenie na poziomie oczywiście podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, udział instruktorów, którzy nie mają jakiegoś ogromnego backgroundu medycznego, albowiem nie jest to niezbędne, żeby nauczyć tych elementów skutecznie. W związku z czym wydaje mi się, że warto popatrzeć na największe organizacje na świecie, które się tym zajmują. Jednoznacznie wynika z tego, że nie ma takiej potrzeby. Możemy oczywiście się zastanawiać, do jakiego etapu i od którego momentu, nie? Bo to jest kwestia oczywiście wiarygodności, doświadczenia. To jest też tak, że są pewne sytuacje, kiedy jest jakaś realna korzyść z tego, że to jest osoba, która wykonuje dane czynności na co dzień. Natomiast biorąc pod uwagę
chociażby dostępność do personelu medycznego w Polsce, co często podnoszono właśnie w tych badaniach, że przede wszystkim nastawienie jest na to, żeby tych szkoleń było dużo, żeby one się wydarzały często. No i nie zawsze personel medyczny będzie mógł to zrobić. Kolejny aspekt to to, że personel medyczny nie jest przygotowany bardzo często w toku swojego kształcenia do tego, żeby nauczać w sposób skuteczny. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o ratowników, ale mówimy o różnych zawodach medycznych. To jest drugi aspekt, w związku z czym może się okazać, że to jest świetny klinicysta i naprawdę specjalista w swoim fachu, aczkolwiek no nie ma odpowiedniego przygotowania do tego, żeby się tą wiedzą dzielić na poziomie pierwszej pomocy. No i trzeci aspekt, który trzeba tutaj też podnieść, no pytanie, kto jest odbiorcą po drugiej stronie. Pojawiały się tutaj na czacie pytania, kto powinien uczyć pierwszej pomocy w szkole. No przede wszystkim ktoś, kto wie, jak pracować z dziećmi. I to wydaje mi się, że jest najważniejszy aspekt. Oczywiście idealnie, żeby to był nauczyciel czy nauczycielka, która równocześnie jest ratowniczką, pielęgniarką, ratownikiem, lekarzem, lekarką. To byłoby absolutnie cudowne, aczkolwiek takie sytuacje się nie zdarzą. Więc jeżeli mogą uczyć razem i mamy takie narzędzia, to pewnie byłoby to bardzo skuteczne. Ale ja generalnie podsumowując, jestem zdania, że po dobrym przygotowaniu merytorycznym i metodycznym, na takim bardzo podstawowym poziomie, chciałbym, żeby uczyli również nie medycy, bo to bardzo często są osoby wykształcone i doświadczone na poziomie KPP i wydaje mi się, że naprawdę każdy z nas może sobie ze swojego środowiska wyobrazić świetnych strażaków, świetnych goprowców, nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa, którzy takie naprawdę proste rzeczy podstawowe mogliby przekazywać samodzielnie, co najwyżej będą mieli numer telefonu do jakiegoś medyka, praktyka, jeżeli będą mieli jakieś tam pytanie, wątpliwość, to będą mogli podpytać. Okej, panowie, odnośnie tych rekomendacji, zgadzacie się z Jerzym, to idziemy dalej, czy ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia? Dawid, bardzo proszę. Myślę, że Jerzy wyczerpał, ja tu chciałbym coś dodać, ale jakby z każdym kolejnym akapitem Jerzy mówił już prawie o wszystkim, więc ja tylko chciałbym poprzeć obiema rękami, się pod tym podpisać, że tak naprawdę odpowiada nam matematyka, bo bardzo fajnie jest marzyć o tym, żeby te szkolenia były prowadzone za każdym razem przez grupę specjalistów. Natomiast nie jesteśmy w stanie zastępowalności kadr jakby w naszym środowisku, już nawet nie tylko w Polsce, ale wszędzie na świecie niedobór kadr medyczny jest problemem i tak naprawdę możemy chyba 2 kraje w tej chwili, Japonię i Szwajcarię, wymienić, które mają przyrost kadry względem mieszkańców, a nawet Skandynawia ma problem z utrzymaniem kadry na poziomie. Więc jakby zapomnijmy o marzeniu, że medyków będzie tyle, że jeszcze będą uczyć na każdym poziomie, a tak naprawdę w szkole, to co powiedział Jerzy, w nauczaniu dzieci, kluczowa nie jest wiedza medyczna, tylko kluczowe jest podejście pedagogiczne. Jakby zgadzamy się w 100%, myślę wszyscy, że znamy wielu cudownych medyków, każdy z nas na uczelni miał cudownych lekarzy, cudownych ratowników, kolegów pielęgniarek, z którymi pracowaliśmy, ale jak przychodziło co do prowadzenia zajęć, to nie byli w stanie przekazywać tej wiedzy dalej, ponieważ nie mieli tego daru, nie mieli tej łatwości i nie umieli nawiązać kontaktu, relacji z tym uczniem. Dlatego najistotniejsze są cechy jednak dydaktyczno-pedagogiczne. No i tutaj kluczowe będzie to, co też Jerzy powiedział, słuchajcie, czyli trwałość tego procesu edukacji. Czyli nas nie interesują jednorazowe zrywy napoleońskie, tylko nas powinien interesować proces ciągły i trwały od wieku przedszkolnego do wieku dojrzewania, do czasu podjęcia pracy zawodowej. I taki człowiek stymulowany prostym szkoleniem, naprawdę prostym, ale regularnie przez długi okres czasu, nie musi być szkolony przez turbomedyka, może być szkolony naprawdę przez nauczycieli przez większość swojego życia, wyjdzie z tą bardzo bazową, podstawową wiedzą, a przede wszystkim, słuchajcie, wyjdzie z tym, co jest najistotniejsze, bo empatia, jeszcze raz empatia, będę się tego czepiał, że my przede wszystkim musimy mieć bezwarunkowy odruch, chęć pomagania drugiemu człowiekowi. I tak naprawdę to będzie kluczem do wytworzenia całej tej warstwy społeczeństwa. Dawid, ty chciałeś jeszcze zabrać w tej kwestii głos. Proszę uprzejmie. Zdecydowanie. To jest w ogóle temat, słuchajcie, na osobny live i moglibyśmy tutaj o tym rozmawiać godzinami. Do takiej dyskusji też w mediach społecznościowych zaprosiłem, więc zachęcam grono tutaj spotkanych osób do tego, żebyśmy kontynuowali tą dyskusję. Natomiast ratownik medyczny nie jest przygotowany do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy na takim poziomie, na jakim przygotowany do zajęć, prowadzenia zajęć, generalnie przygotowaniem dydaktycznym jest nauczyciel. I łatwiej nauczyciela nauczyć podstawowych zasad pierwszej pomocy, niż ratownika medycznego nauczyć dobrze prowadzić zajęcia. Jestem dyrektorem na kursach BLS-u i znam wielu świetnych instruktorów BLS-u, którzy nie są ratownikami medycznymi,
a radzą sobie naprawdę wyśmienicie. Poza tym jest to prawnie uwarunkowane, kto może prowadzić zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jest to ratownik medyczny, lekarz systemu, pielęgniarka systemu, bądź nauczyciel przygotowany do tego podczas specjalistycznego kursu. I program tego kursu wraz z rozkładem godzinowym, zakresem tego kursu również został stworzony i kto jest zobowiązany do prowadzenia takiego kursu? Medycy, ratownicy medyczni, lekarze systemu, pielęgniarki, więc to my będziemy kształcili nauczycieli do tego, jak mają prowadzić zajęcia, a oni w zakresie umiejętności miękkich i przekazywania tej wiedzy w odpowiedni sposób dydaktycznie są do tego zdecydowanie lepiej przygotowani. Zgadzam się z Jurkiem, zgadzam się z Maćkiem, podpisuję się pod tym obiema rękoma. Jest i Grzegorz. Ja tylko też potwierdzę wszystko, co mówili koledzy i super, że mamy tu zgodność, ale to jest temat, który można poddedykować live. Masz już 2 nowe tematy, Jacek, Tak jest. o czym można rozmawiać i ja tylko dodam tyle, że patrząc też na edukację dzieci i dorosłych, to są jakby 2 różne metodyki nauczania i zupełnie jedni sobie radzą z dziećmi, inni sobie świetnie radzą z dorosłymi. Więc jakby też patrząc na to, że co byśmy nie uczyli, to warto też to wziąć pod uwagę, że ten kurs, który jest przygotowany na przykład dla dorosłych i prowadzony w zakładzie pracy, wcale w szkole, szczególnie w tych młodszych klasach, nie będzie dopasowany do tego, co powinniśmy przekazywać dzieciom. Słuchajcie panowie, zanim wejdziemy na nasz ostatni etap podsumowania, 260 osób słucha. Drodzy Państwo, naprawdę ja jestem dzisiaj wzruszony i może tego nie widać, ale mam ogromną frajdę, że jesteście dzisiaj z nami. Jest z nami pan Krzysztof Skoczek, który napisał dosyć długi, w dobrym tego słowa znaczeniu akademicki wywód. Pan napisał tak: dobry wieczór, aktualnie prowadzę badania m.in. w zakresie dzisiejszego tematu. Z niektórymi z panów ostatnio miałem przyjemność rozmawiać. Dziękuję bardzo. Ankietę diagnozującą stan wiedzy społeczeństwa na tę chwilę wypełniło 1300 osób. I tu prośba, drodzy Państwo, panie Krzysztofie, proszę wskazać link, zróbmy prywatne, proszę dajcie panu Krzysztofowi dane, żeby było więcej wiadomo, na czym stoimy. Na pytanie, czy znasz zasady użycia AED, odpowiedzi zdecydowanie tak, prawie 40%, raczej tak, prawie 30%, potrzebuje edukacji w tym zakresie, 40% odpowiadających na tę ankietę. 40% mówi, potrzebuje pomocy. Panie Krzysztofie, ja dziękuję, że pan zrobił badanie marketingowe, bo dla przedstawicieli dzisiaj tych wszystkich firm i jest Mirela i inne firmy szkolące, ten pan Krzysztof zaraz zrobił kawał dobrej roboty, więc pomóżcie, idźcie dalej w tym kierunku, współpracujcie z naukowcami. Czy AED można użyć u osoby z szczepionym ICD? Tak, 16% nie, 31%. Nie wiem, 52%. I dalsze pytania, którego tutaj już się nie zmieściły, panie Krzysztofie, ale zachęcam do komentarzy. Te dane są przerażające. Te dane są przerażające i dziękuję panu, panie Krzysztofie, że pan podjął się tej kwestii. Szacun wielki dla pana. I zapraszam pana do dyskusji, jak już będzie pan miał zamkniętą tą całą ankietę, to jak będziemy rozmawiać o kolejnych odcinkach, to ma pan od razu gwarantowane miejsce jako gość w NT Live, bo zrobił pan świetną robotę. Ja nie spodziewałem się dostać takiego ćwieka w redakcyjną głowę. Dzisiaj od pana dostałem. Dziękuję za pracę. Mnóstwo ciekawych komentarzy. Proszę, Ariel, ja jestem przerażony. To są dane, które tak naprawdę odzwierciedlają stan społeczeństwa i myślę, że nie tylko naszego. Wystarczy wejść na pierwszy kurs pierwszej pomocy i zapytać ludzi o to samo i dokładnie takie uzyskamy informacje. Niestety dużo częściej, dużo chętniej sięgamy w tej chwili w naszych smartfonach do TikToka i różnych innych durnych, przepraszam, ale źródeł i szukania nie wiadomo czego, zamiast w XXI wieku, kiedy mamy nieograniczony dostęp do wiedzy, nieograniczony, najlepszą sytuację w ogóle w historii ludzkości, jeżeli chodzi o dostęp do wiedzy, nie znajdujemy tego, co tak naprawdę może nam uratować życie i tego, co jest dla nas przydatne. Nie chce się, po prostu nie chce się szukać tej wiedzy, łatwiej zadać pytanie i liczyć na to, że ktoś nam na to pytanie odpowie,
aniżeli samemu czegokolwiek poszukać. I to jest bardzo smutne. Naprawdę webinarów, kursów online, kursów stacjonarnych, materiałów one-pagerów na stronach Polskiej Rady Resuscytacji jest po prostu tyle, że to jest naprawdę 25 sekund szukania w sieci i znalezienie odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania w tym zakresie. I to nie od kogoś sobie tam randomowego z sieci, tylko rzeczywiście u źródeł takich, które są źródłami naukowymi. No ale takich trochę też czasów dożyliśmy, nie tylko w zakresie pierwszej pomocy, tych takich naprawdę czynności, które mogą uratować naszych bliskich i nas samych, tylko w wielu innych zagadnieniach, ale to znowu temat na kolejny. Na trzeci webinar. Tak, zrozumiałem, będzie. Dobrze. Panowie, czy chcecie się jeszcze do tego odnieść, do tych statystyk, bo to był strzał, to był gruby strzał i ja myślę, że będzie to temat do dyskusji. Jerzy, myślę, że tutaj podyskutujemy na ten temat. Dziękuję za zaproszenie do Krakowa. Jak się spotkamy na żywo jesienią, to tym bardziej, ale do tego czasu mam nadzieję, że będzie możliwość rozmawiania nie raz jeszcze na ten temat. Ale ja dodam jeszcze jedną rzecz, która jest ważna dla mnie. Napisał do nas Paweł Brożyna. Paweł Brożyna również Koszalin, również współtwórca tego projektu, o którym wcześniej rozmawiałem. Również przerażająca wiadomość. Cześć Jacek, fajny macie dzisiaj odcinek. No tak, no fajny jest. Postaram się dzisiaj uczestniczyć, bo temat jest mi bardzo bliski. Jak zapewne wiesz, w Koszalinie mamy z budżetu obywatelskiego programu PAD. Od początku funkcjonowania, czyli jakieś 2 lata, były 2 kradzieże AED, jeden odzyskany, drugi niestety zniszczony, ale odkupiony przez miasto. Do tej pory naliczyliśmy 3 NZK w bliskiej odległości od AED i niestety urządzenia nie były użyte. Osobiście byłem przy 2 z tych NZK w ramach ZRM. Mimo tego, że w ramach wdrażania systemu PAD w Koszalinie były prowadzone darmowe szkolenia, świadomość społeczeństwa jest na zbyt niskim poziomie. Aktualnie ja osobiście zaoferowałem się, że mogę za darmo przeprowadzić szkolenia 2 godziny z użycia AED. Na razie czekam na odzew społeczeństwa. Nakręciłem taki mały materiał promocyjny zgodnie z aktualnym trendem, czyli TikTok. Ten link już się w tym momencie pojawia w komentarzach, pani Jagoda go załącza. Dziękuję Tobie, Paweł, szacunek i jest mi przykro, że coś takiego się dzieje, że ludzie nawet nie chcą z tego korzystać i Ty nie powinieneś wykonywać pracy za darmo. Jak każdy z nas masz swoje obowiązki i swoje zadania, każdy chodzi do pracy i poświęca swój czas, żeby mieć za to wynagrodzenie. Panowie, jakiś komentarz do Pawła Brożyny? Ja myślę, że przede wszystkim brawo dla Pawła, dla ekipy koszalińskiej, ale odnieście się do tego, bo myślę, że to jest ważne. Zarówno kradzież AED, brak uczestniczenia w kursach, no i taka też trochę, no niekoniecznie dobra obywatelska postawa, bo zaraz Maciej o tych obywatelskich postawach będzie trochę mówił pod kątem może jeszcze Danii, ale co wy na ten temat powiecie? Czy jak mogę dwa słowa, przepraszam Grzegorz, bo oprócz tego, że to jest oczywiście pewien materiał, który raz daje nam pogląd na sytuację, jak to wygląda w XXI wieku w cywilizowanym państwie, czyli ktoś po prostu kradnie urządzenie ratujące życie, to jest niewiarygodne. Natomiast z drugiej strony powinniśmy też wykorzystać takie systemy, które powstają w miastach, czyli te PAD-y tak zwane, do tego, żeby właśnie wyciągać statystykę i żeby to potem przelewać na naszych kursach, w różnych publikacjach, żeby zachęcać też inne miasta do tego, żeby lokowały u siebie takie systemy, bo one realnie mogą przynosić efekt. Także to jest też apel do wszystkich osób, które tworzą takie PAD-y w miastach ogólnodostępnie, żeby wyciągać statystykę, żeby spoglądać, jak ten system działa. Super, że on jest, ale zobaczmy, jak on działa. Koszalin to już zaczął robić. Bardzo dobrze, na razie ta statystyka jest, tak jak mówiłeś Jacek, no pozostawia wiele do życzenia, natomiast to daje też sygnał społeczeństwu. Słuchajcie, jesteśmy, są defibrylatory, zobaczcie, w 3 przypadkach niestety nie zostały użyte, za 4 razem zmieńmy to, zmieńmy ten trend. Wiesz co, ja się zgodzę też z Dawidem, to znaczy ja w ogóle na to patrzę inaczej, ja się chyba cieszę z takiego badania, przede wszystkim cieszę się, że w ogóle ktoś zrobił taką ankietę. 2, Koszalin, ja mam tutaj w głowie Zieloną Górę od razu, jest kilka jeszcze innych miast w Polsce, które ten system fajnie, całościowo starają się wprowadzić. Bardziej bym na to wszystko popatrzył raczej, ja mam taki chyba inny punkt widzenia z drugiej strony, czyli jedna kradzież, okej,
myślę, że mogło to być równie dobrze zdarzenie po alkoholu i w ogóle nie przypisywałbym tego, że ktoś celowo kradł AED po to, żeby je sprzedać, tylko po prostu mogła być to osoba pod wpływem środków odurzających. Klasyczna dewastacja przypadkowego mienia, które świeciło się i było kolorowe po prostu. Czy to jest zdarzenie częste w Polsce? Wydaje mi się, że jednak nie, jak na tą ilość publicznych defibrylatorów. Czyli po pierwsze, systemy dopiero się budują i rosną. My musimy zacząć tworzyć tą warstwę społeczeństwa obywatelskiego, w której zaczynamy odpowiadać sami za siebie. Bo ja też jestem dosyć młody, mimo tego, że już mam 4 dychy i słabo pamiętam poprzedni system przed 90 rokiem. I z tego, co wiem z opowieści rodziców, z opowieści trochę starszych osób, to był system, w którym, zresztą to do tej pory pokutuje, Ariel, pracujesz cały czas, ja już powiedzmy od 2 lat czynnie nie, no przecież dalej mamy warstwę w społeczeństwie ludzi, którzy uważają, że to państwo w 100% odpowiada za nasze zdrowie. Jak doskonale wiemy, to nie jest prawda. My musimy zacząć tworzyć w społeczeństwie tą warstwę odpowiedzialności, w której my rozumiemy, że to my mamy to zdrowie we własnych rękach, to my jakby kreujemy to swoje zdrowie, dbamy o nie, ale też zabezpieczamy siebie przed incydentami. Bo pytanie, ile jest defibrylatorów? Zadajmy prostsze pytanie na kursach, które chyba każdy z nas zadaje swoim kursantom na początku. Kto w domu ma apteczkę, która kosztowała 100 zł, przynajmniej 150, jakieś proste rzeczy. I jakby konsekwencja tego wszystkiego jest taka, że my musimy przejść przez pewien etap, który zajmie nam prawdopodobnie kilka lat jeszcze, w których defibrylator, apteczka będzie tak samo ważnym elementem przestrzeni publicznej i nie do zniszczenia, jak wszystkie inne elementy, które już weszły w życie. I będzie tak samo ważnym elementem w domu, jakim jest telefon komórkowy albo, no nie wiem, Thermomix czy jakiś inny robot, który tam czyści podłogi i zbiera kłaki kota, tak? Coś w tym stylu. Dzięki. Wciąż się wydaje, że niestety defibrylator jest mniej ważny niż gaśnica samochodowa, nie? Nie ujmując niczego gaśnicą, bo są bardzo przydatne. Niemniej jednak w momencie, kiedy zaczyna się palić, to szukamy gaśnicy, a w momencie, kiedy ktoś zaczyna umierać, powinniśmy szukać defibrylatora. I tu naprawdę jest jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia dobrych. Jest lepiej, ale jeszcze dużo przed nami. Ale zobacz, Ariel, że telefon komórkowy kosztuje teraz tak samo dużo, w sensie no, jakby porównywalnie cenowo jak defibrylator AED. No. Tak, tu mówiła o tym Mirela Motyka w komentarzu. Defibrylatory są droższe, w sensie niektóre te telefony komórkowe to jest koszt 2 defibrylatorów, bo wystarczy się rozejrzeć wokół nas, kto z czym chodzi w ręku i absolutnie tu nikomu niczego nie wypominając, ale niektóre telefony z nadgryzionym jabłkiem kosztują tyle co 2 defibrylatory, dobre defibrylatory na rynku, więc tak jest. No. Ten wątek, który jest Grzegorz i za chwilkę przejdę do Jerzego, bo chciałbym nawiązać bardzo zgrabnie do tego, co powiedział Maciej. Słucham Cię, Grzegorzu, jeszcze twoje. Ja nawiążę pierwsze to pozdrowienie dla Krzysia, bo naprawdę robi mega robotę. Pozdrowienie dla chłopaków i dziewczyn z Koszalina, bo to mega robota. Ale chciałbym przy tym podkreślić jedną rzecz, żebyśmy właśnie nie spowodowali, że nie montujmy defibrylatorów, bo one giną, bo ktoś defastuje je, bo demonizujemy ten problem. Ja znam kilku przypadków właśnie z takich rzeczy. Ja defibrylatorów mamy kilka tysięcy już w przestrzeni publicznej, kilkadziesiąt, jak dołączymy do tego obiekty zamknięte, można powiedzieć. Akurat Koszalin, z mojej wiedzy, to te 2 przypadki dotyczą tego samego człowieka, który za pierwszym razem ten defibrylator ukradł, miał sprawę w sądzie i chyba powtórzył, więc może go w końcu posadzą. Znam kilka przypadków, gdzie rzeczywiście te defibrilatory zostały ukradzione po to, żeby wystawić je gdzieś w Lombardzie i na Allegro i sami odzyskaliśmy z 4 czy 5 sztuk właśnie z takiej platformy. Jest baza defibrylatorów, po numerach fabrycznych łatwo można sprawdzić, do kogo należał defibrylator i w ten sposób odzyskaliśmy też te defibrilatory, ale mówię, znam 10 przypadków z 10 ostatnich, czyli 11-12 lat, odkąd się tym zajmuję w Polsce, więc ten promil i statystyka jest bardzo niska i dzisiaj, jeżeli mamy projekty miejskie, to zawsze powtarzam, słuchajcie, niewiele kosztuje ubezpieczenie tego defibrylatora i jak ma zginąć ukradziony, to lepiej z tego ubezpieczenia można to odkupić, to są grosze, niż nie założymy tych defibrylatorów, bo wie pan, skradną, ukradną, zniszczą, po co nam to, nie? Więc myślę, że warto tutaj mówić o tym, że to jest znikomy problem tak naprawdę. Jasne.
I właśnie ten wątek, który rozpoczął Maciej, o Danię jeszcze zapytam, bo tam też jest jeden wątek nie do końca przez Ciebie wypowiedziany, a jak wiesz, ja ze Skandynawią trochę tam mam wspólnego, niewiele, ale jednak trochę. Jerzy, Ty chciałeś powiedzieć o takich rekomendacjach i może tu już się zbliżamy pomału do tego naszego podsumowania, ale te rozwiązania, rekomendacje, no i właśnie dla kogo? Czy ta poziom legislacyjny, czy jakiś dyrektor pogotowia, i każdy obywatel powinien być odbiorcą czegoś takiego, albo co powinien zrobić? To jakie są Twoje pomysły na to, żeby stan rzeczy zmieniać, żeby poprawiać naszą rzeczywistość, a mówię to w kontekście fundacji, której tam też maczasz swoje ratownicze palce, o której za chwilkę będę chciał, żebyś 2 zdania powiedział, ale najpierw proszę Cię, żebyś się odniósł do jakby Twojego wątku, którego jesteś autorem. Dobra, to wiesz co, to generalnie, bo w międzyczasie jeszcze przeglądałem tutaj pytania i znalazłem jeszcze odpowiedź. Dobrze, to bardzo się cieszę. A jak wystarczy czas, to się odniosę do pozostałych. Mam wrażenie, że to pytanie, które się teraz pojawiło, no w jakiś sposób nawiązuje, tak naprawdę puentuje temat, który się pojawił przed chwilą, to znaczy głównie do tego, co powiedział Maciek, że każdy z nas na różnych poziomach odpowiedzialności ma różne zadania i to zresztą się też pojawiało dzisiaj na czacie, że potrzebujemy inicjatyw oddolnych, ale inicjatywy oddolne nie zawsze pomogą nam zrealizować systemowe podejście do problemu. W związku z czym no, ja osobiście nie wyobrażam sobie Ministerstwa Zdrowia, które nie jest zaangażowane w program dotyczący rozwoju sieci AED i wydaje mi się, że mamy też dobry moment w Polsce, żeby o takich rzeczach rozmawiać. Nie umiem sobie wyobrazić, że dyrektor pogotowia na terenie własnego rejonu operacyjnego nie będzie zainteresowany wspieraniem czy prowadzeniem tego typu kampanii, no bo na całym świecie tak jest, że to nie tylko praca dla dysponenta, praca zespołu ratownictwa medycznego, ale szereg różnych działań właśnie od dostarczania danych, niejednokrotnie poprzez weryfikowanie tych miejsc, kontrole, różne kwestie dotyczące właśnie programów publicznego dostępu do defibrylacji są w rękach służb, które się tym zajmują i bardzo często to właśnie lokalne pogotowia mogą być takim hubem, który będzie różne elementy szkoleniowo-systemowe koordynował i w wielu miejscach na świecie tak jest i w oparciu o pogotowie to działa, więc wydaje mi się, że to jest ogromna rola tych podmiotów, które mają realne przełożenie na to, jak to wygląda. Trochę mam też takie poczucie, że etycznie to jest obowiązek każdego medyka, żeby gdzieś tam te elementy promować i w swoim otoczeniu, nie wiem, zorganizować kurs, gdzieś komuś coś wytłumaczyć. No i też szereg tych inicjatyw oddolnych, one faktycznie nie potrafią zmienić całego systemu, no ale niejednokrotnie mamy bardzo dużo możliwości i słuchajcie, staram się z tych możliwości korzystać jak tylko mogę i to faktycznie działa. To są budżety obywatelskie, to są fundusze prewencyjne ubezpieczycieli, to są jakieś pojedyncze inicjatywy, to jest zakup AED uzbierany z 1,5% podatku. No naprawdę każdy z nas, kto słucha tego webinaru, ma jakieś małe możliwości do tego, żeby coś zrobić dla sprawy i do tego bardzo serdecznie Was zachęcam, bez względu na to, czy jesteście medykiem, czy strażakiem, czy w jakiś sposób odpowiadacie za konkretny obszar funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, czy działacie w stowarzyszeniu, czy działacie w swojej lokalnej społeczności, czy po prostu jesteście, no nie wiem, zainteresowaną osobą, czy studentem, studentką w tym obszarze. Powiedzcie mi, skąd jesteście, a znajdziemy fajny przykład na to, że w Waszym przypadku dało się to zorganizować, bo możemy sypać z rękawa przykładami, czy to budżetów obywatelskich, czy budżetów studenckich, gdzie to studenci kupowali AED, czy podmiotów, które się tym zajmują zawodowo i są powołane do tego, żeby w zakresie swojej odpowiedzialności zajmować się tematem zwiększania przeżywalności w pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniu krążenia. I dziękuję Ci faktycznie, Jacku, za przywołanie tematu. Mam przyjemność być prezesem Fundacji Ratuj Życie. Jeżeli komuś temat jest bliski, no to jakby osobiście ręczę za to, że to są pieniądze, które wydajemy na AED i potem je gdzieś instalujemy w różnych miejscach w ramach właśnie publicznego dostępu do defibrylatorów. To tyle chyba, jeśli na chwilę obecną.
Dziękuję serdecznie. Wcześniej trąciłem jeszcze kwestię związaną z Maciejem i szukam tego wątku. Mam nadzieję, że go nie zapodziałem gdzieś. Pamiętam, Maciej, sugerowałeś, żeby w tym ostatnim momencie odnieść się do nie tylko kursy, nie tylko szkolenia, nie tylko te kwestie takie twarde, które macie w Centrum Ratownictwa są ważne, ale coś jeszcze. I mam nadzieję, że do tego teraz dojdziemy, ale też jeszcze odniosłeś się do samej Danii i do tych twoich obserwacji. Czy coś na kanwie tego, co zostało jeszcze powiedziane, drogą wstępnego podsumowania chciałbyś jeszcze dodać? A ja szybko znajdę to pytanie, które mi podsunąłeś, żeby było po prostu... No to najlepiej jest z tobą rozmawiać, Jacku, o Skandynawii, bo to nie chodzi tylko o to, żeby się odnosić i mówić, że tam jest lepiej, bo to jakby ja też przepraszam, inaczej, jest inaczej. Tam jest po pierwsze inaczej, a poza tym mam wrażenie, że oni tą drogę już przeszli, to znaczy mamy możliwość nie wyważania drzwi na nowo, nie musimy tego koła wynajdować, możemy, nie mówię, że od razu pojechać, że tam potrzeba nie wiadomo ile czasu spędzić, ale podglądnąć ten system i zastanowić się, czy można coś zaimplementować z tego rozwiązania do naszego systemu. To jest to, co powiedział Jerzy i będziemy jakby się na tym opierać. Po pierwsze, no mamy badania naukowe, co do których powinniśmy się opierać, czyli jak najmniej naszych przemyśleń własnych, a jednak badania. I badania nam podpowiadają, że tylko całościowe rozwiązania, to znaczy fajnie, że my tutaj mamy wszyscy fundacje i szacunek dla Jerzego, szacunek dla każdego z was, my też próbujemy, implementujemy te rozwiązania oddolnie, natomiast tak długo jak te rozwiązania są punktowe, no one nie sprawią, że ten system nagle się odwróci, że ten trend się odwróci. One będą punktowo wyważać jakieś elementy, ale musimy pracować razem wszyscy nad zbudowaniem pełnego systemu. Ja dlatego tak mówię o tej Danii, bo tam widziałem w Kopenhadze w pełni funkcjonujący system, od tego nadzoru przez system weryfikacji, czy urządzenia działają, po system zgrywania oprogramowania, zgrywania, nawet do zgrywania rytmu, czyli całego przebiegu resuscytacji ulicznej, poprzez wysyłanie tego przebiegu, tej resuscytacji do kardiologów dyżurnych. Ja oczywiście domniemam, że takie sytuacje być może gdzieś tam czasami się nie zdarzają i nawet w takiej wspaniałej Danii, która mi się tak podoba w tym temacie, mogą być popełniane błędy. No niemniej jednak ten system jest tam dużo bardziej uszczelniony i jakby jako wzorzec, nie twierdzę, że 1:1, moglibyśmy próbować go przenieść, między innymi ze względu na tą edukację, bo ja się tutaj będę do tego cały czas odwoływał, bo to, co wszyscy tutaj już powtarzamy przez te 3 godziny, no my mamy kawał czasu wspaniałego razem, no to każdy z nas powtarza, że jakby gdzieś tam przewija się ta historia, że to AED nie było użyte, nie do końca ludzie są przekonani, czy nie do końca znajdują pomysł, co to urządzenie może robić, albo są te wątpliwości, woda, deszcz, prąd i tak dalej. No to wszystko skupia się jakby w tej bazie, czyli wychodzimy z tego punktu pierwszego, podstawowego, edukacja, rozwój jednostki, czyli społeczeństwo przygotowane na tą wiedzę, społeczeństwo odpowiedzialne za siebie, za kolegę, za tatę, mamę, wujka, ciocię, zupełnie inaczej będzie patrzeć na ten temat tej pierwszej pomocy. I jakby to będzie rozwijało to poczucie obywatelskości, poczucie wspólnoty, no i przede wszystkim zaczniemy na to patrzeć też trochę szerzej niż tylko wiesz, pierwsza pomoc, bo tutaj można to powiedzieć, no naprawdę to jest też temat chyba na kolejny webinar, czyli tak naprawdę społeczne koszty udzielania pomocy lub nieudzielania tej pomocy, tak? Czyli o tym pamiętajmy też o tym, że przecież wszyscy tutaj w tym gronie doskonale wiemy, jak ogromnym kosztem finansowym dla każdego funkcjonującego społeczeństwa czy kraju są koszty przedwczesnych zgonów, czy koszty osób, które nie są w stanie powrócić do pracy w wieku produkcyjnym ze względu na rozległe ubytki, chociażby po zatrzymaniu krążenia, tak? Jasne. Padło pytanie pośród widzów i słuchaczy dzisiaj do mnie, może no nie powinno tak być, bo nie ja jestem punktem zainteresowania dzisiejszego spotkania, jak wyglądają w Norwegii te kwestie, jak wyglądają paragrafy, który paragraf mówi o tym, że trzeba komuś pomóc. Ja się broniłem przed tym, żeby to przytoczyć. Tu nie ma takich paragrafów. Nikt nie zadaje pytania, który paragraf mówi o tym, że masz komuś pomóc, a kto nie, a który nie. Nie postrzegajmy, drodzy Państwo, nauki pierwszej pomocy czy pomagania drugiemu człowiekowi z punktu widzenia tego, czy nam coś grozi, czy nie. Po prostu pomagajmy, bo dzisiaj my, a jutro nam. Dawid, słucham. A myślę, że co tutaj może jeszcze zachęcić, bo każdy z Was tutaj siedzących i przed laptopem, telefonem wśród ekspertów spotkał się z takim pytaniem na kursach pierwszej pomocy, a co z żebrami, a co z obojczykiem, a co z omajem, i znów dochodzimy do sytuacji, w której skupiamy się na rzeczach, które są nieistotne, drodzy Państwo.
Jedno z badań przytoczonych przez Europejską Radę Resuscytacji, na 345 pacjentach tylko 1,7% doznało złamania kości podczas uciśnięć klatki piersiowej, czyli żeber i obojczyka. To jest, uwaga, 6 osób spośród 345. Naprawdę skupmy się na tym, co jest istotne. Nie budujmy kolejnych mitów w zakresie udzielania pierwszej pomocy, bo to jest całkowicie niepotrzebne. I ta edukacja powinna naprawdę iść od jak najmniejszych lat. Jeszcze jedno pytanie tylko, Jacek, padło podczas naszej dyskusji. Ile jest w stanie defibrylator AED spowodować wyładowań, jak długo powinien pracować? To też jest z punktu widzenia technicznego ważne. Przejrzałem na szybko instrukcję jednego z defibrylatorów. Czas pracy baterii to jest 800 minut, 160, zapisałem to sobie, 166 wyładowań energią 200 Joule, 106 wyładowań energią 360 Joule. Więc używajmy, dowoli, naprawdę. Kilka filmów na Netflixie byśmy obejrzeli, nie? Na tym prądzie. Śmiało, to naprawdę nie jest żadne przeciwwskazanie do tego, żeby przerwać, po jakimś czasie wyłączać. Nie, jak włączymy, działajmy, kontynuujmy do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, bo te AED naprawdę potrafią wiele. Jasne. Ariel, proszę Cię, powiedz, Ty się odnieść do tego, bo widzę, aż pewnie kipi tam w Tobie, żeby jeszcze coś dołożyć do tego naszego dzisiejszego pieca. No to co to takiego jest tą drogą podsumowania? Ja też jednocześnie patrzę na komentarze i słucham, co tu się dzieje i zastanawiam się, co tu jeszcze powiedzieć, bo ja mam wrażenie, że za chwilę też troszeczkę za bardzo zagmatwamy znowu tą sytuację i znowu zbudujemy wśród naszych odbiorców zbyt dużo niepewności, a chyba nie o to nam dzisiaj chodziło. No nie, ale zamykamy zgrabną klamrą. Tak, słuchajcie, no, kluczem do przeżycia jest to, żeby naprawdę po to urządzenia sięgnąć i to jest klucz do przeżycia i naprawdę nie ma co tutaj się doszukiwać drugiego dna w tych defibrylatorach, szukać czegoś bardziej skomplikowanego, jakiejś nie wiadomo jakiej wielkiej filozofii zaawansowania. Te urządzenia są naprawdę w 100% bezpieczne i naprawdę nie da się nimi zaszkodzić. Tutaj też pytania osób, które nas obserwują, które też tutaj widzimy z boku, są naprawdę no, niesamowite, ludzie są świetnie w to zaangażowani. Ja bym chciał ogromnie widzieć to zaangażowanie również w działania ratownicze, kiedy coś się dzieje, bo doskonale sobie zdajemy wszyscy sprawę z tego, że zespoły ratownictwa medycznego, nawet jeżeli mieszkamy naprzeciwko stacji wyczekiwania, tych karetek po prostu tam może nie być, tych ludzi może tam nie być. I tak naprawdę od reakcji świadków, od świadomości i publicznego dostępu do defibrylacji, całkowicie bezpiecznego, zależy to, czy tak naprawdę ta przeżywalność będzie rosła, czy będzie spadała. A po prostu nie ma argumentów na to, żeby tych defibrylatorów w przestrzeni publicznej nie używać. Nie jestem w stanie odnaleźć żadnego sensownego, logicznego argumentu, który mógłby powiedzieć, że nie sięgnę po to urządzenie. Super, że pojawił się wątek tego, że te urządzenia gdzieś są kradzione, ale to jest margines. To jest naprawdę margines marginesów. To jest w ogóle coś, co się zdarza ekstremalnie rzadko, ale niestety często zdarza się to, że te urządzenia, mimo że dostępne, to są zamknięte. One są pod kluczem, one są w pancernych szafach, ukryte niemalże jak jakaś najbardziej tajna broń i najdroższe narzędzie na świecie. I mój gorący apel, naprawdę taki z całego serducha do wszystkich osób, które są w zarządzaniu, w posiadaniu tych defibrylatorów, czy to w poradniach, w przychodniach, w POZ-ach, w gabinetach, czy też w biurach, niech te defibrylatory będą prawdziwie dostępne, niech one będą prawdziwie wykorzystywane do tego, żebyśmy mogli działać nimi wtedy, kiedy są potrzebne i rozejrzyj się wokół siebie, gdzie ten najbliższy defibrylator jest. Ja znam dokładne lokalizacje defibrylatorów wokół mojego miejsca zamieszkania, nie liczę tego, który leży u mnie na szafie i wszyscy znajomi wiedzą, że on tam jest i on tam sobie po prostu czeka. Natomiast jeżeli chodzi o inne miejsca wokół mojego miejsca pracy, jednego, drugiego, trzeciego, też wiem, gdzie te urządzenia się znajdują, bo naprawdę to są urządzenia, które zmieniają świat. W ciągu ostatniego kwartału miałem 3 skuteczne defibrylacje automatycznym defibrylatorem zewnętrznym i naprawdę to działa, to się dzieje. Tutaj liczy się czas i to faktycznie się dzieje i naprawdę nie bójmy się, powtarzam się, nie bójmy się. Uwolnić AED, to powinno być jakby któryś z obecnie startujących polityków. Proszę?
Robię sobie taką koszulkę uwolnić AED, naprawdę, to mi To się jest podoba. bardzo dobry pomysł marketingowy. Gdyby któryś z startujących w wyborach samorządowych w najbliższym czasie miał takie hasło wyborcze, to ja się podpisuję wszystkimi kończynami. Marcin Gbiorczyk, dziękujemy Tobie bardzo. Grzegorz chciał się odnieść do jednego pytania. Zanim, drodzy Państwo, pojawiły się pytania, na które Jerzy Jaskuła udzielił odpowiedzi pisemnej w komentarzach. Pojawiły się pytania odnośnie, Jerzy, prądów, innych rzeczy, tak? Takie kwestie tam się pojawiały, jeżeli dobrze pamiętam? Ja tam na szybko podesłałem link do badania, w którym Europejska Rada powoływała się na to, że dzieci w szkołach mogą uczyć nie medycy i tam gdzieś znajdziecie link. I drugie pytanie było pytanie, czy pole elektromagnetyczne w jakiś sposób może zakłócać urządzenie AED. 10 lat temu robiliśmy takie badanie w Grecji i można do niego sięgnąć. W niewielkim stopniu, ale faktycznie jeśli AED byłoby używane gdzieś tam blisko dużego źródła pola elektromagnetycznego, no nie wiem, bezpośrednio blisko przejeżdżającego wagonu metra na przykład, no to w jakiś tam sposób mogłoby to mieć potencjalny wpływ, więc więcej można znaleźć w tym tekście, który tam podrzuciłem, ale co do zasady są to raczej marginalne kwestie, jeżeli to nie jest jakieś bardzo duże pole elektromagnetyczne. Bardzo dziękuję, panowie, przekazuję bardzo miły komentarz. Pani Magdalena napisała tak: jesteście wspaniali, istotne informacje i bardzo przydatne. Jestem pielęgniarką systemu, od 15 lat pracuję w SOR-ze. Pani Magdaleno, kłania mi się nisko, 15 lat w SOR-ze, to pani jest bardzo dzielna, proszę pani. Bardzo dziękujemy, że pani dzisiaj z nami jest. A teraz głos oddaję Grzegorzowi. Ja nie znajdę chyba, Grzegorz, tego pytania, ale cytując klasyka, pytanie było pytanie związane było o przyklejenie elektrody koniuszkowej. Jeśli chcę, tak, dobrze odczytałem, tak? Przyklejenie elektrody koniuszkowej. Co to znaczy, o co chodzi i dlaczego? Ja to pytanie oddam chłopakom. Myślę, że Jurek też będzie tutaj mógł powiedzieć o przyklejenie tej elektrody, czy poziomo, czy pionowo. Ja tylko skomentuję tyle, że znowu możemy tutaj powoływać się na najnowsze badania, które są robione, czy tak, czy inaczej przykleić elektrodę. Jeżeli zauważycie, u wielu producentów czasami elektrody są właśnie okrągłe, półokrągłe, czasami są kwadratowe, czasami mamy taką zetkę, więc elektrody mają różne kształty i teraz kombinowanie prawa-lewa, ja zawsze powtarzam, dokładnie tak jak widzisz na instrukcji, to o czym Ariel mówił, dokładnie tak jak widzisz na elektrodzie, tak ją przyklej, bo producent zrobił badania i to musi działać, ale rzeczywiście są takie w naszym środowisku głosy, badania, które mówią, że trochę może być bardziej skuteczniej, jak zmienisz to przyklejenie, ale może to nie dla lejków, a uczmy ich tak jak na rysunku. Więc oddaję wam pytanie, chłopaki, co wy o tym myślicie? Czy uczyć, mówić na kursach pierwszej pomocy o tym przyklejeniu elektrod? Ja bym tylko dodał jedną rzecz, jeśli mogę. Na takim poziomie basic, to ja bym dodał, że ona po prostu ma być wysoko pod pachą. Nie? Czyli śmiejemy się czasami, że ona ma nie być naklejona na śledzionie, tylko wysoko. No jakby instruktorzy, medycy wiedzą o tym, że to ma być linia środkowo-pachowa, piąte międzyżebrze, tak gdybyśmy chcieli być bardzo precyzyjni, ale na takim poziomie basic, no po prostu pamiętajmy o tym, że ona musi być przyklejona głęboko, czy jakby wysoko pod pachą, a nie gdzieś tam na dole na wysokości brzucha. I myślę, że to jest najważniejsze, żeby podkreślać ten element, no bo wtedy to wyładowanie ma szansę być skuteczniejsze. Trzeba też zwrócić uwagę na to, żeby one były dobrze dociśnięte do klatki piersiowej, bo to też będzie zmniejszało opór, więcej tego efektywnie prądu dotrze do mięśnia sercowego. Także to myślę, że to jest jakby ważny element, który musi tu wybrzmieć. Dawid, proszę bardzo. Tak, bo na elektrodach, a propos tego pod pachą, bo na elektrodach, jak obserwujemy piktogramy i to wielu producentów, to takim jakby charakterystycznym punktem odniesienia jest sutek i jednak ta pierś, która gdzieś tam się pojawia, nie? Więc to jest faktycznie miejsce naklejania elektrody, natomiast dla tych bardziej zaawansowanych Europejska Rada Resuscytacji przeprowadziła badania, w których okazało się, że ułożenie czaszkowo-ogonowe, czyli takie, jest bardziej skuteczne do defibrylacji niż każde inne. Natomiast dla tych laików, no to oczywiście postępujemy zgodnie z piktogramem. Tak jak pokazuje tutaj producent i pokazuje. Tak jak krowie na rowie, mama mówiła, tak rób, tak mamy robić.
Drodzy Państwo, mnóstwo miłych słów, mnóstwo miłych komentarzy. Pan Marcin napisał, niby krótki temat AED, a to już ponad 3 godziny i nasza pani sekretarz podała taką informację, może taki pomysł, że może padnie nowy rekord. Dzisiaj 3,52 należy do Klaudiusza Nadolnego, którego pozdrawiam, ale myślę, że nikt tego nie wytrzyma. Bardzo się cieszę, że się dzisiaj, drodzy Państwo, z nami spotkaliście i jest mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy zostało poruszonych. Tomasz Wyciszkiewicz, ekipa z Legnicy, ratownicy ratownikom, świetna impreza. Chciałem się zapisać i w paręnaście godzin już nie było miejsc. No, panie Tomaszu, jak to tak? Ludzie ze świata chcą przyjechać i nie żartuję. Tomasz zaprosił, może się uda, Tomaszu, jeszcze nie mówię nie, ale też nie mówię tak, bo tych zadań jest bardzo, bardzo dużo. No dobrze, drodzy Państwo, tu jeszcze jest jeden komentarz, który się pojawił od Michała Słomiana, to taki branżowy kolega Dawida, ratownik 4, Katowice, w LPR szkolimy pilotów i mechaników, jak użyć klasycznego defibrylatora w trybie AED. W sytuacji po dyżurze może nie być ratownika lub lekarza. I faktycznie, drodzy Państwo, dla wszystkich laików pragnę powiedzieć, że wiele zespołów wyjazdowych w Skandynawii używa automatycznych defibrylatorów. LifePack 1000, Grzegorz, to jest ten model, jeżeli dobrze pamiętam. LifePack chyba 1000, a LifePacki 15 również mają moduł AED, więc proszę się nie sugerować tym, że w karetkach tak pozamykanych tam są tylko jakieś technologie kosmiczne niedostępne dla normalnych śmiertelników. Tak, pracujemy również na modułach AED i żaden wstyd to nie jest, bo to, co powiedział Jerzy, wiele badań pokazuje, że my się mylimy albo nie podejmujemy przycisku defibrylacji, bo niekoniecznie do końca jesteśmy przekonani, czy to taki rytm, a nie inny. Zgodzisz się, Jerzy? No absolutnie tak. Jak mamy takie doświadczenia wewnątrzszpitalne, bo jak wiecie, pracuję w systemie wczesnej interwencji terapeutycznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, jako w takim zespole, który ma charakter zespołu resuscytacyjnego, to widzimy, że na różnych oddziałach szpitalnych, a pracujemy w dość dużej placówce, poziom tego doświadczenia jest różny i z jednej strony wszyscy zostali przeszkoleni i cały ten personel wie, jak sobie radzić, z drugiej strony mamy świadomość tego, że są takie oddziały, gdzie po prostu te sytuacje są absolutnie rzadkie, nie? I to wynika z tego, że te osoby relatywnie rzadko mają taką okazję, żeby faktycznie oceniać rytmy na monitorze i na podstawie tego podejmować decyzje, dlatego pewnym elementem wewnętrznych szkoleń w zakresie resuscytacji, które są realizowane właśnie w oparciu o jakieś tam scenariusze w ramach symulacji medycznej, jest dokładnie ten tryb. Nie? Dziś wszystkie współczesne defibrylatory manualne posiadają tryb automatyczny, ten tryb doradczy, w związku z czym jeżeli tylko pracujemy w oparciu o elektrody samoprzylepne, wielofunkcyjne, a nie tak zwane twarde łyżki, to w zasadzie każda osoba, pielęgniarka, lekarz, każda osoba z personelu u siebie na oddziale, korzystając z takiego defibrylatora, może wykorzystać ten tryb automatyczny. I nawet sam robiłem takie badanie, porównując wiedzę ratowników medycznych w zakresie rozpoznawania migotania komór versus jak sobie radzi tryb doradczy w defibrylatorze versus medycy. No i akurat jeśli chodzi o migotanie komór, no to trzeba przyznać, że tutaj te urządzenia są niezwykle jakby dobrze wyedukowane. Słuchały na wykładach i trzeba przyznać, że radzą sobie z tym rozpoznawaniem świetnie i to jest też taki ukłon trochę w stronę tych trybów AED w defibrylatorach manualnych. O tym też warto pamiętać, że jak się obudzimy o 4 rano gdzieś na dyżurze w sytuacji kontrowersyjnej, trudnej, nie jesteśmy pewni, czy to jest rytm do defibrylacji, czy nie, to nie ma wstydu, nawet jeśli jesteśmy medykiem, z takiego rozwiązania skorzystać. Tak, bo wiemy, że powinniśmy go użyć i go zapodać. Drodzy panowie, drodzy państwo, pani Dorota napisała: pozdrowienia dla Macieja i Centrum Ratownictwa. Robiłam u was KPP, jestem ratownikiem obywatelskim. Dodatkowo jako nie medyk, ale pasjonat. Szkole od 6 lat pierwszej pomocy. Dziękuję za waszą wiedzę i doświadczenie i zaangażowanie i tym bardzo miłym komentarzem chciałbym poprosić Macieja, żeby rozpoczął własne podsumowanie już bez zadawania pytań, bez tych wszystkich medaktorskich tutaj narracji. Rozumiem. Ma być krótko, szybko, bo chcemy kończyć. Dobra, to ja się... Nie, zupełnie. 3:52. Jest godzina 3:21. Dobra, ja nie idę na rywalizację, już co piątek wieczór. Jerzy powiedział bardzo fajną rzecz, która mi się strasznie podoba, ponieważ ja na przykład bardzo mało relatywnie w skali naszego w ogóle biznesu, już odnosząc się do tego, co robimy, szkolimy zawodowego personelu z różnych powodów.
Samo to grono, które tutaj jest, jakby świadczy o tym i większość osób zalogowanych prawdopodobnie będzie już z tego nurtu takiego czytającego wytyczne, książki, podróżującego po świecie, więc mamy te otwarte głowy. Ja uważam, że takim podsumowaniem do tego, co się wydarzyło, czy to w Nowym Targu, czy o czym my tutaj rozmawiamy, na pewno będzie to, że my jako środowisko medyczne powinniśmy troszeczkę odczarować sami siebie, ponieważ czasami chyba niecelowo budujemy jakiś taki obrazek tego ratownictwa, że to jest jakaś czarna magia, że to jest zarezerwowane dla wybranych i potem to się rozlewa, czy to na naszych bliskich, czy to na nasze otoczenie. Czasami gdzieś tam przegadujemy też te szkolenia, bo tutaj a propos tego w ogóle, jak sobie przypomnę nas wszystkich tutaj na tym filmiku, teraz jak nas widzę z 20 lat temu, to jakby nam ktoś powiedział, że mamy usiąść na 4 godziny do laptopa i gadać, to większość z nas by powiedziała, nie ma mowy, stary, dawaj lalkę, nie wiem, biegniemy w góry, tam reanimujemy, rzucamy krwią, petardą. No a podobno takie jest prawo wieku, że jak już te szkolenia coraz bardziej przegadujemy, to powinniśmy powoli zacząć myśleć o tym, że coś się zmieniło. No i po pierwsze, jako medycy odczarujmy to środowisko, odczarujmy, nie jesteśmy wybrańcami żadnymi, my jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy po prostu wybrali inną ścieżkę zawodową i robimy coś innego niż pani w banku czy pani na kasie. Natomiast ja nie czuję się w żadnym stopniu lepszy od pani, która sprząta pod stację. Jest tak samo ważna w całym tym łańcuchu życia. No i to, co najważniejsze chyba w tym wszystkim, wychodźmy z tym do ludzi. Nie? To jakby to, co Jerzy mówił, to my jesteśmy tymi, którzy powinni to przełamywać. To my powinniśmy otwarcie o tym mówić, że to jest fajne, proste, łatwe, że to pomaga, że to daje sprawczość. No i przede wszystkim powinniśmy mówić o tym, że my jako medycy nie jesteśmy w stanie zastąpić tego procesu na żadnym etapie. Czyli pierwsza pomoc nie jest w rękach medyków, pierwsza pomoc jest w rękach społeczeństwa, to ono inicjuje tą akcję ratunkową. Jeżeli oni będą świadomi, oni będą ratować, no to nasza robota ma sens. No jeżeli my nie będziemy edukować ludzi, że moja robota w ratownictwie medycznym, czy Ariela praca na oddziale perfuzjonisty, ona ma sens tylko wtedy, kiedy przysłowiowa, przepraszam, pani Halina, pan Janusz, podejmą na ulicy w zakładzie pracy te czynności ratujące życie. Ja myślę, że do wszystkich słuchających, nie, żebyśmy to my odczarowywali to środowisko, to my odczarowywali ludziom dookoła nas w naszych małych społecznościach, małych ojczyznach, to ten łańcuch procedur. Taka moja prośba na koniec. Bardzo, bardzo Tobie dziękuję. Nie sposób się z tym nie zgodzić i takie podsumowanie trafiające w sedno sprawy chyba jest idealne. No to co? To może teraz Jerzy spróbuje podsumować dzisiejsze nasze spotkanie. Może podzielisz się jeszcze jakimiś konkretnymi kwestiami, które będą taką puentą, klamrą spinającą dzisiejszy wieczór. Ja jeśli miałbym podsumować, to tak się zastanawiam. Chyba wydaje mi się, że 4 rzeczy. 4 takie, o których chciałbym powiedzieć. Musimy mieć dane na temat tego, co robimy. Czyli musimy zbierać dane, musimy pytać o dane, musimy mieć system rejestrowania tego, co się dzieje w temacie nagłego zatrzymania krążenia. Drugie, które mi przychodzi na myśl, to jest taka krucjata każdego z nas, no żeby inicjować małe, drobne rzeczy. Takie małe, drobne rzeczy, że jak jestem w hotelu, że jak jestem na siłowni, to pytam, przepraszam, czy to jest bezpiecznie, czy macie defibrylator? Takie proste rzeczy, nie? Uwierzcie mi, mina po drugiej stronie w tego typu placówkach czasami jest, spróbujcie chociaż raz, nie? To może będzie ciekawy temat do rozmowy. A od takiej strony budowania padów wydaje mi się, że niezwykle ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że urządzenie to tylko urządzenie i że bardzo potrzebujemy nie tylko AED-ów w miejscach publicznych, ale też mobilnych urządzeń. To znaczy bardzo duży nacisk, wydaje mi się, że cały czas niewykorzystywane w Polsce to są inne służby wchodzące w tak zwane Blue Light Services, czyli cały czas bardzo duży potencjał wiedzy, umiejętności i możliwości szybkiego przemieszczania się na służbie policjantów, strażników miejskich, strażaków i to jest potencjał, który uważam, że bardzo się musimy skupić na tej grupie, żeby to właśnie ich wyposażać w odpowiednie narzędzia powiadamiania i ich wyposażać w defibrylatory. Wydaje mi się też trochę odnośnie tego, co powiedział Maciek, jeśli chodzi o technologię i to, co się zmienia. No, statystyka jest taka, że 80% zatrzymań krążenia jest w domach, no i do tych domów trzeba wejść. No i to też jest takie wyzwanie, jak już zbudujemy super pad i będziemy naprawdę, czyli Public Access Defibrillation, taki system publicznego dostępu do defibrylacji, no to musimy znaleźć odpowiedź na pytanie, jak pomóc tym, którzy dziś z tego domu nie wyszli, a tam doznali nagłego zatrzymania krążenia. I świat zna te rozwiązania. Nie? I to jest właśnie powiadamianie first responderów, to są skrzynki z kluczami, to są dyspozytorzy, którzy zdalnie mogą otwierać różnego rodzaju drzwi, to są zegarki wykrywające upadki, tu jest jakby szereg różnych narzędzi, no taka będzie przyszłość
pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia i tych procedur. No bo tak jak wam powiedziałem na samym początku, no mam takie poczucie, że jeżeli ktoś z moich bliskich, czy dowolna inna osoba może żyć jeszcze 15 lat po dobrze przeprowadzonej resuscytacji, no to jest o co powalczyć. No? A ponad połowa pacjentów wypisanych z intensywnej terapii, czy tak, która przeżyła miesiąc do zatrzymania krążenia, 15 lat później jest jeszcze z nami. Także to jest ten potencjał, który chciałbym, żebyśmy nie tylko tutaj w tym gronie 6 osób, ale w gronie wszystkich słuchaczy wspólnie jakoś powalczyli. Dzięki, Jacku. Ponad 200 osób, blisko 240 osób ogląda, słucha dzisiejsze spotkanie. 3 godziny. Ludzie z całej Polski i z wielu miejsc. I Szwecja widziałem, i Dania, i jest pan Zbigniew z Niemiec. To jest coś niesamowitego, co się udało dzisiaj nam wspólnie zrobić. Ariel, to jakie jest twoje podsumowanie dzisiejszego spotkania? Ty jako główny zawiadowca w twojej organizacji, w twojej firmie, z twoim zespołem, i jako pigularz, i jako ratol, i jako perfuzjonista, i przede wszystkim jako obywatel. Jak ty byś chciał podsumować dzisiejsze spotkanie? Ja bym miał taką gorącą prośbę do wszystkich, którzy nas słuchają i też do tego, żeby to przekazać dalej. Poświęćmy te kilka godzin, poświęćmy ten jeden dzień na to, żeby nauczyć się pierwszej pomocy, zamiast wybrać się do centrum handlowego po to, żeby po prostu po nim pochodzić, czy zamiast spędzić po prostu dzień przed telewizorem, czy przed komputerem, czy jakkolwiek inaczej. Naprawdę poświęćmy go na to, żeby wybrać się gdzieś na dobre, jakościowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Jeżeli zastanawiacie się nad jakimś prezentem na urodziny dla kogoś, dla babci, mamy, żony, chłopaka, kochanki, kochanka, bez znaczenia, to po prostu zafundujcie im szkolenie z pierwszej pomocy. Na majówkę, na gdziekolwiek. To naprawdę, to jest kilka godzin, które realnie może zmienić czyjeś życie, bo to w rękach osób, które są świadkami zdarzenia, realnie jest czyjeś życie. My zawsze będziemy za późno. Czy piękne śmigłowce, czy super szybkie łodzie, czy fantastyczne nowoczesne karetki za grube miliony, my zawsze będziemy za późno, a to tylko i wyłącznie od osób, które są na miejscu zdarzenia, zależy to, czym będziemy mieli co robić. To, co powiedział Maciej, to wy jesteście najważniejsi w tym wszystkim. My jesteśmy tylko dodatkiem do tego wszystkiego, a po wszystkim spijamy z tego śmietankę. Natomiast gorąco was zachęcam do tego, żebyście naprawdę zainwestowali w szkolenie z pierwszej pomocy i żebyście odrobili pracę domową i zorientowali się, gdzie jest defibrylator. Ja, Jerzy, zrobiłem to ćwiczenie, o którym tu mówisz, wchodząc do hotelu albo na siłownię. Warto, naprawdę warto. Dzięki bardzo. Musicie nam Państwo wierzyć, że bardzo fajnie to smakuje, kiedy się ma takie poczucie, że komuś się dało trochę więcej szans. Wierzcie nam, to się sprawdza. To jest duży kopniak adrenaliny i naprawdę to robi robotę. Dawid? Jasne. Dzięki bardzo, Jacek, dzięki bardzo panowie. Prewencja. W naszym przypadku prewencja, czyli uczenie się zasad udzielania pierwszej pomocy, bo potem, kiedy już dojdzie do zatrzymania krążenia, no to łańcuch przeżycia. Łańcuch przeżycia, który składa się z 4 ogniw, ale 3 ogniwa należą do świadka zdarzenia, a tylko 1 ogniwo należy do zespołów ratownictwa medycznego, czy tam tak zwanej opieki specjalistycznej, więc to jest proste równanie 3-1. Świadek zdarzenia wygrywa ten mecz i od reakcji świadka zdarzenia tak naprawdę zależy przeżycie. To świadek zdarzenia ratuje życie. I pamiętajmy, że 3 ogniwo, o którym dzisiaj tak dużo rozmawialiśmy, ale zahaczaliśmy też o inne ogniwa, bo tego było naprawdę mnóstwo, czyli to AED w pierwszej pomocy. Po pierwsze, musi być do niego dostęp. Po drugie, jeżeli już uzyskamy do niego dostęp, to nie boimy się, używamy tego urządzenia, bo to jest urządzenie bardzo proste w obsłudze, mądre i nie kombinujmy, naprawdę nie kombinujmy. Jeżeli to się znajduje w naszej najbliższej okolicy, zapoznajmy się z tym urządzeniem. Jeżeli to się znajduje w naszym zakładzie pracy, zobaczmy, z jakim urządzeniem mamy do czynienia i jak go użyć w tym najbardziej krytycznym momencie. Pamiętajmy, że jeżeli rozpoczniemy resuscytację, użyjemy defibrylatora w pierwszych 3 do 5 minut od nagłego zatrzymania krążenia, zwiększamy szanse na przeżycie. Widzimy to wszyscy my, medycy, którzy przyjeżdżamy na miejsce zdarzenia i przejmujemy tą resuscytację od świadków zdarzenia. Jeżeli na tablecie nam się wyświetli informacja RKO prowadzone przez świadków zdarzenia, to każdy z nas w głębi duszy wie, że ten poszkodowany dostał szansę
My będziemy tylko kontynuowali te czynności, które rozpoczęli świadkowie zdarzenia. To ma sens, to realnie ratuje życie. Mówią nie tylko o tym wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, ale też nasze doświadczenie zawodowe. I każdy z nas też monitoruje przebieg tej drogi rekonwalescencji bardzo często tych pacjentów i super jest potem, jeżeli ten pacjent nas odwiedza, jeżeli przyjeżdża do nas i jest w stanie nam uścisnąć rękę, bo właśnie o to gramy. Tak. To jest niesamowite, kiedy wraca się po ciężkim weekendowym dyżurze, na przykład w środę, w czwartek i leży kartka narysowana odręcznie przez pacjenta, albo kwiaty, albo po prostu zwykłe dziękuję. Ja przepraszam, że tak bardzo mocno gram na emocjach w tym momencie, ale dzielę się z Państwem moimi przemyśleniami. A jak zatrzyma nas na chwilę Grzegorz i podsumuje dzisiejsze spotkanie? Słuchajcie, robić podsumowanie po tak czterech fantastycznych przemowach, gratulacje chłopaki, na końcu czasami być jest ciężko, więc mogę tylko potwierdzić to, co mówicie i to, co dzisiaj, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, a ja może zrobię to w takim szybkim skrócie, na zasadzie dzisiaj tematem było AED i powinniśmy od tego zacząć, a skończymy, rozszyfrujmy skrót AED, Automated. Co to znaczy automated, bo tutaj takie pytania też padały, czyli zautomatyzowany, ale jeżeli mówimy automatyczny, słuchajcie, nie bądźmy takim pozostałym w języku, automatyczny defibrylator, powinno się tłumaczyć to zautomatyzowany, czyli w odróżnieniu od tego defibrylatora manualnego, w którym operator decyduje o tym, czy defibrylicję pacjentowi dostarczyć, to zautomatyzowany defibrylator dokładnie podejmie za nas decyzję. Dlatego jest w 100% bezpieczny. Zautomatyzowany znaczy w odróżnieniu od manualnego, że on zdecyduje o tym, czy defibrylacja jest wskazana, czy nie. Mamy oczywiście dostępne na rynku semi-automatic i fully automatic. I tu jest automatyczny, półautomatyczny i pełni automatyczny, czyli o tym, czy jest potrzebna defibrylacja, decyduje defibrylator, ale kiedy ją dostarczyć, w semi-automatic decyduje operator, czyli ja wciskając przycisk defibrylacji. Fully automatic, bardzo popularne, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, tam nie ma przycisku defibrylacji, defibrylator nam powie, że robi analizę i za chwilę powie nam defibrylacja wskazana, defibrylacja za tam 3, 2, 1. Więc mamy tą różnicę, bo takie pytania się tu pojawiały. External to znaczy zewnętrzny, w odróżnieniu od defibrylatorów tych szczepianych, tych, które są podskórne, musimy dostarczyć taką energię, która przejdzie przez skórę i kości, dlatego te defibrylatory AED mają wyższe energie zaprogramowane, żeby przeleciały przez serce, dostarczyć do serca większą energię, która zresetuje to serce. Defibrylacja, czyli odwrócenie w skrócie fibracji, migotania, czyli to jest to, co robi defibrylator, więc podsumowując te wszystkie rzeczy, które mówili chłopaki, plus co to w ogóle jest AED, mam nadzieję, że wszystkie wątpliwości dzisiaj w tym gronie rozwialiśmy dla Was, a jeżeli pytania się jeszcze jakieś pojawią, to pewnie odpowiemy w komentarzach lub dostarczymy Wam informacje w formie linków, gdzie można takie informacje potwierdzić, więc ja również Wam dziękuję wszystkim za oglądanie tak długo i Wam, chłopaki, za ciekawe dyskusje. Jeszcze poczekaj, nigdzie nie leć, jeszcze trzeba będzie sobie zdjęcie zrobić, ale zanim to, takim dobrym zwyczajem, Grzegorz, w NT Live jest to, że potem po spotkaniu wy tam się jeszcze odzywacie do naszych widzów i słuchaczy w komentarzach, warto to zrobić, ale jest jeszcze wątek, który Maciej chciał dodać i Maciej, absolutnie zapraszam, jeżeli jeszcze wy, panowie, chcielibyście coś dodać, to nie ma problemu, nic nas nie ogranicza. Widzę, że, bo przywijają się też chłopaki, przypomniało mi się, bo widzę, że się w komentarzach przywijają ekipy z konkurencyjnych, nazwijmy to firm sprzedających też sprzęt. Nie padła ważna rzecz, bo mamy 200 osób, ja nie wiem, kto z tych 200 osób jest medykiem i kto handlował kiedykolwiek sprzętem, więc taka ciekawostka, ile w ogóle kosztuje defibrylator, tak, bo jakby gadamy o urządzeniu, które, wiecie, no w karetkach mówimy, że nie wiem, podobno niektóre to już powyżej 100 000 chodzą na rynku, jak nie więcej, natomiast to tak dla tych z Was, którzy słuchają, a nie wiedzą ile, defibrylator kosztuje różnie, ale możemy go zaokrąglić do 6 000 złotych. Jeżeli przyjmiecie sobie cykl życia urządzenia na 15 lat, w większości urządzeń co 2 lata wymieniamy elektrody za 300 zł, to kolejne 1,5 do 2 tysięcy złotych będzie Was kosztować utrzymanie ED przez 15 lat wymiany elektrod. W tym czasie z reguły trzeba wymienić 2 razy główną baterię, to jest koszt kolejnego 1000 zł każdorazowo,
Czyli zaokrąglając, w przeciągu 15 lat, jeżeli chcecie mieć AED w domu, to jest koszt rzędu około 10 000 złotych, co jak podzielimy stanowi wydatek rzędu 700 zł rocznie, co jak podzielimy na miesiąc daje nam jakąś kwotę, nie wiem, 58 zł, tak, jak dobrze liczę, 60. O czym my rozmawiamy, słuchajcie, nie? To jest też jakby ważny aspekt, jeżeli chodzi jako my medycy, z czym powinniśmy wyjść na ulicę do swoich chociażby rodzin, bo często ten argument rzucany, że tam wiecie 5-6 tysięcy, ktoś mówi, że myśmy zwariowali, że chcemy, żeby to urządzenie kupować, czy zamiast telefonu, natomiast jak się to policzy na te 15 lat, ja myślę, że tu mnie Grzesiek ewentualnie skoryguje, ale większość urządzeń spokojnie można eksploatować, myślę, w tym czasie, jak nie dłużej, no to ten koszt 60 paru złotych miesięcznie, relatywnie w koszcie życia, no to są przecież jakieś grosze, a my zapominamy często też o tej wartości, żeby o tym rozmawiać, więc ci z nas, którzy nas słuchają, nie znają tych cen, śmiało możecie o to pytać, no to naprawdę w skali naszych budżetów domowych 60 parę złotych, no to w tej chwili Netflix kosztuje chyba 5 dych miesięcznie. Nie? Ja jestem Tobie bardzo za to wdzięczny, że te ceny kiedyś ktoś właśnie porównywał te kwestie ekonomiczne ratowania zdrowia, życia i Jerzy też dzisiaj o tym mówił. I to jest coś niesamowitego, jak to, żeś rozpisał na czynniki pierwsze versus zdrowie i życie naszej bliskiej osoby. To jest strzał w kolano, Maciej. Dziękuję Ci, żeś to jeszcze dodał, ale słuchajcie, drodzy panowie, bo to w trakcie naszej rozmowy, kiedy przepraszam, Maciej opowiadał o tych ważnych kwestiach, pojawiły się wątki w naszym prywatnym czacie. Ja przepraszam, Jerzy, ja to muszę zademonstrować. I Jerzy powiedział, zostajemy do soboty? Do soboty zostało niedużo już czasu, godzinę, tak więc dajemy radę. Ale Ariel zasugerował, że trzeba skoczyć po wino. Tak, to jeżeli skoczymy jeszcze po wino, to jak najbardziej, ale mam takie wrażenie i takie przekonanie, że również nasi widzowie, nasi słuchacze, tu pani Izabela, dziękuję za super webinar, bardzo dużo cennych informacji, pozdrawiam nauczycielka, Izabela, nauczycielka, strażak OSP Ostroszowice, opiekun młodzieżowej drużyny pożarniczej, jest mi niezmiernie miło, napisał do nas również pan Grzegorz, pan Jędrzej, o Grzegorzu, super pomysł z rywalizacją CPL Challenge, fantastycznie, pan Krzysztof napisał serdecznie, dzięki za wspaniałe spotkanie, pan Piotr, fajnie się was słucha, można i tak całą noc, myślę, że to by było trochę mentalnie niebezpiecznie, panie Piotrze, bo jak się kilku medyków weźmie do akcji, to nie można porozmawiać o samochodach, o fajnych rzeczach, tylko trzeba o tej medycynie, ale pani też Basia napisała, że to był dobry piątkowy wieczór, a nasza pani Jagoda skwitowała to wpisem, że wygraliśmy z Netflixem, drodzy państwo, tak więc możemy może jakieś płatne subskrypcje, nie, myślę, że jeszcze to nie ten czas, ale gdybyście mieli ochotę wesprzeć nas czymś takim, że na przykład chcielibyście mieć audycję na LinkedInie. Miał być taki pomysł i niespodzianka dla was, żeby dzisiaj na LinkedInie pobyć, ale niestety nie dobiliśmy do 150. Mamy ile, pani Jagodo? 133 osoby. Więc gdybyście mieli ochotę od przyszłego wydania NT Live, a odcinek mamy bardzo zacny, Jagodo, proszę cię, wklej mi informację, kto będzie naszym następnym gościem. Wejdźcie proszę na LinkedIn, wejdźcie proszę na ten link, który za chwilkę się pojawi w komentarzu i zaobserwujcie nasz profil. Tylko tyle. To jest moja prośba, moja prywata. Taką prywatę w ostatnich kilku dniach bardzo mocno uskuteczniamy, żebyśmy mogli wejść dalej w tę przestrzeń internetu. W czerwcu minie 4 lata od naszej pracy, od rozpoczęciu naszej pracy, ponad 90 odcinków, blisko 200 godzin nagrań. Wydaje mi się, że jesteśmy już na takim etapie, gdzie to żebractwo internetowe możemy uprawiać całkiem legalnie. Tak więc w tym momencie kłaniam się Państwu nisko i żebrzę o obserwację na LinkedIn. I jest mi niezmiernie miło i podziękowanie dla wszystkich tych, którzy już dzisiaj zdecydowali się kliknąć na te kwestie. Kasia z Awangardy napisała odnośnie AED na polu walki, super spotkanie, trwamy z wami, idziemy po to wino, doskonale Kasiu, a ty wracaj, moja droga, bezpiecznie do Polski i tutaj kolejne fajne, miłe wpisy. No nie wiem panowie, ja jestem wzruszony, nie wiem jak tam wasze męskie, twarde serca, ale mi jest bardzo miło. Bardzo, bardzo miło. Ja dostałem, słuchajcie, przed chwilą z pogotowia, nie mogę chyba wymienić nazwy, ale powiem, nie zabiją mnie. Z pogotowia ze Świdnicy, z jednego zespołu, ale numeru zespołu nie ogarnąłem, wybaczcie. Za zeszły miesiąc jedna tylko ekipa, 10 zatrzymań krążenia. Jedna zmiana, ciekawe.
Na 9 przypadkach podjęta akcja przez świadków zdarzenia. 7 pacjentów przewiezionych do szpitala. Nie? Więc to naprawdę na przestrzeni 20 lat, ja myślę, że tu moglibyśmy dużo takich przypadków, to są niesamowite statystyki. Nie? No ja sobie przypomnę 20 lat temu, 15, no to podjęte czynności przed naszym przyjazdem, to był, no powiedzmy może, żeby nie zrzędzić, rzadkość, tak to ujmijmy. Natomiast w tej chwili chłopaki mi piszą, że w zeszłym miesiącu no mieli w jednym przypadku nie, ale to była osoba samotna znaleziona przez kogoś, a reszta podjęte czynności i to w 7 na 10 przewiezionych. Jaka będzie dalej skuteczność, to wiadomo, że to jest 1000 czynników, ale strasznie radosne i pozytywne jest to, że jakby już prawie rzadkością, tak jak kiedyś rzadkością było podjęcie czynności, tak teraz rzadkie jest to, że te czynności nie są podejmowane przez świadków zdarzenia. No. Doskonale. Jeżeli któryś z panów, panowie, jeszcze ma ochotę dodać coś na zakończenie, to proszę uprzejmie. Jeśli nie, no to te 3 godziny i 42 minuty uważam, że są bardzo zacnym czasem, który pozwolił nam przytoczyć wiele ciekawych wątków związanych z tym, co było dzisiaj naszym największym punktem zainteresowania. Na końcu 2 prośby. Nie wyciągajcie, drodzy państwo, tak szybko wniosków z tego, co mówią media. Nie słuchajcie rzeczy niesprawdzonych, nie szukajcie powodów do tego, żeby hejtować kogokolwiek czy cokolwiek. Wkładajcie mnóstwo energii w własny rozwój, w poprawę własnego bezpieczeństwa, a mniej energii w to, co jest niesprawdzone i często nieprawdziwe. Trzymam kciuki za wszystkich szkolących, bez znaczenia z jakiej firmy jesteście, jaką branżę reprezentujecie i jak długo jesteście na rynku. Ten tort, kiedyś powiedziała o tym pani pułkownik z Łodzi. Szybko podpowiedzcie, kto jest taką naszą gościnią z Łodzi? Anita Podlasin. Pani Anita Podlasin powiedziała, że ten tort ratowniczy jest tak wielki, tak ogromny, że dla wszystkich starczy miejsca i czasu, żeby się nim podzielić. Bez względu na to, co robicie, pamiętajcie, drodzy państwo, że mamy do przekazania najważniejsze rzeczy, jak komuś dać więcej szans na to, żeby przeżyć w zdrowiu i jak najlepszej formie. Myślę, że z mojej strony to będzie też taka prywatna puenta na to wszystko, co się dzisiaj wydarzyło, a wydarzyło się w mojej ocenie bardzo dużo dobrego. Znika komentarz, link do LinkedInu. Dziękuję za wszystkie miłe słowa. Drodzy państwo, państwa i moimi gośćmi byli pan Jerzy Jaskuła, kłaniam się, Maciej Solski, nisko się kłaniam, Ariel Szczotok, jeszcze niżej, Grzegorz Dokurno i Dawid Surowicz, a poza tym było z nami około 300 różnych osób, widzów i słuchaczy NT Live. Ja nazywam się Jacek Borowiak. Halo? Tak? Rozumiem, że nie chcemy bić rekordu, bo zostało nam niecałe 8 minut i drugą rundę podsumowań. Dobrze, no to proszę powiedzieć, jaki jest wasz cel? Jeżeli chcecie, to możemy tutaj bardzo się mocno rozpędzić, bo jest 226 osób, które nas słucha, ale nie chciałbym... Pamiętajcie, ECPR jest przyszłością. Jerzy, wchodzimy. To jest dobry temat. Słuchajcie, koniec sztywnych odpowiedzi, koniec sztywności, teraz ostatnie 10 minut luz, taki wiecie, chłopaki, tak jak normalnie gadamy, nie? Dobrze, słuchajcie, nie ma problemu, jest z nami nadal Michał. Michał oczywiście podpowiada, mówiliśmy o węgierskim dzisiaj, ale tutaj już padł tematy o paprykarzu, pani Agnieszka z Holandii, wiadomo, każdy do Holandii by chciał, podpowiada dawać. No to dajemy, no to dobrze, panowie. Słuchajcie, gdybyśmy tak mogli pomyśleć o tych wytycznych związanych z nowymi technologiami, z tym, jak ten świat pędzi do przodu, to jak byście chcieli w takim idealnym świecie, żeby wyglądał taki podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy? Z czego on się powinien składać? Taki, który każdy ma mieć, taki biznesowy produkt. Tak? Co by musiałoby w nim być? Rękawiczki. Rękawiczki, no dobra, ale już grubo idźcie, mówimy o wysokich technologiach. Ja podkreślę to, bo trochę już tego się fajnie, że pojawia i kilka organizacji o tym głośno mówi, bo rzeczywiście i to też taki trend ze świata, nie, że w Polsce coś wymyślamy, bo bardzo dużo mówimy o nagłym zatrzymaniu krążenia, mamy bardzo dużo statystyk o tym, bardzo dużo już mówimy o defibratorach AED, choć czasami, jak dzisiaj żarówka pokazała lub druga strona pokazuje, że jeszcze dużo mamy do zrobienia w naszym społeczeństwie, ale myślę, że tutaj warto też już mówić, wspominać o krwotokach, bo to jest
coś, co Jurek może zaraz przytyczyć statystyki i nam powie dokładnie, gdzie powinniśmy też dużo o tym mówić, dużo o tym ludziom przekazywać na kursach pierwszej pomocy, zacząć szkolić i używać również opasek zaciskowych, to nie tylko przez Ukrainę i to, że jesteśmy blisko wojny, konfliktu i stało się to modne, ale powinniśmy po prostu o tym mówić dużo na szkoleniach z pierwszej pomocy i łączyć te fakty ze sobą, bo to są najczęściej nam się zdarzy masywny kwotok niż nagłe zatrzymanie krążenia. To ja pójdę troszeczkę popłynę, jak mogę, od Grzegorza, zostawię temat Grześka. Byłem w takim fajnym miejscu w Hiszpanii, w Madrycie, na takiej konferencji, na której spotkałem gościa z pewnego azjatyckiego kraju. A propos przyszłości i czym może być apteczka, tak jak już płyniemy i pozwalamy sobie, prowadzą badania. Pacjenci kardiologiczni z podwyższonym ryzykiem wystąpienia zatrzymania krążenia mają na razie, tam jest grupa testowa, bodajże nie chcę skłamać, 1000 czy 500 pacjentów. Ten projekt ma być rozszerzony na wszystkich. Dostali takie karty, które są wielkości kart kredytowych, które mają moduł łączący się z telefonem i w razie czego wysyłający sygnał. Otóż karta ta rozpoznaje ruch uciskania klatki piersiowej, czyli jeżeli wystąpił u tych ludzi, to oni noszą tą kartę przy sobie w ciuchach. Jak wystąpi u nich zatrzymanie krążenia, to impuls z tej karty jest wysyłany przez ich telefon do Centrum Powiadamiania Ratunkowego i w ten sposób, oprócz świadków zdarzenia, system jest powiadamiany o tym, że ten pacjent, u którego ta karta jest, w tym miejscu ma prawdopodobnie zatrzymanie krążenia. To tak a propos, jak pozwoliłeś popłynąć, to... Tak, grubo. Fajne, nie wiem, czy jest już wprowadzony systemowo, ale wykład i same wstępne jakby założenia tego systemu bardzo ciekawe. Wiem, że nie będzie to w tej formie wyglądać prawdopodobnie docelowo, ale sama idea bardzo ciekawa. To ja trochę bliżej tego, czego jesteśmy dzisiaj, czyli kamizelki z defibrylatorami. Mamy już coś takiego, było testowane to również w Polsce. Kamizelki, które noszą osoby z wysokim ryzykiem wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia w rytmach defibrylacyjnych, a nie kwalifikujące się bądź oczekujące na wszczepienie układu stymulującego defibrylatora, noszą kamizelkę protekcyjną, która cały czas monitoruje akcję serca i w sytuacji wystąpienia rytmu defibrylacyjnego, upadku, rozpoznania upadku, wystąpienia analizy, automatycznie przeprowadza analizę i wykonuje defibrylację. I to jest projekt, uwaga, polski, który jest w tym momencie mocno analizowany, któremu bardzo mocno kibicuję i naprawdę trzymam kciuki za to, że to rozwiązanie będzie działało. I tutaj kolejna prewencja i szybka defibrylacja, całkowite bezpieczeństwo, super sprawa. No i oczywiście kamizelki upadkowe, tak, które też zabezpieczają od razu te osoby przed potencjalnymi ciężkimi obrażeniami ciała. Fajne. Słuchajcie, jest z nami ekipa z Lardal Medical Poland, jest Michał, jest Bartek. Bartek napisał elektryki z budowanym AED. Bateria nie jest problemem, to jest tak duża bateria w elektryku, więc na pewno się nie wyczerpie. Bartek dopisał kwestia czasu i jeszcze Michała był wpis gdzieś przed chwilką. Michał Żyła. Cześć Michale, bardzo fajnie, że jesteś. Wszelkiej maści wspomagacze uciskania klatki piersiowej i o tych wszystkich kwestiach związanych z bleeding control, AED, kity, te wszystkie urazowe. Ale panowie, Grzegorz, Jerzy, co wy jeszcze byście do tego dołożyli? Kto pierwszy? Dajesz, Jerzy. Jurek, ty zawsze jesteś ważniejszy, proszę. Nie chcę być, dlatego wiesz, jeżeli masz coś gorąco, to dawaj. Mi przyszło na myśl takie wystąpienie w ramach konferencji, na której byłem kiedyś w Londynie, dotyczącej właśnie AED i publicznego dostępu do defibrylatorów. No i tam jeden z autorów prezentował taką koncepcję dogadania się z dostawcami pizzy, szeroko rozumianymi, a właściwie no dziś już to nie tylko dostawcy pizzy, tylko tak naprawdę w ogóle dostawcy jedzenia, świetnie zorganizowani, w centrach miast, najszybciej dojeżdżający, na elektrycznych rowerach albo tradycyjnych, o całkiem nieźle funkcjonujących z reguły jakichś aplikacjach dostarczających różne rozwiązania. I o ile w Polsce mieliśmy pewnego rodzaju próby rozwiązywania tego w oparciu o organizacje taksówkarskie, no to może się okazać, że takie mobilne AED oparte o rowerzystów, którzy znają miasto, którzy mają dobrą nawigację, to też może być ciekawe rozwiązanie. I na dobrą sprawę to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, kto będzie pierwszy, no byleby był, no bo nie oszukujmy się, dziś teoria i praktyka zresztą też pokazuje, że te ZRM-y faktycznie docierają w 8 minut, więc każde takie rozwiązanie typu dostawca pizzy, który ma właśnie jakąś prostą apteczkę i defibrylator,
to mogłoby być genialne rozwiązanie. Może przyszłościowo też AED takie kieszonkowe, może jednorazówki, tu rynek się rozwija w tym kierunku, a może ktoś w końcu przełamie tą barierę i zrobi etui do telefonu, gdzie będą 2 elektrody i z tej baterii wydusi kilka wyładowań, bo to też technicznie jest możliwe. No zobaczymy. Są kraje, które też testują drony. Czytałem nawet jedno badanie, gdzie jest wykorzystywany pies do tego i jest to w warunkach pola golfowego i ten pies jest nosicielem AED. No i jak dochodzi gdzieś do zatrzymania krążenia, no to jest tam jakiś system przywołujący i ten pies z tym defibrylatorem biegnie we wskazane miejsce. Także myślę, że ogranicza nas wyłącznie nasza wyobraźnia, więc mam nadzieję, że będziemy tutaj, no my i też kolejne pokolenia będą fajne tematy wdrażać, bo dzieje się naprawdę dużo dobrych rzeczy i też to Maciek powiedział, że kiedyś byśmy sobie nie wyobrażali, że takie spotkanie może mieć charakter online'owy, a właśnie na takich spotkaniach tworzą się fajne idee i czasami możemy mieć wpływ na to, jak ten system wygląda i na to, ile osób przeżyje. Słuchajcie, padło pytanie, pani, która z naszych widzek zapytała odnośnie, co znaczy ECPR. Panowie, możecie odpowiedzieć? QCPR chyba. Okej, to nie, dobra. ECPR. Oba. W zasadzie oba. Ale ECPR to jest wykorzystanie technologii krążenia pozaustrojowego w resuscytacji, czyli wykorzystanie urządzeń na przykład ECMO w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Modele na świecie pokazują i wskazują, modele w Polsce udowadniają, że to zwiększa przeżywalność w bardzo wybranej grupie specyficznych pacjentów i odpowiednio wcześnie wdrożone, bo to jest też bardzo istotne, ale tutaj bez świadków zdarzenia i bez wysokiej jakości resuscytacji od pierwszej minuty zatrzymania krążenia nie możemy mówić o skuteczności CPR-u. Przyszłość fajna, pozwalająca na zwiększenie przeżywalności, ale wymagająca ogromnego zaangażowania świadków zdarzenia. Panowie? Dawid, słucham? Ja mam takie bardziej przyziemne marzenie, żeby w momencie, kiedy świadek zdarzenia dzwoni do dyspozytora medycznego i przekazuje informację, że ma nagłe zatrzymanie krążenia, to żeby był kierowany do najbliższego defibrylatora AED. To znaczy, żeby ten dyspozytor miał świadomość tego, gdzie znajduje się ten defibrylator i żeby go tam pokierował. Takie mam marzenie. I druga rzecz, to co też możemy zaimplementować ze Stanów Zjednoczonych, bo w zasadzie to się dzieje już w Polsce coraz częściej, że w miejscach publicznych dochodzi do użycia białej broni, ale i nie tylko, czyli takie zestawy bleeding control. One w Stanach Zjednoczonych znajdują się zaraz tuż obok defibrylatora AED. W Polsce przypadki, które miały miejsce i o których słyszeliśmy, możemy teraz na gorąco wymienić. Dom dziecka, atak nożownika, zginęła 8-latka, Szczecin, kino, dzień przed świętami, jedna osoba raniona śmiertelnie nożem, druga w ciężkim stanie pojechała do szpitala, więc te przypadki się dzieją w Polsce, jest ich bardzo dużo i realnie dwie rzeczy, czyli krwotoki jako przyczyna śmierci do uniknięcia i dostęp do defibrylacji kierowany przez dyspozytora medycznego, to jest druga rzecz i to realnie poprawi przeżywalność, naprawdę. I to jest ten temat, który chciałbym, żebyśmy rozwinęli, jeżeli czy Jacek rozwinie z gośćmi swoimi na temat programów First Responder, bo systemowych rozwiązań i różnych innych akcji, które się dzieją, bo warto o tym dyskutować i zgadzam się w 100%, że już dzisiaj powinniśmy zacząć mówić defibrylator plus jakiś bleeding control kit, bo to nie jest aż tak drogie przy defibrylatorze, wręcz widziałem kiedyś takie zdjęcie, słuchajcie, z ciekawości z zagranicy, gdzie na ścianie wisiał prosty defibrylator, tak, tam na ścianie, bez skrzynki, bez niczego, taki uchwyt defibrylator, słuchajcie, i z boku miał doczepioną opaskę, nie bleeding control, samą opaskę, tak, przyczepioną. Genialne, nie? Defibrylator sobie tak wisi i sama opaska zaciskowa była do niego po prostu karabinczykiem przyczepiona, więc to nie jest, to nie zwiększa kosztów, wiemy to dobrze, ale zwiększa naszą
przekazywanie wiedzy, uświadamianie ludzi, to trzeba też tą pracę wykonywać i coraz więcej widzimy w przestrzeni naszej, że takie informacje się dzieją. Co do tego, co Jurek mówił fajnie o defilatorach, rzeczach, co się zmieni w świecie i w którą stronę to idzie, i rzeczywiście już w Polsce możemy sobie powiedzieć o takich przykładach, gdzie oczywiście zakłady pracy, miejsca publiczne mają defilatory, ale coraz więcej jeździ ich w autobusach. Zielona Góra, Koszalin, Starogard, w tramwajach w Gdańsku, czy pociągi. I to jest taki przykład, który jest niedoceniany, ale my jesteśmy, myślę, że w Polsce takim liderem w Europie akurat w pociągach. Dzisiaj każdy nowy pociąg już wyjeżdża z defilatorem. Wiele spółek kolejowych zamontowało defilatory AED. To jest, zobaczcie, ten element, kiedy tam pomoc może dotrzeć najpóźniej, bo jeżeli pociąg jest w trasie, to zazwyczaj procedura mówiła o tym, że musi dotrzeć do najbliższej stacji, żeby się zatrzymać, i tam zespół ratownictwa medycznego podejmuje go, więc czasami to trwa bardzo długo. Przyszłością są te drony. Taksówkarze w Polsce tak, ale to, co powiedział kiedyś na początku Jurek, jakbyśmy za dzisiaj największą pracę wykonali, gdzie byśmy Straż Miejską, Policję, strażaków już dużo ma i wie, i oni są już chyba najbardziej przygotowane z tych wszystkich służb, oprócz pogotowia do wczesnej defibrylacji, ale tu jest naprawdę nieduża praca do wykonania, żeby ich wszystkich zaciągnąć, nauczyć, dać im sprzęt, i to by dostępność AED zwiększyło pewnie bardziej niż zamontowanie 100 defibrilatorów w Warszawie, bo to byłoby nic, nie? Bo one by gdzieś tam zniknęły. Nie? Tego jest za mało. Jak ci się mogę, Grzesiek, tylko wrzucę liczbami, bo Grzechu mówi prawdę, no to słuchajcie, znamy, z zespołów ratownictwa medycznego, ja nie chcę, zaokrąglimy 1520 parę, tak, dyżurujących w Polsce. Jednostek OSP wszystkich to jest 11 000, z czego większość nie wyjeżdża codziennie w patrole. Natomiast policja ma zarejestrowanych radiowozów, jak pamiętam ostatnie statystyki, chyba 19 500, z czego średnio w pracy na ulicy jest ponad 5000 w ruchu. No to jakby oni przebijają nas jako zespoł ratownictwa medycznego prawie 4-krotnie codzienną liczbą aut na ulicy. No i nie mówiąc o tym, że to jest jedyna służba taka duża, która patroluje teren, tak? Czyli jakby ani ratownicy, ani strażacy nie jeżdżą patrolowo, a policja jeździ. Więc rzeczywiście, gdyby te defibrylatory były, tak jak mówisz, Grzechu, i zestawy w radiowozach, no to zalewamy Polskę kwadratowo, tak? To są w ogóle liczby dla nas jako takich doraźnych systemów nieosiągalne, nie? Gdyby policja... I mogą wejść do każdego mieszkania, nie? Bez problemu każdy ich wpuścić. Nie ma problemu z ich powiadamianiem i przekazywaniem informacji o zdarzeniu medycznym, co w tej chwili tak naprawdę w całej operacji first responderów jest w Polsce największym zmartwieniem. Ale to, co powiedzieliście o taksówkach, no wiemy, że są taksówki wyposażone w defibrylatory i wiemy, że one naprawdę fajnie sobie radzą i mają przynajmniej kilkanaście skutecznych działań na terenie Polski, z czego grubo ponad kilka w samej Warszawie, i to jest naprawdę fantastyczna informacja. Ostatnio też dobrą informacją było to, że samochody pewnej grupy energetycznej też zostały wyposażone wszystkie w automatyczne defibrylatory, a one też przemieszczają się w różne bardzo ciekawe miejsca, plus ich praca jest bezpośrednio narażona na to, że faktycznie to zatrzymanie krążenia w mechanizmie zewnętrznie spowodowanego migotania komór będzie. Więc to jest też taki całkiem fajny wątek, który też warto, myślę, rozwijać. Tutaj taka ciekawostka. Słuchaj, przepraszam, tylko że mi się przypomniało przy energetyce. Jeden z takich ciekawszych projektów w takiej bardzo specyficznej branży energetyki kolejowej, pracownikom z zakładu, to się tajemnica żadna, PKP Energetyki, pozwolono zadecydować, co zrobić z takim budżetem obywatelskim, który był w ramach przedsiębiorstwa wydawany co roku z reguły na spotkanie. I padła decyzja, że oni po cyklach szkoleń, które odbywały się wewnątrz zakładu pracy, chcieliby, żeby te pieniądze częściowo zaczęły trafiać w ich społeczności. I na przestrzeni 2 lat, w 2022 i 2023, około 25 urządzeń, ja już nie chcę kłamać, 26, zostało zainstalowanych w takich najmniejszych miejsko-wiejskich gminach, gdzie nawet nie ma czasami lokalnej OSP. I to zostało zrobione głównie z inicjatywy pracowników, którzy przeszkoleni w ramach zakładu pracy zechcieli, żeby takie szkolenia trafiły do ich najmniejszych społeczności, tam gdzie nie ma nawet OSP, i defibrylator na kościele, na jakimś tam lokalnym sklepie zawisł wraz z jakimiś podstawowymi szkoleniami. Nie? Więc jakby tego typu inicjatywy też idą oddolnie. To taka ciekawostka a propos tej branży energetycznej, tak Ariel mi przypomniał. A odpowiedzcie Przemasowi, cześć Przemas, Koszalin, super ekipa, tylko kto przekaże im informację o potrzebie dotarcia? Przecież mamy numer 112. No właśnie tu jest ten ból.
próby Tu trzeba nasz ten ból, tak. Ale Tu jest jeżeli, cały znowu tu nawiążę do tego, jeżeli systemowo rozwiążemy powiadamianie przez aplikację first responderów, to taki policjant jest first responderem. Nawet na służbie, więc jeżeli będziemy kiedykolwiek mieli taką możliwość, że dyspozytor ma systemowo nawet na drugim ekranie możliwość zadysponowania tego first respondera, no to ta informacja dotrze do tego policjanta, strażnika miejskiego i nie musi to nawet systemowo przechodzić przez dyspozytornię, chociaż pewnie też to jest możliwe, nie? Słuchajcie, Michał napisał, ja się jeszcze odniosę, jeśli mogę. Jasne, Jerzy, proszę uprzejmie. Trochę do tego, co mówicie, trochę też do tego, do tego komentarza Michała, który się teraz wyświetlił. Jakby badamy ten temat od jakiegoś czasu w Krakowie i nie ukrywam, że mi się marzy taka koncepcja 100 mobilnych defibrylatorów dla dużego miasta. Dlatego, że dziś zespołu ratownictwa medycznego jest tak naprawdę tam 30 kilka, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że każdego dnia po mieście porusza się, nie licząc jednostek Państwowej czy Ochotniczej Straży Pożarnej, no jakaś konkretna liczba innych służb, które cały czas są czy to w służbie patrolowej, czy realizują różne inne działania. To są policjanci, to są strażnicy miejscy, to są też różne inne służby. I to jest, słuchajcie, do zrobienia. To jest realnie do zrobienia. Mamy takie doświadczenia ze Strażą Miejską, chociażby w Krakowie, że to AED, które jest używane przez nich w ramach programu Impuls Życia, jest wykorzystywane dużo częściej niż te, które wisi w muzeum na ścianie na przykład, czy w jakimś innym miejscu. To chyba nie chodzi o jakby to, jak często chodzimy do muzeum, tylko o to, że to ci first responderzy są wyposażeni w urządzenie i reagują od razu na miejscu. W związku z czym idziemy właśnie w tym kierunku, żeby zarówno radni, jak i różnego rodzaju inicjatywy z budżetu obywatelskiego, żeby to im dawać te urządzenia. A z ostatniej puli przekazano urządzenia dla nadzoru ruchu MPK, czyli tych pojazdów takich uprzywilejowanych, które jeżdżą do różnych zdarzeń związanych z komunikacją miejską. Nie? No i wiecie, tu 10, tu 5, jakby przybywa tego i tych urządzeń będzie coraz więcej. Co do dysponowania strażaków i policjantów, to akurat mamy proste, dlatego że SWD PRM pozwala na to, żeby formatkę puścić równocześnie do kilku służb, więc to nie jest jakby jakieś wielkie wyzwanie. A pamiętajcie też o tym, że to nie są jakieś ogromne liczby. No, przykładowo Kraków jako milionowe miasto ma 1200 zatrzymań krążenia rocznie, czyli licząc zatrzymania krążenia w domach, to są 4 przypadki dziennie. No to biorąc pod uwagę, że sama Straż Miejska ma ponad 30 samochodów jeżdżących dziennie po mieście, plus 40 ZRM-ów prawie, czy tam 30 kilka, plus policjanci, plus inne służby, to naprawdę by nie obciążyło pozostałych służb ratowniczych, bo to by wypadało od czasu do czasu, także któraś zmiana by akurat pojechała do zdarzenia. No, pojawia się oczywiście pytanie, czy zrobić to aplikacją mobilną, czy zrobić to przez ich stanowisko kierowania, czy przez ich dyżurnego, no bo to też trzeba rozwiązać pewne kwestie dotyczące bezpieczeństwa i statusu wykonywanych działań, no bo chociażby policjanci czy strażnicy miejscy no nie mają systemu statusowego zintegrowanego z PRM-em, natomiast to są tak naprawdę już jakieś tam niuanse techniczne. Wydaje mi się, że to jest do zrobienia. No i rzucam wam taki challenge, że jesteście z różnych miast, to kto pierwszy, ten lepszy. To dajcie znać, w którym mieście zrobimy pierwszą, wiecie, pierwszy fajnie działający system. Dajcie znać, jak zrobicie wy wcześniej, bo będziemy wtedy po prostu kopiować rozwiązanie na inne regiony Polski, bo gdzieś musi się wydarzyć pierwszy pilot, wiecie, o co mi chodzi, nie? Gdzieś musimy przełamać ten moment wypuszczenia sygnału z dyspozytorni i zaangażowania dodatkowych first responderów. Początkowo być może właśnie tych ze służb, a docelowo być może jakichś medyków poza godzinami pracy, czy po prostu laików. Widzę, że tutaj już jest rzucony, rękawica została rzucona. Dobra, Michał, no to będziemy się ścigać w takim razie. I kończąc jakby moją wypowiedź, bo nie chcę przeciągać, jest takie jedno nagranie, jak dobrze pamiętam, chyba z Finlandii, już mogę, chyba z Finlandii, jak dobrze pamiętam, ale nie jestem pewny, gdzie widać, że do jednego zdarzenia w supermarkecie, gdzie jest zatrzymanie krążenia, wyjechały 3 służby i wszystkie 3 samochody spotykają się na jednej drodze
i policjanci się cieszą w radiowozie, bo wyprzedzają strażaków, bo mają szybszy samochód i dojeżdżają do tego marketu pierwsi za jedę. I to jest taka zdrowa rywalizacja i tego nam życzę, nie? Żebyśmy my się ścigali w tym, który ratownik dojedzie pierwszy, który pierwszy naciśnie ten przycisk wyładowania. No i mam nadzieję, że doczekamy takiego momentu, że nas tu Jacek zaprosi i pokażemy, wiecie, pierwsze dnia tak funkcjonującego systemu. I jestem przekonany o tym, że nie czy, tylko kiedy, nie? Muszę tylko teraz pilnować, żeby ten pelc mnie nie wyprzedził, ale będziemy jakoś tam... Jurek, my w Międzyzdrojach już 12 lat temu się ścigaliśmy, kto będzie pierwszy na miejscu, żeby być kamem. Także wiesz. Ja nie wiem, jak tam wasze pęcherze i hemoroidy, parę innych dolegliwości, bo tu już i Ariel mówił, że my w tym wieku, ja nie mam problemów, ale rekord pobiliście. Jak powiem komuś, że robimy audycję na żywo, ostatnio ktoś powiedział, panie Jacku, czy 20 minut wystarczy? Ponoć ludzie nie potrafią teraz na TikToku wytrzymać, ponoć krótsze filmy trzeba kręcić, a na YouTubie nie oglądają dłuższych filmów niż 7 minut. Takie statystyki. Tak. A oni po drugiej stronie 4 godziny. Maciej, przepraszam, do Macieja pisałem na prywatnym czacie wiadomość. Maciej, zerknij proszę, czy to jest do ciebie, bo jakbyś chciał, to możesz o tym powiedzieć. Nie, spoko. Nie, myślę, że nie będziemy wykorzystywać tej przestrzeni. Okej, w porządku. Słuchajcie, Ja odpowiadając, przepraszam, Jerzemu, bo chyba możemy już, jak Jerzy zadał ten temat, no ja myślę, że temat wzywania służb został całkowicie przez aplikację rozwiązany. Tak naprawdę jedynym problemem, zapewne żadna tajemnica, o jaki walczy Grzegorz i walczę ja, to no mamy e-cole już, tak? Czyli jakby jest pakiet danych, który w bardzo niskim transferze po wypadku z samochodu przechodzi impulsem do API. API musi go wpuścić na system 112, bo taka jest dyrektywa unijna. I bez decyzji operatora i bez decyzji dyspozytora jest to dysponowane na służby, rozdzielany jest ten wpust do API, więc tak naprawdę kwestia tego, kiedy w ministerstwie ktoś pozwoli tym 2-3 największym aplikacjom w kraju pracującym przekazywać przez API pakiet danych jako wezwanie. I to jest jedyny problem do rozwiązania w tej chwili, jaki no jest legislacyjny być może dla nich. Natomiast on został rozwiązany, czyli fizycznie ten problem już jakby jest, czyli samochody, które wysyłają sygnał ratunkowy, ten sygnał nie jest weryfikowalny przez operatora, nie ma prawa być weryfikowalny przez operatora. Nie? On ma automatycznie przechodzić jako wezwanie ratunkowe tak naprawdę. Nie? Oczywiście, że operator zawsze może decydować, ale nie powinien tego kasować, tylko to powinno wejść. Więc pakiet danych API wchodzimy, technologia jest, tylko kwestia prawa, które nam na to pozwoli. Technologia już jest na wiele takich rzeczy, nie tylko na to i rzeczywiście dzisiaj pewnie osobny temat właśnie cały czas pytamy, bo to jest długi temat i już padło dzisiaj wiele tych kwestii. Dzisiaj my wszyscy powinniśmy, gdzieś tam wspólnie próbować lobbować, bo niestety tak to się trzeba nazwać, i o systemowe rozwiązania. I ja wierzę też, że to się da wywalczyć razem, osobno, wspólnie, tu trzeba się łączyć i użyję niecenzuralnych napierniczać tam górę, nie? No myślę, że bardzo dużo zależy od nas. Przede wszystkim słuchajcie, bo ktoś zapytał, jaki był dobór dzisiejszych gości do spotkania? Kto ile zapłacił, kto jak się chciał bardzo pokazać? Mówię, że nie. To są osoby, które po tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, chciało im się nagrać rolkę, wideo, to co zrobił Dawid, to co zrobił Ariel, to co zrobiła ekipa Macieja, to co zrobił Grzegorz i to co robi od wielu lat Jerzy. To był wykładnik tego, że 5 dżentelmenów w osobie Jerzego, Grzegorza, Dawida, Macieja i Ariela się to stało. Tak więc to też jest informacja zwrotna dla was, drodzy państwo, że warto robić fajne rzeczy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy oko nasze Ente-Life to zauważy. Ktoś kiedyś powiedział, że naprawdę warto się uśmiechać, bo nigdy nie wiadomo, kto się w takim uśmiechu może zakochać. Tak więc parafrazując, dobra Grzegorz, to tym oto optymistycznym akcentem po 4 godzinach, 10 minutach pragnę podziękować panom za to spotkanie. Pierwszy raz w życiu wyganiam gości. Jerzy, co ty myślisz w ogóle o tych... Ja nie wiem.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, a logistycznie, no to Jacek, nie wiem, ty to musisz pociąć po prostu na odcinki, na sezony, żeby były te 7-minutowe odcinki, jak Grzesiek powiedział. Ale faktycznie na dzisiaj myślę, że wyczerpaliśmy może nie temat, ale słuchaczy trochę na pewno, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby tym oto miłym okolicznościowym akcentem temat AED, tę pierwszą część uznać za zakończoną. To jak była, słuchajcie, moda na sukces, to może to będzie moda na ratowanie? Moda na ED. Moda na ED? Panowie, ode mnie jakiś szacun. Dziękuję Jacku za zaproszenie. Nie zapłaciłem nic. Dziękuję za zaproszenie. Szacun, chłopaki, dla was być w takim towarzystwie, bo chyba, może jestem najstarszy, ale chyba wiedzą mnie przebijać. Jest okej. Drodzy Państwo, ten odcinek już przeszedł do skromnej, ale jednak bliskoletniej historii NT Live Nordic Ticket. To było niezłe wydarzenie pod względem organizacyjnym, jak zawsze, ale nie mogliśmy się wraz z Jagodą Nowak, z panią sekretarz naszej redakcji, spodziewać, że to tak w tym kierunku pójdzie. To była niesamowicie wielka przyjemność spotkać się z Państwem, zobaczyć tyle uśmiechniętych osób, tyle ciekawych spostrzeżeń, tyle miłych sytuacji. Nadal blisko, nie wiem, 115 plus 86, ile to jest osób, bo już mi w głowie wszystko się tam buzuje, ale jestem wszystkim bardzo wdzięczny. Ktoś tu napisał, pan Jędrzej, 5 lat, 5-godzinny rekord. Nie ma problemu, panie Jędrzeju, jeżeli tylko będziecie z nami, jeżeli tylko będziecie nas wspierać, będziecie dodawać swoje opinie, recenzje, będziecie podawać dalej, będziecie korzystać z tych słów, które padają od naszych ekspertów, to tak będzie. Tylko żeby się to tylko na słowach nie kończyło. Pamiętajcie, drodzy Państwo, bo mamy tendencję do tego, że dużo i hucznie mówimy, a jak przychodzi co do czego, to czasami z tym działaniem to już trochę mniej. Raz jeszcze, Jerzy Jaskuła, Maciej Solski, Dawid Surowicz, Grzegorz Dokurno i Ariel Szczotok, którym jestem bardzo wdzięczny. To był 93. odcinek NT Live, Nordic Ticket NT Live. Ja się nazywam Jacek Borowiak. Do zobaczenia i do usłyszenia już niebawem, już za chwilę, a widzimy się dokładnie 6 marca, może jeszcze wcześniej, ale zapowiadam audycję, która jest potwierdzona, procedury CRM w pracy z pacjentami w stanach nagłych. Naszymi gośćmi będzie pan kapitan Wiesław Jedynak, dr Alojzy Pilich, profesor ANSB i będzie z nami również pani magister Anna Burczyńska. Szczegóły wkrótce, drodzy Państwo. Była ta niesamowicie wielka radość spotkać się dzisiaj z wami, ale dzisiaj pora na dobranoc, bo już księżyc świeci. Tak jest? Tak jest. Dzięki bardzo, dobranoc. Wy zostańcie jeszcze na moment, a ja już się z Państwem żegnam. Dobrej nocy, pozdrawiamy najserdeczniej, machamy do wszystkich.